1, 2. 3, 4 i Gagarin. Papał. Dzień dobry, witamy serdecznie na kanale Archeolodzy Hi-Fi. Po drugiej stronie mikrofonu kłania się Darek. Cześć Darku. Cześć Grzegorzu, witajcie. I Grzegorz kłania. Dzisiaj to prawie pada, ale to tak bywa przy takich zmianach pogody pięknych. Pada u ciebie? Nie, ja padam. A myślałem, że u ciebie pada też, a to ty Może padasz. będzie padać, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że już nie. Okej. Dzisiaj troszeczkę molocha walniemy sobie, a może poszukamy sobie dla nas, być może dla was też, ciekawych kolumn na Allegro. Nie ma żadnych kategorii cenowych. Jedyne co tutaj zaznaczyłem po lewej stronie, jak widać, są to kolumny używane. Zakładam, że sprawne. Nie zawsze to jest prawda, ale to już z racji ilości tych kolumn po prostu będziemy wybierać takie vintage'owe coś, co jest ciekawe po prostu. Brzmi ciekawie? Brzmi ciekawie i widzę, że stron Omen Nomen czy Nomen Omen jest 69, także. Inna liczba. No bardzo. No dobra, tutaj te szarpy już kiedyś trafiliśmy na nie. Nie będziemy nawet wchodzić do tego. Cena jest ciekawa, bo to jest takie później lata 80 bym powiedział, aczkolwiek ta membranka tutaj, reszta jest do doczyszczenia, no to myślę, że tutaj byśmy sobie poradzili z tym. Membranka jest płaska, to jest takie coś, co bez takiego czegoś, co zdechło śmiercią naturalną, bo i Technics otłukł, i Sharp, i Fisher, po prostu wszystkie firmy chciały mieć coś takiego w pewnym okresie, bo to było jakoś tam wytłumaczone, że po prostu inaczej to powietrze jest poruszane przez membranę głośnika. Tutaj mamy prawidłnie, natomiast powiem jako ciekawostkę, że czasami producenci posuwali się do oszustwa, a mianowicie robili płaską maskownicę. Dosłownie. Takie kolumny mam, ale po zdjęciu całego frontu okazuje się, że pod spodem, mimo że to jest płaskie i kwadratowe, okazuje się, że głośnik jest zwykły. Nie wiem, czy to Sharpy są, czy Fishery, nieważne. Ale dobra, lecimy dalej, bo stron sporo, czasu mało. Tutaj zobaczmy sobie te uniwersum, bo to tak na pierwszy rzut oka nieciekawe, ale już mogę powiedzieć, że to jest pełnym rykiem. No tak, to co pan napisał, isofon. I to całkiem fajne głośniczki tutaj siedzą. No wysokotonowe zacne, to bym przyjął bardzo chętnie. Średniaki też. No i niskie, no. Czerwony stół też poznajemy. My już wiemy, od kogo wy jesteście. Tak jest. No, prawidłnie, głęboko. Zobaczymy. 40 W. Queller, czyli to były jakieś takie marketowe isofony. To była jakaś marketówka dla domu towarowego, tak. Tak, ale tutaj myślę, że cena jest jak najbardziej spoko, jeśli ktoś by chciał czegoś vintage w miarę ładnego. Bo tutaj z tego co widzę, Darku, to pieniążków wkładać nie trzeba za bardzo. Ładny kolor, cena ok, tutaj jak najbardziej łapka w górę, tak jak subskrypcje, o których zawsze zapominam, a teraz w miarę na początku nam to wyszło. Patrzymy na następne. Tutaj też takie, no to są ciekawe kolumny, tak? Nie miałem ich, nie słyszałem ich, natomiast tak jak zawsze mówię, że sprzęt japoński dla mnie to jest mogiła, nie licząc wybranych firm, które grają dla mnie osobiście jak średniej klasy sprzęt niemiecki, to ludzi zachwyca, bo to Japończyki są. Tak jak nie cierpię marki Technics, jeśli chodzi o sprzęt nagłośnieniowy, tak gramofony, wkładki i kolumny, przynajmniej te stare z takiej serii jak ta, robili świetne, więc tutaj powiedzmy, jeśli bym miał troszeczkę więcej fantazji, miejsca i gotówki, to bardzo chętnie bym tych głośników posłuchał. A później pewnie odnowić je by trzeba było. Więc cena nie jest taka, jakby się wydawało. Tutaj mała tajemnica. Widzisz, Darku, ten zielony guziczek tutaj po lewej w tym porcie? Widzę. Czy to jest guziczek, czy to jest dioda? To jest guziczek, bo tutaj akurat o dziwo jest działający ten system, a mianowicie masz zabezpieczenie, że jeśli wysokotonowy ci nie działa, nim resetujesz zabezpieczenie i gra dalej. Już żeśmy się kiedyś chyba przy czymś takim spotkali. Tak, bo to już były było. z przodu też te przyciski, natomiast tutaj on jest ukryty z tyłu razem w porcie, więc to są całkiem fajne kolumny za 650 zł. A my tup jedziemy dalej sobie dorożką. Yamaha NS 20, no. Popatrzeć można, nie? Jak to się mówi. Piękne kolumny, ja mam ich tańszą wersję i to gra.
Tak, trójtoczne. Ja mam dwudrożne i to gra naprawdę świetnie. Mnie się to bardzo podoba. No ale cena jest raczej taka troszkę zaporowa. No ciekawy ten pokój, powiem ci. Na środku Sansui stoi i to nie byle jakie Sansui, bez obudowy. Tutaj jeszcze jakiegoś Kenwooda, Fischera coś mamy. Być może lampowego jeszcze. No ładny zestaw. Widać, że ktoś naprawdę lubi klasyczny dźwięk i Coca-Colę. No cóż, tutaj Darek, ty byś mógł powiedzieć coś więcej na temat tego. O, tutaj jest chyba Sansui już po budowie. Tu mamy tak, Sansui, no, na górze co też Sansui, magnetofon. No dużo pieniędzy w jednym miejscu ogólnie. Tutaj widać. Jak to gra? Te mniejsze? Wiesz co, grają bardzo ładnie. Powiem ci, grają bardzo ładnie. Ja to tak troszkę kupiłem, Grześku, powiem ci, z eksperymentu. Oczywiście musiałem je odnowić, natomiast grają bardzo ładnie. W ogóle bo to są popularnie nazywane uchami, są te NS-y akurat tej serii Yamahy. Membrana jest tam zrobiona z czegoś jakby spieniony styropian, ewentualnie takie czasami wypełnienie, jak się w sprzęcie elektronicznym znajduje, natomiast one są o wiele twardsze, tudzież nasączone jakimś lakierem, ale według mnie gra to kapitalnie, także byłem miło zdziwiony tym. Można tego słuchać godzinami, mnie się to podoba. W ogóle idą bardzo ładnie średnicą, także okay. One nie dobijają takimi niskimi tonami, one bardzo ładnie idą średnicą, także fajnie się tego słucha, nie męcząco. Zależy, co kto lubi, ale niektóre to też, jak ktoś bum, tak, niskie tony, no to tam jakieś altusy i heja naprzód. No tutaj o klipsiach nie wiem co powiedzieć, ale widać, że to jest z tego samego pokoju. To jest ciekawe, bo to taka budowa trochę estradowa, czyli 2 horny, potężny bas, ale obstawiam, że ta kolumna z racji ceny, bo tutaj mówimy o 5000 zł, raczej jakąś wartość przedstawia, więc tutaj, no, niewiele takich kolumn mam, więc nie będę się wypowiadał na temat ceny, ale ja wolę po prostu coś tańszego, powiedzmy, zagra dobrze, niż coś bardzo drogiego zagra jak coś bardzo drogiego. T+A to jest jakieś, zapomniałem, czy jest ten skrót. Technika? Chyba od nazwisk, tak? Nie, technika i akustyka. Czy technologia i akustyka. No. Taka ciekawostka. Technician plus akustyk. Być może możesz mieć rację. No dobra, to tutaj to wygląda na dole jak Wi-Fi, środek wygląda jak Wi-Fi, a góra jest na pewno Wi-Fi. Francuskie są Wi-Fi. Więc to będzie grało troszeczkę tak na moje oko, nawet nie ucho, bo nie miałem przyjemności słuchać tego zestawu głośników. Znaczy miałem okazję słuchać ten zestaw głośników, ale w obudowach zamkniętych i na pewno dają radę, tak? Tutaj mamy jeszcze dodatkowo bas reflex, więc myślę, że ten bas będzie troszeczkę głębszy. Zależy co kto lubi. Ja wolę obudowy zamknięte, natomiast jak wszystko jest dobrze zrobione, to taka obudowa otwarta też zagra. To już też jest taka budżetowa propozycja. Natomiast no 800 zł, tak? Stan jest bardzo ładny, jak za tą kwotę. No i to są na pewno przekładniki Wi-Fi. Wiesz, to oznacza skrót T+A? A, sprawdziłeś, no to mnie poświeć, no. W tłumaczeniu na polski dawaj. Teorię i zastosowanie, z angielskiego theory plus application, jeśli dobrze widzę, bo monitor drugi mam dość daleko, także theory plus application. Ale nazwa jest języka angielskiego, z tego wynika. O. T+A. To zamknę się w sobie. Okej. Zamkniesz się sobie, okej. Na krótko. Tutaj takie dość niebezpieczne kolumny. Może nie będę za dużo mówił. No to nawet nie są kolumny, to są odgrody, tak? Jeśli dobrze widzę. Tak, dokładnie tak, więc to są głośniki wolnogrające. Ma to swoich zwolenników, ja się nie będę wypowiadał, bo to jednak wymaga jeszcze pomieszczenia, bo w tym wypadku po prostu w takich konstrukcjach pomieszczenie, w których tego słuchamy, robi w pewnym sensie za komorę rezonansową, więc tutaj każdy centymetr od ściany jest ważny, żeby uzyskać ten bas. Ja to samo przechodziłem, miałem kiedyś takie wstęgowe kolumny podobnej konstrukcji, to były 2 wstęgi. Nie powiem nazwy, bo zapomniałem, wypadło mi z głowy, ale też były bardzo duże, takie 1,20 m spokojnie, wstęgowy głośnik. I ja bym to najchętniej na subwooferze postawił i nie wiem, czy tego nie zrobiłem, bo basu mi z tego było.
Masz Ale rację, ja środek byłem fajny. bliski zbudowania sobie odgród, ale jak poczytałem, wiesz, różne tam mniej lub bardziej fachowe strony, różne opinie, no to faktycznie mi przeszło, tak? No, to jest Zostały mi zabawa. tam głośniki do tego projektu jedynie, ale sobie odpuściłem odgrody, bo to jednak Tutaj musiały być wielkie te odgrody. Bank Oluseny za 1000. A wiesz co, zobaczymy te Bank Oluseny, bo ja akurat też miałem okazję ich posłuchać. I powiem to tak, one absolutnie nie wyglądają, natomiast one są tak pokręcone, jeśli chodzi o budowę, tutaj jakieś komory rezonansowe i tak dalej. Przy tak małych przetwornikach basowych one naprawdę dają radę. Jak ktoś z bliska, niech jedzie sobie posłuchać, jak Bank Olusen potrafi zagrać na takich głośniczkach. I będzie zdziwiony. Tutaj chyba pan ma wieżę do tego albo więcej kolumn. Nieważne, cena za Bank Olusena 1000 zł, więc myślę, że warto najpierw posłuchać. Boxy 1600 nam skoczyły tutaj. Pewnie będzie coś wyskakiwało 500 zł. 1600B, no. Stan jest ok. High Fidelity Speaker System, to już nie jest to super hi-fi. Natomiast to są te same głośniki co 1500A Professional, praktycznie, no, może nie są tak finezyjnie zrobione. Natomiast spokojnie bym się ich, że tak powiem, posiadaniem zainteresował. Z racji tego, że jak dobrze pamiętam, chyba 1500 są troszeczkę słabsze niż 100 W. Tutaj mamy bliżej do M1500. Aczkolwiek tutaj bym musiał sprawdzić dokładnie, a na to nie mamy czasu dzisiaj, czy to jest 20, ale raczej 20 czy 25. Bo na przykład jeśli chodzi o grundziki, to różnica pomiędzy M1500 a 1500A Professional jest taka, że M1500, z tego co ja wiem, jeśli chodzi o monitory grundzika, to są jedyne monitory na basie, w sumie jeden z niewielu kolumn grundzika na basie 25 cm i z tego co Darku ja przerabiałem, tak, bo miałem 1500 Professional, 2500 Professional, 3000M, znaczy M3000, M2000 i M1500, to ten M1500 stosunek jakości, basu i całej reszty do tych pozostałych kolumn jest najlepszy, bo to nie są duże monitory, także okej, są duże monitory, ale mimo wszystko to nie są stojące kolumny, tak jak M2000 czy 2500, wypadło mi oznaczenie, natomiast tamte kolumny to są już duże stojące kolumny na dwóch basach 20, a tutaj ta jeden bas 25 w zupełności wystarcza, ma bardzo podobne parametry, żeby było śmieszniej. Tutaj 500 zł przecena, no już się robi tutaj apetycznie. Lecimy dalej. Tutaj, przepraszam, Arcus TS jest. Tak jak Arcusa jestem mega ciekaw, tak tego już nie, bo to jest taki TS już późniejszy, to tak jak wyszukać Hansa Ducha HDQ Ateli, ale które już są późniejsze, czyli one tylko już mają nazwę wspólną z konstrukcją taką bardziej zaawansowaną. Tutaj mamy całkiem ładne Philipsy w całkiem ładnej cenie 185 zł na tym basie oktagonalnym. No, powiem ci tak, klasyk. Jak ktoś ma jakiś zestaw Philipsa, to za tą cenę jest ładnie. Jest naprawdę ładnie. Tutaj można brać. Tak, 8-calowy woofer, czyli 20 cm na basie. Wysokotonowy, taki dość znany, bo on jest ciekawie zbudowany ogólnie ten głośnik i widzisz, on tutaj ma pierścień, cewkę. To by trzeba było pokazać, bo jest schemat tego głośnika, on jest troszeczkę inaczej zbudowany niż zwykły kopułkowy. Tyci, ale to nie to samo. Po prostu. Natomiast głośniki raczej szlachetne, tak? No i całkiem naprawdę ładne kolumny. Za te pieniążki tutaj Darku 185 polskich złotych. No powiem ci, ja bym się skusił. Mam podobne ja też kolumny. bym się skusił, gdybym miał jeszcze miejsce, żeby coś No postawić, my tak ale już nie gadamy mam. o tym miejscu, a co chwilę coś tam się przytarga, nie? No wiesz, no ale to tak jest. Ja ostatnio sobie, co ci mówiłem, taki mam duży stół i zaadoptowałem go i powiem ci, mam na nim może kilkanaście sprzętów, taka wieża prawie pod sufit, natomiast rozejrzałem się po pieczarze ale Grzesiek, to już nie o to chodzi, ale miejsca mi nie ubyło, także nie wiem, no. No dobra, kupuj dalej. No i kupuję czasami, jak wiesz, tak? Nawet teraz... na paletach. Nawet na paletach, tak. Nawet na paletach, tak. Tutaj tak tylko wspomnę. Rema Hi-Fi Compact Boxy. Jeśli tutaj przetworniki są ok,
To są za cenę 120 zł bardzo fajne ogólnie zestawy głośnikowe, bo tu jest prawilna 20 RFT plus średnio wysokotonowy taki jajowaty, jak to się mówi. Tak jest. To nie są małe kolumny, zacznijmy od tego, a grają naprawdę fajnie. Przed dobrym wzmacniaczem one potrafią zaskoczyć. Wiadomo, to nie jest taki jakiś wyciskacz, że kurczę, ściany drżą, sąsiedzi się wkurzają, policja przyjeżdża, ale do przyzwoitego słuchania na dobrym wzmacniaczu, na dobrze destrojonym wzmacniaczu, bo to niekoniecznie na każdym wzmacniaczu zagra. Jest naprawdę przyjemnie. Tutaj kety niestety już pominiemy, bo to są troszeczkę nowsze konstrukcje, ale koaksjalne. No, koaksjalne głośniki tyle kosztują. Albo tyle za nie się chce. Tutaj to też pominiemy troszeczkę, tak tylko wspomnę. ZG30C201, to kiedyś mówił ktoś, że tylko te poniżej ZG40 to były jedyne z membraną bierną kolumny polskiej produkcji na licencji Pioneera. Natomiast tak, oprócz nich były jeszcze ZG30C201, to na dole to jest membrana bierna, natomiast z tego co doczytałem wcześniej, bo no, cena rewelacyjna. To są po prostu, ktoś miał resztki same obudowy i dobrał, więc wykonał pewną pracę, dobierając do tego przetworniki, natomiast brakuje właśnie tych pierścieni ozdobnych, takich detali, które wykończały tą kolumnę. Więc tutaj no, dla chcącego może być nic trudnego, natomiast tutaj, żeby membrany są zrobione tak czy inaczej, bo to pan napisał, no okej, to jest jeszcze do ogarnięcia temat. Mamy tup dalej, Miltony. No to Miltony za 600, taka cena plus minus w miarę dobrze. Tutaj nie wiem w jakim stanie jest ten głośnik niskotonowy, chyba zajrzymy. Ale tutaj zauważ w opisie, bo czasami nam w komentarzach zarzucają, że do końca tak nie czytamy opisów, także tutaj jest w opisie Sony. Także to nie są same Miltony. Tak, ale jak dobrze pamiętam, to chyba Miltony miał troszeczkę, nie miały gumowego zawieszenia, tu jest zawias już gumowy. I teraz tak, co tutaj jest upierdliwe, z tego co kolega Ignacy mówił, nie wiem czy te średnie to nawet też nie są wymieniane przypadkiem. Tutaj nie ma cewek na rynku, w którym do tych głośników wysokotonowych, więc tu jest też problem, więc... Ale ogólnie Miltony to są takie najbardziej ludzkie altusy. Może tak, chyba będzie najlepiej Altony i Miltony, bo tam już nie ma tego horna. Okej, szukamy dalej vintage. ZG10. W sumie ZG10 i ZG15 tak zwane, 200 zł z 350 zł. Już się robi apetyczna cena, bo sam dałem podobną kwotę i bez kozery je kupiłem, bo co? Bo to są cholernie dobre głośniki. Wiem, że to wszyscy mają jakąś taką padaczkę straszną na te kobalty. Ja spokojnie, też na kobalcie miałem głośniki Konica A17 i testowałem je z tymi. To nie jest jakaś różnica, która o Boże, trudno kobalt i tak dalej. Nie, dobry wzmacniacz i te głośniki to są przejściówki. To są głośniki na płótnie. Później dopiero były na piance. One są jeszcze naprawdę ok. Tutaj widać, że ta maskownica nie była często zdejmowana, bo kolor jest taki nie aż tak jasny. Znaczy wiadomo, to powinien być kolor taki niebieski, niemalże kobaltowy, ale nie jest tragedia. I wysokotonowy to jest taki jeden z lepszych głośników, bo tutaj dużo osób się też z nim spotyka i myśli sobie, kurczę, 1,5 W głośnik. A ja myślę sobie, kurczę, pisali wtedy prawdę, bo wszystkie głośniki wysokotonowe mają 1,5 W, może 2, może 3 W mocy. Z tym, że one później już producenci zaczęli je opisywać jako dostosowane do zestawu głośnikowych, na przykład o mocy 50 W. Dlatego mamy na głośnikach wysokotonowych często napisane, że nie wiem, głośnik dynamiczny wysokotonowy, na przykład GDWT albo GDWK 9 na nie wiem 50, tak? Ale to 50 nie oznacza 50 W, tylko że jest zastosowany do 50 W kolumny. Czyli mamy zwrotnicę, która to obcina. No bo tak na chłopski rozum. Masz głośnik niskotonowy, który ma 50 W i głośnik wysokotonowy, który ma 50 W, tak? Gdzie głośnik wysokotonowy jest, no mimo wszystko tej mocy tyle nie potrzebuje, no to by po prostu mózg ci wypłynął przez nos, jakbyś taki 50W głośnik posłuchał sobie. Jeszcze z dobrą skutecznością, dlatego mówię, tutaj jest prawda, to jest 1,5 W, zgadza się. Tak jak późniejsze głośniki, czy tam kopułkowe, czy inne, też 1,5, może 2, może 3 W. Rozpłynąłem się. Natomiast tutaj tak, tutaj na pewno duża łapka w górę, jeśli to jest sprawne.
Jak najbardziej polecam, bo tutaj nawet widać resztki oryginalne pianki na tych obudowach. Super grający, naprawdę. Do małego pomieszczenia, do słuchania tak na spokojnie. Rewelacja. I to wcale nie trzeba banków, wcale wystarczą polskie tonsile. Lecimy dalej. Tutaj co mam? Aresy. No to nie, to już są. Później jeszcze trochę kwadralem zajechało, ale mamy mało czasu, a dużo stron. Heru. No widzę, że nam strony przeskakują chyba, czy nie? Czy to już było? Nie. Heru. Heru to są takie kolumny, które Darek będzie testował. Bo musi odbywać średnio no jak je zrobię, to będę, tak. Dokładnie. Czekają sobie w kolejce. Natomiast są to niezłe byki, tak? Tak, tego nie widać. Chcę mieć za w miarę rozsądną cenę, bo to chyba cena jest w miarę rozsądna. Także co tutaj, niskotonowy to mamy 30 na 30 pewno. na basie, tak. Tu już 30 na basie. No i te średnio i wysokotonowy, natomiast tutaj te są uderzone, no niestety. Trzeba było to naprawić. Dla hasza potrzeba. Natomiast tam mamy te potencjometry takie na przednim tym i one są fajne. To co mi się podoba, to żeśmy chyba nawet ostatnio tam przy jakiejś okazji rozmawiali, że one są na grzechotce. Mają taki fajny feeling, jak się kręci, jest takie cyk, cyk, cyk i to jest odczuwalne. Każde położenie potencjometru, co tam powiedzmy tam jakiś stopień jest odczuwalne, bo ta grzechotka jest taka jak w Grundigach R czy X starych. Znaczy to Heru to jest taka marka, gdzie były chyba produkowane japońskie sprzęty, natomiast na rynek niemiecki. Ja akurat miałem do czynienia z głośnikami tej marki, ale to były małe, takie ciężkie kolumny, jak później takie brauny, to były żeliwe, odzalane kolumny i one naprawdę grały świetnie, a to była kolumna, którą brałeś w rękę i mogłeś się rzucić po prostu. Tak więc do Heru trochę szacunku mam, z racji tego, że oni potrafili coś tam wymyślić, zrobić. Tutaj dla chętnych dzwonić, rozmawiać, może być ciekawie, ale podsłuchać. Mnie osobiście te bardziej interesują kolumny, czyli EMI. EMI to jest taka marka, która rzadko spotykana, natomiast to jest klasyk pełnym ryjkiem. Tutaj pomyślano o tym, żeby za tym jajeczkiem założyć, przed tym jajeczkiem założyć jeszcze wysokotonowy. I co my tu mamy? Oczywiście nie napisali, chyba że Mass to z Massachusetts. No może i amerykańskie, powiem ci. Scope Electronic Corporation, Well, Massachusetts pewnie. Więc mamy bardzo stare głośniki amerykańskie. Jak ktoś mnie później poprawi, to niech mnie poprawi. I to może być naprawdę ciekawa rzecz, bo na pewno taki głośnik nisko-średniotonowy jeszcze na zawieszeniu takim papierowym w kształcie elipsy, jak to woli nie jaja. No może zagrać. Tu może być fajnie i powiem szczerze, Darku, trochę z bólem, ale bym zaryzykował te kolumny. Może tak powiem, tutaj mój osobisty taki znak jakości jest jak najbardziej przy tych kolumnach. No wiesz, do nich też pewnie bym pewnie miejsce znalazł na nie. No właśnie, to nie są pewnie aż tak duże kolumny, aczkolwiek jak zwykle, ja przeważnie jak mówię, że nie są pewnie tak duże kolumny, to później przychodzą i mówię, wydawały się mniejsze. Zdjęcie nie zawsze oddaje, już nieraz żeśmy się nacięli. Myśleliśmy, że będą duże, przyszły kurdupelki, myśleliśmy, że będą kurdupelki, przyszły jakieś małe pralki. No to tak bywa. A tutaj tyle mi naprawdę, taka łapka ciekawości bym dał tutaj. Mamy łapki, które polecają, a to są łapki ciekawości. Dalej JBL LX 500, no to JBL 1100 zł. Tutaj powiedzmy, cena jest ok, po prostu cena jest ok, bo to jest JBL, tutaj widzę, że jest montaż na podstawach takich już powiedzmy bardziej estradowych, ale widać, że znaczy to nie jest vintage, owszem, ale JBL mam chyba 2 komplety i żaden z nich mnie nie zaskoczył źle, raczej bardzo pozytywnie. Tak więc tutaj JBL-a, szczególnie te trochę starsze jak te, bardzo gorąco polecam. 1100 zł, no boli, no niestety, czasem musi boleć. Pioniery CSy 301, to jest taki wyrób lat 80. drugiej połowy. Tutaj ciężko mi powiedzieć, bo to są już obudowy zamknięte. Niby Pionier, niby ok, niby tam powiedzmy 20 na basie, ale tutaj się troszeczkę bym bał, bo ciężko mi powiedzieć jak to gra, bo tu widać, że to jest po tych miniaturkach tutaj, że to jest raczej budżecik. Tutaj jest folia okleina, więc do zdarcia wszystko. Natomiast nie zawsze głośniki, które źle wyglądają, źle zagrają. Tutaj może być akurat o tyle fajnie, że one mogą zagrać, tak?
Więc to jest rzecz do przetestowania. Okej. Musimy tak niestety przeskakiwać z głośników na głośniki, bo będziemy dzisiaj spać. Dobra. RFT B3010. Brzydkie jak noc. Cholera, jakie one są brzydkie. Bezmaskowe. Wiesz co, czy one są brzydkie, to bym się kłócił, bo teraz są wiesz, są. O nie, no to teraz to właśnie wygląda źle, przedtem wyglądało ładnie, bez tych maskownic. O, teraz jest okej. Głośnik wielkości Teraz kopułki. jest okej. Natomiast tak, ogólnie to mogą być fajne głośniki, jak każde głośniki RFT. Wiem, że to jest brzydkie, ale kurczę, no one miały coś w sobie, że one naprawdę dobrze grały. Tutaj mamy Bass Reflex Box B3010 i powiem ci tak, z ciekawości, nie pamiętam, mam chyba RFT, jakieś głośniki szerokie, no dobra, trochę mam RFT. Te bym z ciekawości, bo to jest taka cena właśnie ciekawości, 259 zł. Chętnie bym przytulił, na kopułce sobie posłuchał tego na malutkim głośniku, bo te głośniki naprawdę nie potrzebują dużej membrany. Oni to fajnie zrobili, fajne magnesy tam dali. I zresztą tam było web, czyli ta fabryka magnesu, tak? Bo to nie jest tak, że każdy sobie Pioneer, Sony u siebie w ogródku, czy tam z tyłu za fabryką wali od razu produkcję magnesów, tak? Bo to nie jest hop sił, tego nie tniesz z metra piłką do metalu raczej, więc to jest potrzebne jakieś zaplecze metalurgiczne do tego. Tak więc większość głośników niemieckich miała magnesy. Magnesy to właśnie z weba na przykład. I tylko kwestia kto co zamawiał, tak? Jaki kosz, jakie wykończenie, ale nieźle. Więc RFT u mnie osobiście tak z ciekawości może trafimy na coś ciekawszego, dlatego nie będę tutaj jakoś wielce polecał tego. A może nie. Tutaj lewe. Te kolumny osobiście mnie troszeczkę tak... Nie wiem co myśleć. Co ty myślisz, Darku? Na temat kolumn lewe? To znaczy te, które masz, to wiem jakie masz. To są rozpierdzielacze, tak? To jest głośnik, który... to jest... Po prostu wyglądają niepozornie, a zdecydowaną większość, no ja nie mogę się z tobą równać, ty masz tam, nie wiem, ze 130-150 par głośników, ja tam może raptem z 30-40. Natomiast 80-90% kompletów moich kolumn, te moje lewe, no rozkładają na łopatki, rozpieprzają je po prostu. No i tak wiesz, a dlaczego? Kliknięciem palców. Bo tam są francuskie Siary. Siary, dobrze mówię? Siary czy te drugie francuskie? Audaxy, przepraszam. Lewe zrobiło kolumnę tak. Na Audaxach. Ten głośnik wysokotonowy wygląda jak z radiobudzika przy tamtych kolumnach. Wszystko wygląda jak badziew. To jest kolumna z Bass Reflexem. Tak, one nie wyglądają drogo właśnie te wyglądają głośniki. bardzo tanio, a jak zagrają, to grają powiedzmy lepiej niż niektóre za 1000-1500 zł. I to jest chyba model LB5000. No tutaj tak wracając do materiału, żebyśmy nie odpłynęli za daleko. Tu bym miał dylemat. Naprawdę bym miał dylemat. Tutaj się już trochę boję, że może być mniej przyjemnie w odbiorze. Aczkolwiek... Że poszli w taniochę przy tych kolumnach, tak? I tak i nie, bo tutaj... No właśnie, tu by trzeba było je rozebrać, zobaczyć, więc tutaj nie wiem co powiedzieć, aczkolwiek do lewe tak mnie ciągnie po prostu, bo coś tam na ten temat wiem. RFT 24, trochę znorane życie, 200 zł, ładny, ale połysk ładny. Szmata do wyrzucenia. No, na wysoki połysk, jak na jakichś wideotonach, zgadza się. RFT 2401 by trzeba było zobaczyć, ale jak to jest RFT, to raczej nie. Wideotonów RFT raczej nie wkładało. Aczkolwiek, tylko to jest właśnie to. Pracy trochę jest, efekt może być taki średni, więc tutaj lecimy dalej. Jak już powiedziałem, będą ciekawe kolumny. M630, o proszę, maleństwo, te chyba dzisiaj przegarnę. No to już mówisz? Mówię, bo tutaj akurat Roman kiedyś przegarnę, mówię, co to jest według ciebie. I zobacz, bardzo podobne do lewe. I mówił, że to gra naprawdę pięknie, a tutaj cena jest na tyle fajna, że być może sobie z ciekawości właśnie, Darku, je kupię. Zresztą to są, widzisz, budy są te same. No, są dość płytkie. Tak, tylko one mają bardzo cienkie ścianki, bo to jest ten sam materiał co M1500 Grundika. I ogólnie to wygląda jak plastik, ale to jest bardzo skompresowany. Są bardzo skompresowane wióry. I tutaj no jest ciekawe. Cena jest ok, 50 W, 40 do 20 tysięcy, więc sorry,
Ja być może... Wiem, że to jest takie chamskie trochę wykupywać coś, ale jeśli to jest sprawne, to nie wiem, czy sobie nie zafunduję ich po prostu po tym nagraniu. Ciekawości. Bo to jakoś już mam jakąś tam. JVC, co to jest? Beston, czyli jak sobie Beston, po prostu bez JVC. Po prostu taka marka Beston. Czy ty widzisz to, przetarku? No widzę. A co widzisz? To mam nie widzieć. Światełko w tunelu? Nie, JVC Beston jest napisane. No to już wiem, do czego zdążasz. No Japan, dobra. No Japan, no jest Japan napisane, ale od frontu to, szczególnie jak się ściągnie maskownicę, to nie wygląda to na Japan tak do końca. Znaczy, no wygląda, nie wygląda, no niskotonowy raczej wygląda. Więc tutaj akurat to też są takie kolumny ciekawe. 369 zł. To by trzeba posłuchać. O. Zawsze te wysokotonowe mi się kojarzą z niemieckimi kolumnami i to mam takie podejrzenia po tych kopułkach. One są nasączane też takim czymś. No to co, to Grundigi, No, jak w mordę. 1500. Bez profesjonal. Głośniki te same. A który to profesjonal jest? No, z celownikiem tutaj na środku. Powinien być jeszcze. To są te same głośniki, tylko po prostu tam jest jeszcze celownik. To są zwykłe 1500, a tamte z racji tego, że wyglądają lepiej, są droższe. No, 60 zł. A teraz widzę, tak, no bo właśnie tego nie widziałem. Super Hi-Fi Box 1500. 60 na 90, więc 60. A tamte poprzednie, co mieliśmy parę minut wcześniej, 1600, miały 100 watów w sinusie, więc teoretycznie były mocniejsze. Więc tutaj ciekawie, a z maskownicami, powiem ci, one wyglądają jako do... No Jota 1500A Professional. Z maskownicami to jest nie do rozróżnienia, bo są dokładnie takie same z tymi rameczkami. Tak więc tutaj 870 zł. No one po tyle chodzą niestety. Jak ktoś kupuje za tyle, albo trochę mniej, albo trochę więcej, to nie sprzeda tego za pół ceny. Sorry, winę tu. Za pół ceny, no za pół ceny można zaryzykować kupić, albo z uszkodzonym głośnikiem się okaże, albo coś innego jest wypieprzone. I summa summarum wyjdzie was to tyle samo, jeśli nie więcej. Nie daj Boże, będziecie drewno odnawiać. Okej, coś interesującego. Quadrale, to są troszeczkę... Czy nie są aż tak świeżynki, ale Quadral to jest taka firma, którą ja osobiście bardzo szanuję, bo to są kolumny, które przeważnie nie wyglądają, a grają fenomenalnie, ale my robimy tup dalej. One nazywają się Quadral Blizzard. Blizzard nie robił Diablo? Robi. No właśnie. Zakosili nazwę. Pytanie kto komu. Pioniery HPM, tak. Czyli to są te śmieszne kolumny, gdzie masz najświeższy super wysokotonowy od 20 kHz zwyż. Tak? No były jeszcze setki HPM i były tam jeszcze tak, ale mniejsze tutaj HPM. Ja pamiętam przy okazji katalogu, bo tutaj było jakieś takie poronione w ogóle pasmo tego super wysokotonowego piezoelektrycznego. Zresztą gdzieś tam czytałem wypowiedź kogoś, nie wiem przy jakiej okazji, że w zasadzie te kolumny z tym wysokotonowym, właśnie tutaj tym wstęgowym po lewej darku grają tak samo z jak i bez, bo de facto ja mam doświadczenie z tym tutaj głośnikiem takim papierowym, wysokotonowym. No, I on sam sobie wystarcza. Nie trzeba średniego, nie trzeba wysokiego. Ten tutaj daje radę, więc dokładanie do tego czegokolwiek jest bez sensu, aczkolwiek jeśli chcesz więcej pieniędzy, musisz dać coś więcej, mimo że tego ludzie nie potrzebują. No właśnie o to chodzi. Grześku. To wziąłeś mi to z ust. 2300, proszę. No. I sofony za 650 zł. Nie wiem, czy stojaczki w cenie, czy nie. A i powiem ci, no chyba z nas pierwszy chyba odcinek taki o w ogóle kolumnach. Były płaskie kolumny. 20 na basie, jajo 75 na 130 mm. Średnio. No duże kolumny, dobrze ponad 50 cm, tak. Dobrze, tutaj pan podklei prawidłnie, albo ktoś przed nim. Ale widać, że drewno w bardzo ładnym stanie, przynajmniej lakier. No to jest i duży plus w takim wypadku. Pełnym rykiem. I sofon, jakby ktoś tutaj robił kupę, to jest analnik niskotonowy. Te kolumny zagrają. Niektórzy te kolumny wycenią na 2 razy tyle. Powiem ci, że w bardzo ładnym stanie jest ten środek, ten kosz w ogóle jest niepordzewiały. Znaczy, w bardzo ładnym stanie ciężko. Są 649 zł. Powiem ci, bardzo ładne, klasyczne isofony. Może te maskownice bym trochę wyczyścił. Ale poza tym
No tutaj łapka w górę. Absolutnie, moim zdaniem warte tych pieniążków na dobrym wzmacniaczu. One naprawdę fajnie, miło zagrają. Tu już jest 20 na basie, no to... Nie, jest ogień. Jest fajne zdjęcia, więc tutaj jest ok. Przeskakujemy parę kolumn. Przepraszam, jeśli coś przegapię, naprawdę. Marantz 4G3. Bądź te marance to już wiszą chyba drugi rok. I mnie strasznie męczą. No, ale to już widzisz, dlaczego one wiszą. No to można sobie je kupić, tak, ale trzeba tam, no... Zawieszenie. Ile tam trzeba było? 150-200 zł pewnie w nie włożyć, żeby przynajmniej same zawieszenie ogarnąć. No, tutaj troszeczkę nawet troszkę więcej, tak, pogięta, to jest wysokotonowy. No też można zrobić, no to wiesz co, moja teoria jest taka, że ta membrana w sumie jest o tyle droższa, to jest po prostu tutaj wysokotonowy w papierowym głośniku, jak jest taka mała ceweczka, to gra tylko ten środeczek, tak? Tam gdzie jest cewka, podobnie jak masz kopułkowy. Zobacz, kopułkowy to jest ta cewka, tylko już pozbawiona no, zgadza się. Tego papieru. Tutaj to jest taki mały chornik, powiedzmy, jeśli chodzi o głośniki, więc ważniejszy jest ten środek de facto. Papier nie ma tragedii, no głośnik raczej... Ale kwestie wizualne też liczą, no dlatego, że to tak wygląda, też ma taką cenę ten Marantz, bo gdyby one były całkiem sprawne, to by były 3 razy droższe. Nie wiem. Dobra, to jest na twoje. Wpadły pod Autosana, czy ja wiem? No, nie, trudno powiedzieć, no. Pod coś? Znaczy nie, no okej, zakładam, że tak nie wyszły z fabryki Marantce. Nie, no wszystko można zrobić, wszystko ale można ogarnąć, tak, jest to zrobione. Kwestia kosztów. Tak, ale tutaj jest łapka z góry ciekawości dla mnie, tylko trzeba się liczyć, że 2 razy tyle się wrzuci w te kolumny, a to jest bez sensu. DPM-y, czy to są jakieś... No dobra, lecimy dalej, przepraszam, znowu. Będę się bardzo przepraszał, bo tutaj mogą być fajne te DPM-y, aczkolwiek... CS 989. Dzisiaj na nie spoglądałem sobie przez chwilę. I powiem ci chyba za te moje, patrząc w jakim stanie są te, przepłaciłem, bo wrąbię w te moje, żeby wyglądały tak samo, kupę kasy więcej, a pewnie nie będą tak dobrze wyglądały jak te. Ale ty ten sam symbol kupiłeś, pionierków? Ten sam? 989, tak. Nie, bo ja nie ściągałem z tych twoich maskownic, tak? Także tylko oglądałem, co tam te Sonaby ostatnio jak byłem. No, teraz powiem ci tak, ten jest okej. Posłuchać, ale myślę, że z racji tego, że to jest prawie najwyższy model pioniera tej serii, czy tam 1000 była wyżej, cena 600 zł jak najbardziej, a stan jest, no, Darku, wyglądają cudownie. No bardzo ładnie. Tak, bardzo ładnie być może ktoś odnowił, być może są oryginalne, tutaj już dla chętnych opis. Natomiast 600 zł, ja kupiłem moje za 200 zł, wrąbię w to 400, może 500, może 600 zł, może 700. I może doprowadzę do tego. I może wyjdziesz na to samo. Nie, wyjdę drożej. Właśnie tutaj się boję, że wyjdę drożej. O stanie wizualnym, Grzesiek, mówię o stanie wizualnym. No. Że może wyjdziesz na to. Zobacz, 739 zł. Kolumny samochodowe? Tak, ja wiem, że to jest na rozpraszaczu wszystko, żartuję sobie. Na pakę do żuka. No szczerze mówiąc, ale ta maskownica to wygląda jak... Dobra, czyli to nie jest vintage, więc sobie odpuszczam, ale pomysł fajny. Za pomysł 5. Bardzo mi się podobają. Takie nieduże kolumnienki tutaj widzimy właśnie. Ale to są samochodówki chyba brąbane po prostu. Fajny pomysł. Rewelacja. Być może masz rację, że samochodówki faktycznie. Takie po prostu, żeby było. Ale to jak powiedziałem, ciekawe kolumny. Jest dużo ciekawych kolumn. Właśnie to nie chodzi o to, żeby tutaj wielce skakać i szukać najdroższych, bo nie zawsze tak jest. Tutaj niestety nie będziemy zaglądać, bo tutaj chyba wiem, że jak dobrze pamiętam oczywiście, że jeden głośnik jest tutaj szczelony. Aczkolwiek sprawdzić, fajne. Jamo zawsze są fajne, szczególnie te stare. Tutaj pomijamy niestety takie jak IQ z dużą kopułą. To też nie są takie nowe kolumny i na dole masz, nie wiem. To by trzeba się przyjąć. Znaczy to są też ciekawe kolumny. 2000. Tu masz chyba na dole taki mały tunel, widzisz? Widzę. No, więc to są takie labirynty też, więc one mają do pierdzielenie. Mogą zagrać. Tak, raczej muszą zagrać, bo to są wielkie, ciężkie kolumny. Tak a propos, jakby ktoś nie znał marki IQ, to jest też bardzo ciekawe. 120 W, 25, 120 W wytrzymują, a muzycznie, czyli w piku wytrzymują 180 W, po czym się palą.
to nie ma nic wspólnego z tym, jak głośno kolumna gra. Dziękuję. Schneidery 8030. To są też kolumny, których się strach dotykać i to nie ze względu jak grają, tylko jak wyglądają, prawda? Bo cholera wie, co tu siedzi. Aczkolwiek powiem ci tak, stan jest ok. Jak widać podłogówki, tutaj średniotonowy trochę oberwał. Z tym, że tak, tu znowuż może, no bardzo oberwał. No bardzo oberwał. Natomiast ja swego czasu czytałem, że w Schneiderach, już nie pamiętam w których modelach, czy nie w tych mniejszych LS-ach, były montowane głośniki Revoxa, więc to, a one mają takie dość niskie ceny, więc trzeba się było pogrzebać, poczytać, posprawdzać. Jeśli to prawda, to kolumny na głośnikach Revoxa można naprawdę bardzo tanio wyrwać. Wiesz tak? co, to ja ci tu przerwę. Revox raczej nie robił swoich kolumn. Tam był isofon, znaczy swoich głośników. No to równie dobrze to wypada. No okej, dobrze. Z tej samej fabryki mogą być brane. To bym bardziej Być może. 250 zł, tutaj ja sobie dodam serduszko do obserwowanych, bo czemu nie? Mnie jeszcze ciekawi. JBL TI 5000, no to jest trochę vintage niestety. Wielki vintage. I powiem ci, ta cena mnie nie zraża. To są mega ciekawe kolumny dla mnie. Widać, że pan tutaj zbiera troszeczkę sprzętu, złomu, jak to woli, teraz handluje tym. Ale co kto lubi? Z tym, że no widzisz, co tu się dzieje, tak? No mianowicie co się dzieje? Lewa, prawa strona mamy przede wszystkim. No tak, no to jest oczywista oczywistość. Kształt jest ciekawy, bass reflex, tu jakieś porty dodatkowe. Więc jest na co rzucić okiem i tutaj 3500 zł, one mogą zagrać jak kolumny za 3500 zł. A przede wszystkim co je ratuje, bo przedpalniki są pewnie te same co w innych kolumnach. Unikatowy wygląd. I tutaj widzę była fantazja. Aż kliknąłem, to był błąd techniczny z mojej strony. Fantazja. Gdzie jest fantazja? Tu jest fantazja. Pokaż to i powiększ, żebym ja zobaczył. Aha. No, to raczej nie było oryginalne, chociaż nie. To wygląda jak... Ktoś tu się bawił, po prostu ktoś się bawił. Coś mu nie pasowało. Okej, lecimy dalej. Sony nie będziemy sprawdzać, przepraszam. Te Sony zawsze są ze spalonym wysokotonowym, bo tu jest SIS, który przez inżyniera, który to cholerstwo projektował, został potraktowany jak kurde średniotonowy, więc kolumna ma cięcie chyba wysoko, pomiędzy średniotonowym a wysokotonowym około 2,5-3 kHz. Ten głośnik po prostu tego nie wytrzymuje w tych kolumnach. 2070 model. Tu jest 20 albo 25 na basie SIS-a, średniotonowy SIS, wysokotonowy, w tym wypadku akurat Tonsil, ale oryginalnie jest to SIS. A my patrzymy sobie dalej. Philips resztki aktywny. No i wiesz co, z racji tego, że cena jest zaporowa, stan też jest zaporowy, ja sobie to podaruję niestety, bo jest po prostu poczaskany na dole, bo to są kolumny aktywne. Tak. No, ja po prostu tego nie kupię i nie myślę. No są niekompletne, tak 1500 zł. No, zobacz, tutaj Schneiderki masz za złotych 170, LB 142. Też powiem szczerze, one już trochę tutaj leżą, natomiast to może fajnie zagrać, bo Schneider to też jest taka firma, którą wszyscy mają gdzieś, bo to Schneider. A Schneider też musiał gdzieś, on sobie nie sprowadzał wtedy z Chin, bo po cholerę, więc brali po prostu albo z fabryk lokalnych głośniki europejskich, podali do swoich obudów, tak? Więc tutaj cena 170 zł, za myślę minimum 20 na basie, no to jest takie coś, co też jest fajne, szczególnie, że w stosunku do wielkości głośnika ta obudowa jest na tyle głęboka, wysoka i szeroka, że to nie jest upchane. To nie jest przypadkiem zrobiona kolumna. 170 zł, myślę, warto by było sprawdzić. A głośników papierowych, drodzy widzowie, absolutnie się nie bójcie. Jak ktoś tam... No i właśnie tu jest jeszcze kwestia tego całego vintage'u, bo poruszyłaś teraz, mi się wydaje, dość istotną kwestię, dlaczego kupujemy takie stare, tam czasami ktoś tam pisze w komentarzach graty i tak dalej, ale właśnie o to chodzi, co powiedziałeś. To są stare rzeczy, tak, z lat 60., 70., 80. Wtedy na szczęście Chińczycy jeszcze jedne co robili to ołówki, trampki i piórniki.
Więc nie pchali się w elektronikę inaczej niż teraz, więc te rzeczy, które były wtedy kiedyś robione, one były dość dobre, jeśli nie wysokiej jakości w porównaniu też często do obecnych rzeczy, nie? Więc kupując coś takiego, mamy pewność, że jest to wykonane porządnie. Przynajmniej jeśli chodzi o przetworniki, nie są zajechane i nawet dobrze to zagra. To nie jest oczywiste w obecnych czasach, bo tak jak nieraz widzimy, po prostu fajne opakowanie, jest walona tania chińszczyzna po prostu, no i tyle. No, czyli jest Tania chińszczyzna, tania elektronika. Bo Chińczycy wiedzą, że ludzie kupują oczami i oni zrobią piękną rzecz, piękny smaterz lampowy, gdzie jedyne co się zgadza to waga, a cała reszta są duperosze, bo i tak tego nikt nie sprawdzi, czy parametry się zgadzają, no bo jak? Tak więc wcisną ci wszystko ładne, kolorowe, świecące, bo wiedzą, że my jesteśmy na tyle na ładne, świecące, że tak powiem upośledzeni, że będziemy tylko to kupować, nie patrząc na jakość. No i proszę, mamy. Dlatego w tym przypadku kupując stare rzeczy możemy mieć, no jeżeli są w pełni sprawne, albo jeżeli możemy sobie to podnieść, że to będzie dobre technicznie, nie? Na długie lata posłuży. No tak samo masz tutaj za 350 zł dość fajne koluminki marki Electroacoustic, czy jak to woli ELAC. Fajne, to nie są typowe vintage, to są lata 80, ale głęboki monitorek. No zrobiony super moim zdaniem. Jeśli tu wszystko się zgadza, o ten głośnik, a my cię znamy skądś, kurde. Kiedyś kupiłem takie kolumny marki, o dziwo, Toshiba, wyprodukowane w Anglii i te wysokie były takie same, natomiast, może powiem to tak, to były jedyne kolumny, które wysłałem, natomiast tutaj powiem ci, Darku, no, bym zaryzykował te Elaki też, no bo tak, te isofony sobie zostawiłem, żeby podziwiać, bo naprawdę ładne. A one wcale, te Toshiby, pamiętasz, Grześku, źle nie wyglądały na pierwszy rzut oka. Pięknie, one wyglądały pięknie, właśnie tak, oczami bardzo kupione. ciekawie nawet, tam. A byłem załamany, jak ich posłuchałem, nigdy więcej. Dlaczego nie wysokotonowy był, czy nie był? Tutaj Adiago, może tak, 830, to samo co wcześniejsze RFT, ten sam praktycznie zestaw głośników, tylko tu są no prawilnie, wysoki na niskotonowym umieszczony. 250 zł, też takie fajne, nie należy się bać tych głośników. Spojrzymy dalej. Bose Interaudio Model 3000 klasyk. To akurat, de facto powiem to tak, to warto kupić dla tych wysokotonowych, bo są 4. De facto taki wysokotonowy potrafi 100-150 zł kosztować. Więc tu masz 600 zł w samych wysokotonowych, plus jeszcze do tego niskotonowe jakieś Amerykańcy, więc tu cena jest za materiał. I to nie żartuję. One są absolutnie moim zdaniem warte 500. Szczególnie za to, bo te głośniki uwielbiam. One są w marańcach, one są we wszystkich prawie amerykańskich, takich klasycznych kolumnach. Mistrzostwo. Dla mnie mistrzostwo. A my lecimy dalej. Pioniery. To są takie nowsze, tańsze. Mieliśmy coś ciekawego, CCCP ruskie. To przyznam szczerze, teraz nie, ale z ciekawości bym posłuchał tego głośnika szerokopasmowego, bo widać, że jest zawieszenie zrobione de facto z membrany takiej prasowanej. Ja to spróbuję powiększyć. Tu jest efekt ciekawości, tak? Czy można by było coś z tego zbudować? Widzisz? Zawias jest często membrany. On jest bardzo szybki, ten głośnik, więc pewnie bardzo skuteczny. Natomiast tak rzadko się u nas zdarzają, a myślę, że teraz coraz rzadziej będą się zdarzać. Chyba że pewien kraj upadnie, to będą często nas zalewać. Ale póki co nie ma CCCP. CP pogania, tak? Poganiał, tak jest. Dobra. Inaczej czytane też jako SSSR. Tak. No, te głośniki z racji tego zawieszenia tutaj. To bym chętnie się tym zainteresował. To jest właśnie łapka duża dla mnie z ciekawości. Teraz tak, Schneidery LB104 to jest 102, 103, 104, te są akurat chyba dwudrożne. Aczkolwiek to warto by było sprawdzić, bo tutaj w tym wypadku rączki im sobie nie dało obciąć. 230 zł, trochę podniszczone, 35 W. Nie jest napisane, czy to są dwudrożne, czy trójdrożne. No bo tutaj na tym pierwszym zdjęciu ja tak sobie trochę pomacham, widać, że coś jest na dole, tylko nie wiadomo, czy to jest wysokotonowy, czy jednak odpust Bass Reflex do spróbowania. Miltony 110, te piękne, wiśniowe, no ładne.
To są, tak jak powiedziałem, to są jedne z lepszych kolumn polskich i kosztują mniej niż Altusy de facto. 110 to odpowiednik Altusów 140, bo w przypadku Altusów firma Tonsil podawała moc muzyczną, czyli szczytową, a tutaj w przypadku Miltonów i Altonów podawano moc znamionową. Altusy 140 miały 110 W, tak samo jak te Miltony mają 110 W. Dziękuję. JBL LX300 to jest model taki niższy od tamtych, co 500, które oglądaliśmy wcześniej, niewiele tańsze. Philips 66RH431 Unikat Rarytas, razem pisane Unikat Rarytas. Ale głośniczki nie z tej samej parafii, to znaczy kopułki nie z tej samej parafii niskotonowego. Ale to były obudowy, których się nie otwiera, więc myślę, że po prostu w Philipsie szalili to. A pewnie dlatego nikt tego nie kupi, bo kopułeczka się nie zgadza. Natomiast one są, przypominają w budowie takie kolumny Mirsia, które czasami są drogie. Mają głośnik wysokotonowy po prostu u góry, tak? To jest przód, a tu masz górę kolumny. I sobie regulujesz, czy ma bardziej do góry. Ty masz chyba Mirsie. Masz Mirsie? Mirsie? Nie, to są audiolaby. Tam są wszystkie do góry. Myślałem, że masz Mirsie takie odbudowane. Znaczy ja prywatnie powiem to tak. Ja Mirsia słuchałem właśnie podobne i dla mnie to grało jak głośniej w kiblu. Dosłownie. Przepraszam, ale mój odsłuch jedyny Mirsiu to był właśnie taki, że w porównaniu z innymi to grało to jak w kibelku zamknięte, więc takie dość spore echo to robiło. To pewnie w odpowiednim daje radę, ale no nic. Jamo Credo to trochę nowsze. Taki odcinek, mam nadzieję, odcinek będzie dłuższy, aczkolwiek chciałbym do końca dojechać, nie wiem jakim cudem, bo skończymy pewnie późno w nocy. Ale dobra, przeskakujemy temat. O proszę. Tu masz Marantze za 1400 zł, to są klasyki. To musi zagrać. Darku, to musi zagrać, to nie ma opcji, to jest wielka kolumna. Minimum 25 na basie i to minimum. Propos tych Boze tutaj, tu masz właśnie jeden taki głośnik. To są te same głośniki, tu masz po prostu czarny pierścień, tam miałeś pomarańczowy. Był dób niskotonowy, wydaje mi się, że oryginalny. Piękne drewno. Tutaj akurat... No bardzo ładny stan ich jest. Tak, bardzo ładny. Tutaj ktoś kupując te głośniki na pewno będzie mega zadowolony. Jeśli to jest oryginał, niech ktoś doczyta, tak? Bo to mówię, jak się czyta, to jeden odcinek to jedna strona by była. 800, 2500 cięcie, regulacja. Gdzie to jest wyprodukowane? USA. Kalifornia. Dziękuję, 1400 zł. Bardzo atrakcyjna cena za te kolumny. Pana, który to sprzedaje, nie będę czytał nazwy. Nie znam, ale kolumny bardzo ciekawe. Heko HB 6800. To są takie późniejsze Heko. 900 zł, więc to... No tu bym zaryzykował i bym musiał tego posłuchać, tak? Zanim bym dał pieniążki, a subiektywnie mówiąc, nie wiem jak ty, Darko, ale ja bym chyba nie wydał. Może ze stojakami, gdyby były. No, maje to są chyba. Maje. Tak, czarne maje. Może są. To jest cena troszeczkę... Powiedzmy same stojaki z 300, no to... No, bo tam by trzeba było trochę jeszcze włożyć te kolumniki chyba. No. Jeśli chodzi o wygląd. Tak, one piękne nie są. To też... Jakby ktoś ci farbą sprzedawał samochód, no to też byś nie dał pełnej wartości za ten samochód. Polany. Magnat Monitor A. To są najmniejsze magnaty. Jak widać, propos tych wcześniejszych, co mówiłem, kolumn, które nie były magnatami, czyli T+A, tu masz mniej więcej ten sam zestaw głośników, po prostu mniejszy głośnik basowy, jeszcze włożony. Były monitory A, B, C i CD jeszcze. To były A. O A były najmniejsze, właśnie później B, C były największe ze zwykłych, albo D. Jeszcze były D, może były jeszcze D, przepraszam. I później były CD, to były monitory na dwóch basach 20 stojące słupki. Znaczy słupki, nie monitory. Dobra, lecimy dalej. Te CD grają pięknie, a propos, są zamknięte. Technics SBF2, tutaj 400 zł. To jest ta seria właśnie, a propos tych pierwszych tamtych Technicsów, co oglądaliśmy. Moim zdaniem, gdyby nie te skazy, nie wiem czy to jest brud czy rysy, mimo gabarytu tej kolumny, ja bym osobiście tutaj zaryzykował, bo to są świetne grające głośniki. Tutaj nie wiem czy będzie to widać na tym zdjęciu.
Tutaj jest horn wysokotonowy, taki głośnik, który też był montowany w wielu innych kolumnach. Basik raczej skromny, ale to może zagrać. Wierzcie mi, to może zagrać. Jak te Technicsy. JBL obrodziło troszeczkę. Klasyczne JBL to też tutaj nie ma lipy. To typowo amerykańskie brzmienie, trochę podbarwione, ale naprawdę przynajmniej przyjemnie brzmiące. 500 zł, bardzo rozsądna cena za parę tychże kol. Tutaj co mam? Sumity HB501. No Sumity. Para czy jedna kolumna? Chyba jedna kolumna, Grzesiek. Aha, kolumna. Ta cena. Aha, Kolumna, stówka, nawet jest stówka. napisane, tak, kolumna jedna. O, tu masz Revoxa a propos. Atrium B Mark II. No ona waży chyba 30 czy 40 kg ta kolumna. I widzisz, są głośniki niby Revoxa, ale to jest moloch, tak? Jeszcze to jest coś odpowiednik Grundika Fine Artsa, tego średniego, którego modelu też niestety już w tym momencie nie znajdę pamięci, a szkoda czasu na szukanie. Ale jest też na takim labiryncie na dole, więc to ma pierdzielniki takie, że łeb urywa. Pioniery CS55 to jakiś taki model przejściowy. O dziwo, powiem to tak, mam podobny model, tylko moje mają właśnie ten amerykański wysokotonowy. Nie wiem skąd on tam się wziął. Nie wiem czy jest oryginalny, nie wiem czy to są CS585 czy jakieś podobne. Ale z tym wysokotonowym grają fenomenalnie, a nie wyglądają. Więc tutaj można by było, jakby ktoś szukał pionierów naprawdę w różnych kolorach maskownic, to może być mimo wszystko ciekawa propozycja dla niego w rozsądnych pieniążkach. Ok. 69 stron, jesteśmy na 4. Darku. No, nie widzę tego w różowych barwach. Ja też nie. No zobaczymy chyba tylko najświeższą. Dźwięki. Wow, paradigm. No to nie, to są jakieś nowsze. No Marantze, no to 8400, no to można popatrzeć tylko w zasadzie, prawda? No piękne. No ale widok całkiem ładny, także. Nie no, są przepiękne. To nie musi grać, to może tak po prostu. Moim zdaniem. I masz fajnie. Kopułkę wysoko. Można zrobić debet na karcie i dwie średniotonowe. Tak. Dwa średniotonowe, niskotonowe. No jest pięknie. Tutaj, no. Że są warte, no kwestia subiektywna, ale no. Nie no, są. Za ten stan są. Myślę, że one niewiele mniej kosztowały jak były nowe, ale z racji tego, że wyglądają jak nowe, no nie ma się do czego to pieprzyć. Tutaj łapka w górę z serduszkiem takim, że chciałoby się. Heko PCX, nie. Browny LV720, to też tak spojrzymy, bo to są aktywne kolumny. Za 2000 zł i to jest odpowiednik, powiedzmy, 710 L710, tak? Czyli dwie 16, tutaj by były 16, małe głośniczki, 2. Góra niepełne 20. No i to jest Brown, tak? Więc tutaj jest rypnięcie, jest cielnięcie, kolumna aktywna, więc wzmacniacz dostosowany do niej. Audiony, boxy 4801. No audiony to są ciekawe rzeczy, bo tutaj, no niestety chyba Darko rozmawialiśmy o tych audionach, że coś jest tutaj w nich, chyba nie działającego. Ładne głośniki, ale głośniki, które niekoniecznie muszą tyłek urywać. I tutaj, że jest o 21 Hz, troszeczkę popłynęli z tym. Albo naprawdę inny wzmacniacz potrzebny jest do tego. No to trochę Quadrala. Tutaj, pamiętasz te głośniki? Mówiliśmy, że to tak Akai. Pamiętam. Po tym wysokotonowym, pamiętam, tak. No i po tych. To. Rozmawialiśmy nawet. Tak, poruszaliśmy temat, że powiedziałem, to że Akai to nie zawsze Akai. może... Tak, rozmawialiśmy, że nie zawsze może to być dobrze. No, w przypadku Akai nie. Kolumn Akai nie. Saby. Płaskie kolumny. Mieliśmy jeden odcinek o kolumnach, to są płaskie saby. 350 zł. Taka cena dla płaskoziemców, powiedzmy, ale jest tutaj fajnie, tak? To nie jest pitu. Jakaś zwrotnica tutaj jest, nawet konkretniejsza. Nawet dość rozbudowana. Dokładnie, więc to nie jest pitu za 350 zł. Tylko wszyscy, o Boże, ta kolumna jest płaska, to nie będzie grało, bo jest płaskie. To jest nasze wyobrażenie, bo my nie jesteśmy inżynierami dźwięku, czy tam inżynierami od produkcji kolumn. My po prostu kojarzymy, że płaskie to jest do bani, tak?
Tak, no nie jest do bani, tylko po prostu jeśli chodzi o płaskie kolumny, to też mam tutaj jakieś takie może niewielkie, ale jednak doświadczenie mam, bo mam parę płaskich kolumn. Płaskie kolumny powinny stać przy ścianie. Przy ścianie, tak. Albo na 2-3 centymetry ewentualnie od ściany, tam do 5 centymetrów. One wtedy pociągną fajnie basem, bo jak stoją daleko od ściany, one już tak nie zagrają. Płaskie kolumny powinny stać pod samą ścianą. Tak? Jak to powiedzmy w zwykłych kolumnach nie jest to do końca i zawsze wymagane, tak przy płaskich rzeczywiście pod samą ścianą powinny stać. Pod samą. Tutaj mam L300 Browny, to są kolumny, może nie jakieś tam tyle kurowające, ale on był bardzo tanio w jednym momencie na Allegro. Żałuję, że się zagapiłem, że ich sam nie kupiłem. Teraz już są w cenie takiej rynkowej. Ogólnie trójroczna kolumna, widzisz, tutaj masz na wprost niskotonowego, wysokotonowy, więc to jest taki trójroczny. No właśnie, no nisko... No tego głośnika, ale... Zdaj sobie sprawę, że jak ja mówię, tak. jak ty mówisz, to my się słyszymy i nikt nikomu nie przeszkadza, więc nie musisz przestawać gadać. Nieważne. No tutaj cena 750 zł. No bardzo chętnie bym ich posłuchał. Ja pierniczę, to się nazywa kultura osobista, no nie będziemy się przekrzykiwać. Tę kulturę wyrzuć. Jedziemy. Dobra, tutaj co mam? Q4 ST 1200 zł. No tu już jest cena adekwatna. No tam mieliśmy Maranca, a tutaj Fischera i moje serduszko mimo wszystko... O, membranka pękła. Jakim kurde cudem? Nieważne. Musiała dostać strzała tutaj. Ta po lewej, a to cień chyba, bo myślałem, że też jest do kitu. No, ale Fischerki, zobaczymy, made in Japan. Powiem ci tak, te Fischery mocniej serduszko bije. A, to 30 na basie, no nie pogadasz. Więc jeszcze trochę więcej zabawy, żeby to naprawić. Aczkolwiek dołożyłbym do tego Maranca po prostu. Brałbym te Marance za 1400, no bym się nie oglądał. 99A, Pioniery. No właśnie, tych kolumn się boję, bo to są Japońcy. Ten głośnik to jest upchany tak bardzo na Hama, jak tylko można na Hama wepchnąć głośnik, byle żeby większy był, bo ludzie kupują oczami. Japońcy wiedzieli to, co teraz wiedzą Chińczycy. A kolumna dziwnym trafem nie jest pokazana od boku. Tutaj aż by się chciało obejrzeć tą kolumnę od boku, lub też jakieś wymiary tego, bo się może okazać... Znaczy może też nie być pokazana od boku, dlatego że te kolumny są dość bardzo ciężkie i podejrzewam, że panu czy pani nie chciało się jej wytargiwać albo... Darek, to się może pan lub pani trochę przesunąć, tak? Sprawdź proszę, jaki ma wymiar TCS99A. Ja tutaj nie będę machał przed ekranem, wystarczy, że macham tym, co mam. 3600 zł i powiedz mi, czy są płaskie, a ja sobie szukam już bez ciebie dalej. Korale 2000 zł, japońska marka Koral. No tutaj pełnym ryjkiem wyglądają jak Yamahy. Stąd ta cena, przynajmniej średniotonowy, wysokotonowy, to jest Yamaha. Powiem jakiś tytan albo inny metal. No i jest tutaj ładnie. Jest ładnie. Korale czasami się na naszym rynku zdarzają. Tutaj ze stendami, ja bym jeszcze jeszcze, no za 2000 to wypada stendy dodać. Jak to gra? Ciężko powiedzieć. 14 kg. Z opakowania. Pytanie, co zapakowane. Kirchsteiner. Boże, to jest najbardziej porąbana nazwa. Ale to jest kolumna czy kolumny? Kolumna, dobra. A wiesz, że te pioniery mają 38 na basie? Tak, wiem, bo to jest upchane. Oczywiście. 63 cm wysokości i 24 kg jedna, więc swoje waży. Ile szerokości, ile głębokości? To mnie interesuje. Wysokość 63, szerokość 42, głębokość prawie 30 cm, więc to są faktycznie duże skrzynki. No tak, ale dość płytkie. To jest i tak za duży głośnik do tej skrzynki upieprzony i no nie wiem. Nie. Ja słyszałem takie Kenwoody, powiedzmy podobnych wymiarów i tam było wycięte po prostu kawał pasma. To słownie wykastrowane były z pewnego zakresu i jeden instrument po prostu nie istniał. Tutaj Herberty, no to wiadomo. Chociaż powiem ci, one bardzo przypominają, są takie kanadyjskie kolumny, bardzo podobnie zrobione do tych. No tutaj 4600, tak? Bo to są jakieś takie ala te Radfordy czy coś takiego, Herberty, ogólnie to wszystko, co robiło do BBC jest drogie. 20 na basie, skuteczność niewielka, 100 W, 50 Hz, 13,5 kg. Legenda jest. 4600, Becalem. Ecofon 3. To akurat z Darkiem mieliśmy okazję oglądać.
Cena jest taka okej, bo nie wiem dlaczego te kolumny nie są doceniane jakoś tak bardzo. A to są całkiem przyjemne kolumny marki Heko. A Heko potrafi zagrać, więc tutaj łapka w górę. Jakby ktoś chciał, myślę, że jeśli to jest w pełni sprawne, to na pewno nie będzie żałował tego zakupu. Altusy olewamy, że altusy, dobra, żeby nie było. I pytanie, co z opisu wychodzi, że pan sprzedaje altusy 300 marki Diora, do tego dokłada Scherzo i Radmora, tak? Nie, po prostu sobie napisał, żeby znaleźć. Okay. Żeby to wyskakiwało w każdym wyszukiwaniu, no. No dokładnie, więc tak opisy nie do końca, tutaj terminatorki małe, bo małe z oryginalnymi chyba basowymi głośnikami, więc jakoś sobie nie będziemy. L-Tax, Zantax, inne taksy, czyli witamy w Danii. Chociaż nie, teraz to nie, Holandia. A dobra, to popłynąłem za daleko. No i następne Brunsy, czyli RFT, de facto małe monitorki. Bruns to też na przykład Unitra była pod marką Bruns. Jeśli chodzi o zestawy wieżowe, ZG40 tutaj 1200 zł. Seria pierwsza, to jest ciekawostka, bo to jest pierwsza seria, czyli masz regulację, masz z tyłu tutaj na zworkach podbicia wysokotonowego lub też trochę go przyćmienia, natomiast same te kosze tutaj, wejdziemy sobie, zajrzymy. Same te kosze tutaj są dość ciekawe od wysokotonowców, bo są troszeczkę inne niż innych kolumnach, są płytsze. Ogólnie fajny kawał historii, tutaj głośniczki wszystkie oryginalne, delikatnie tam sfatykowane, ale ogólnie w stanie fajnym. To są... No w stanie fajnym, szkoda tylko, że jeszcze nie wyszły do ewentualnego kupującego, a już stoją na kostce brukowej, no. No, a są eksportowe. 4-ohmowe eksportowe, bo są napisy po francusku. Bardzo fajne. To akurat jest taki klasyk polski, który mnie bardzo cieszy serduszko, mi bardzo cieszy serduszko, a jeszcze jak jest Radmor do tego, Grzesiek, te Barco tu już leżą też dobrych kilka miesięcy. Ja pamiętam 20-30 odcinków do tyłu, żeśmy robili tutaj, znaczy, żeśmy rozmawiali na temat tych kolumn. Płaskich, tak, że płaskich. Przy płaskich kolumnach. O, no to był luty. 4 średnio wysokotonowe i będą leżeć. Barco, taka firma, która robiła sprzęty raczej studyjne, kamery, bym powiedział, coś takiego. Tutaj ITT. To tak nie będę pokazywał za bardzo. CIS-17. Zakładam, że 17. Aha, to jest 17 TVWA i Audax wysokotonowy 269 zł. Jeśli ktoś nie robi dyskoteki, przepraszam, a szuka dobrego dźwięku, dobrego źródła dźwięku, to proszę, tutaj ma Audaxik Plus. Ty tam minąłeś, Rzeszek, fajne kolumny Technicsa z membraną bierną. Nie wiem, czy to zrobiłeś celowo, czy nie. Tak. No tak Technics tak mi umyka. No dobra, przyznaję, są fajne, bo membrana jest cała, bo tu jest pianka, nie? Tak, tu jest pianka i tam jest za pianką jest głośnik po prostu. Chyba w tych modelach, nie wiem czy w tym jeden czy dwa. No właśnie, który tam jeden powinien być przed membramą i tutaj z przodu, znaczy kolumna de facto powinna być trzydrożna. No albo jest. To był wyższy model. Te A1060 to sprawdź sobie. SBC A1060, ale zgadzam się z tobą. W środku jest pewnie głośnik niskotonowy. Tak. No i to są głośniki, które mnie osobiście tak naprawdę mogą zainteresować kiedyś, bo są małe i dość fajne. Heko Legato. O, śliczne. To jest właśnie to, co lubię, czyli takie malutkie piku. Raczej... O, jakieś podpisy jeszcze. Legato, co tu mamy? To są jakieś takie do, powiedzmy, minimum zestawu 2.1 albo cuchowe, albo coś takiego. Maleństwa, ale 50W. Więc tu jest tak... Ja wiem, że to rzadko kiedy gra, ale tu może zaskoczyć. Wiadomo, że to w pewnym momencie zacznie klepać tą membraną, bo to nie ma siły. O, 6200 po regeneracji głośników. Membrany pan też wymienią niestety. Bo tutaj powinno być przy tym średniotonowym, wielkim powinno być... Znaczy tu chyba raczej jest oryginalna. A tutaj mamy chińszczyznę włożoną niestety w basy. Membran być może nie szło urazować, więc nie będę narzekał. Po prostu pan zrobił to, co mógł, tak? ZG30 C201 tutaj, no, cena rynkowa niestety. Tu są właśnie te głośniki, co na początku pokazywaliśmy, tylko oryginalne zapewne.
ten pierścień tutaj od ZG40 w sumie by pasował, więc takim rzeczą ciekawą są te pierścienie plastikowe wokół tych głośników niskotonowych i membran biernych, bo one są dość niespotykane. Aczkolwiek, no, brzmienie ciekawe, bo kwestia pomieszczenia, kwestia wzmacniacza. Tutaj Roman nie dostał ode mnie do muzeum, trochę żałuję, bo sam je regenerowałem. I głośniczki. U mnie to po prostu nie grało. A u innych osób dużo gra. Vigo. Uciąłem myśl. U wielu osób to fajnie No Vigo zrobione na JBL, tak? No, ale ładnie zrobione, bardzo ładnie. 3600. Ładnie. To ja nie będę mówił, że nie są warte tych pieniędzy. O, z tyłu widzę. Ja widzę. To nie jest Tanoi. Dobra, nieważne. Ale Vigo to też jest taka firma niemiecka z tradycjami. Widać, że kolumny nie są małe, skoro to mamy winyl, więc mamy ile? Z 80 cm wysokości. Duży kawał klocka i one mogą grać. Ładnie zrobione. Absolutnie 3600. Kupcie sobie złom. Jak nie umiecie, zapłaćcie komuś troszeczkę pieniążków i wyjdzie was to samo. Albo drożej. Grundyki 2500 Professional. Boxy. Trochę podrożały. Ogromne kolumny. Bardzo ciężkie kolumny. 2 basy 20. No i w zasadzie takie... Miałem i sprzedałem. Co mam powiedzieć? Kiedyś mniej tego sprzętu zbierałem. Natomiast no, kolumny na pewno grają fajnie, tak? No cena też jest fajna, bo są droższe od 1500, a Professional, bo to są 2500 Professional. No. 180 W, więc ten głośnik tylko 22 W nam dokłada de facto mocy wyjściowej, ale troszeczkę większa buda robi robotę. No tutaj tu dalej. Bank of Lucene Beovoxy, Pension Mass Community 1120 zł. Okej, tu też jest fajnie. Tu jest naprawdę fajnie. W tych Bank of Lucenach. 1200 zł, no to jest fajna kolumna, dobrze zaprojektowana, plus Bank of Lucene. Parę złotych za Bank of Lucene trzeba było dołożyć. Ojej. Ojej, no są ładne. I tu może być naprawdę fajnie, trójdrożne. No a Bank of Lucene, no swoje kasował, w tamtych czasach swoje kasował. Teraz sprzęt jakby tak kasował za nic, to by szybko się firma pokończyła. Tutaj mamy następne Vigo 70W, o dziwo, więc tutaj taki... I co my tu mamy? Co my tu siedzimy? No, tak wysokotonowy bym powiedział, niekoniecznie isofon, raczej dev jakiś, albo Heko. Na głośnikach Heko mamy tutaj akurat kolbinkę. Vigo. Jak lubi ktoś klasykę, no to w tym wypadku oczami raczej byśmy kombinowali. JBL za złotych 3500 L110 głośniki kolumny. Taki opis. Pewnie z racji nietypowej budowy taka cena, ale no JBL to JBL. Ostatnia literka w tej nazwie, czyli L, to jest od leasing. Jakby ktoś znał firmę Altec Leasing, to tak bardzo blisko te leasingi siebie kroczyły. Altony 80, odpowiednik Altusów 110. Darek już poszedł spać, bo co się będzie wpieprzał niekulturalnie, nie? No, trzeba być kulturalnym. Kulturalnym, dobrze. Lecimy dalej. Toshiba SS38 omowe. 100 dB pod lampę. Czekaj, nie wiem, dobra, teraz przerwa, będzie dowcip. Dawaj. Przypomniałeś mi coś. No niestety. To było tak, czekaj, jak to było? Ruski rozmawia z kimś, no i tam Ruski był oburzony, no bo tam ktoś mu zarzucił chamstwo, no i Ruski mówi do tego swojego kontrrozmówcy: my kulturny je narod i job twoją mać. No i a propos tego... I się wszystko zgadza. Powiem ci tak, te Toshiby, no ja aż przybliżyłem, bo bardzo ciekawe. Japończycy jednak wtedy cisnęli na to, żeby nadgonić brak mocy skuteczności. Jeśli to ma 100 dB z 1 W. Ojej, tu jest widać rozbudowane. 8 ohmów, 40 W max, więc pewnie 30 W w sinusie. Soft, clear, woofer, midrange, no. Jest co podpinać. DH jest, Made in Japan jest, Toshiba jest, cena też 1600 jest. I nadal brałbym te Marantze.
Za 1500 w tym przedziale cenowym. Na razie Marance sprzed paru minut wygrywają. Tutaj Bowers and Viking. Viking, dobrze mówię? BMW. Jakkolwiek to zabrzmiało po polsku. Tutaj zawieszenia chyba są trochę pofatygowane, więc sobie odpuścimy, ale pewnie grają. Wilkins. No to Viking. To Wilkins, no co to jest? Jeden pies. Electro Voice. No dobra, to może z ciekawości kiedyś, bo ten głośnik na górze, w sumie te dwa głośniki, bo to są chyba dwa głośniki. Interface Delta. No piękne. No, tu są chyba dwa głośniki jakoś, to jest jakieś popieprzone ogólnie. Natomiast no, piękny mebel. Ojej. Tak. I to jak mówisz. Też mnie coś takiego, no to musisz zawodzić. Bo tego nie kupisz w spożywczaku. No niestety. 11 000. Boli, bo po prostu nie stać. I tyle powiem w temacie. Philipsy 22AH 487. Oj, tu może być ciekawy. 3500 zł za wielkiego Philipsa z membraną bierną zapewne, bo te kopułki one bez powodu nie różnią się wielkością. No, pan ładnie to przerobił, ładnie to kleił. No już cena jest inna, tak? Ale no nie ma opisu. Znaczy jest opis, ale nie wchodzimy po prostu. Kapy 9.2. No tutaj są 10 000, no pikuś. Co tu mamy? Nordbridge E30, dobra, to olewka. Beovex S22 Astro. Dobrze. No to jest małe pitu, no to cena nie jest mała. Jakieś te małe Pankolusy dwudrożne nie do końca, przynajmniej te nowsze konstrukcje do mnie przemawiają. Czegoś tam brakuje po prostu. Sansui SPZ dla chętnych jak nowe 5800 zł. O, dla jakie grubaski. 38 na basie, pewnie rąbane, a kolumna ma z 20 cm górę. No to bardzo, no to widzisz, bardzo podobne do tych pionierków, tak? No pionierki mają 29 głębokości. Zobacz jak to żałośnie wygląda, tak? Widzę, no. Nie wiem, nie słuchałem. Znaczy, pionierki też miały 38 na basie, trudno powiedzieć, znaczy, też za głębokie nie były. Tutaj się rozchodzi o to, że oni po prostu pewnie to robili na eksport i musiały się zmieścić, nie wiem, po prostu nie wiem. No fizyki nie oszukasz. Można spróbować Buzz Reflexem, ale nawet Buzz Reflex tutaj nie wyszedł, bo jest za mały. Wydaje mi się. Jam Exclusive. No i bardzo ładne Jamu. To są też starsze takie głośniczki. 2200. O cholera, drogo. Exclusive 40. No, Horning. Średniotonowy na rozpraszaczu. Ładne, niskotonowe. No, ładne głośniki, tylko cena trochę tu nie pasuje jak na Jamu, ale być może jest coś, o czym nie wiem. Być może to jest jakaś nowsza seria. Cholera wie. Zostawiamy tam sam sobie. Macintoshe 10 000, proszę. Kolumny też potrafią kosztować. I Macintosh pewnie będzie wyprogramowany albo przez... Oni zawsze musieli coś przeskrobać, no. No ale zobacz jak to jest, zobacz jak z pomysłem zrobione, no to widzisz na zawiasach. No to jest Macintosh. Że ma... Co to jest? Equalizer environment. Przestrzeni powiedzmy, no, środowiska. To można sobie tutaj... O, no 10 000, ale no to są kolumny takie dożywotnie, tak? Wiesz, my jesteśmy jakoś troszeczkę zbieraczami tego sprzętu i nas ciekawość prowadzi. Natomiast są kolumny takie jak te, jeśli ktoś ich posłucha, być może będzie słuchał ich do końca życia, więc raz by na 10 000. Idąc do sklepu teraz, kupując jakiejś średniej klasy kolumny, też wydasz 10 000 i być może te zagrają lepiej, kto wie. No, z tamtym jest jedyne to, że naprawisz je, tak? Bo z takimi to jak coś pierdzielnie, to jesteś, no masz, znaczy wszystko idzie naprawić, ale no masz trochę latania. Wszystko idzie naprawić, wszystko jest kwestią tylko kosztów, jakie jesteśmy gotowi ponieść, bądź nie, czas, żeby coś przewrócić do działalności. Tak, czas, no w ogóle zbieractwo takich starych rzeczy, no gęsto one są też zepsute, jak tam ktoś kiedyś pisał, no to już mówię tam po raz wtóry w komentarzach, że to graty, złomy i tak dalej. Poniekąd to racja, natomiast jeżeli jesteś osobą cierpliwą, zależy ci na jakim sprzęcie, nie musi to być wcale drogi sprzęt. Ważne, żeby tobie się na przykład wizualnie podobał, możesz sobie nawet wmówić,
mówić, że to świetnie gra, bo tak często się dzieje, ludzie mają jakieś takie, no, tak jak wiesz, tak jak mówiłeś, miałeś wielkie Kenwoody, to wcale nie grało. Ja pamiętam, że miałeś też kiedyś takie Kenwoody chyba z armii amerykańskiej, Grześku, prawda? Tak, ale tego już... Miałeś... Słuchaliśmy tego u ciebie i to by zrobiło furorę na jakimś filmie, na jakimś tutaj podcaście na YouTube, jakby ktoś pokazał to, no to szczęki upadają na ziemię, ale kiedy to żeśmy włączyli u ciebie, no to w ogóle nijak nie grało, bo to był sprzęt fajnie wyglądający, tak, zawodowo wyglądający, fajnie. Tutaj takich kolumn nie widziałem, w ogóle nigdy takich kolumn jak te Kenwoody, co miałeś, nie widziałem na Allegro, no ty chyba je zobaczyłeś szybciej przede mną, może raz. Ale dobra, idź dalej. Ale grało to nijak. O to chodzi, że grało to nijak, więc... Nie było przeznaczone do pomieszczenia, w którym to po prostu było postawione. To musiał dostać prąd. Ten prąd na dźwięk już wyższy troszeczkę dodać. Te kolumny mnie bardzo zaciekawi, bo cena nie jest bolesna, bo to są akurat chyba dość fajne takie protoplaści altusów, by powiedziano o budowach zamkniętych. Tutaj by trzeba było troszeczkę pomyśleć z tymi głośniczkami, bo widać, że one są z różnej parafii, tak, czyli dolne są zregenerowane, średnio to nawet nie wiem, co im się stało. Ale to jest taka cena, powiedzmy, dla kolekcjonera, żeby coś z tym popracować i mieć naprawdę raczej rzadkiej kolumny marki Tonsil. Pitu dalej. Kefy, model 103. Kefy, no nie są takie świeżynki. No, kefy czekają na regenerację. Nic nie powiem. Poza tym widzę w cenach na Allegro, że kefy ostatnio bardzo podrożały, poszły w górę na Allegro kefy. Jakiekolwiek. Boksy z 650. To jest coś, powiedzmy, na 20 basie też. Taka uboższa wersja tych profesjonali. Licytacja, widać, ludzie się o to biją. To jako półeczka wysokotonowa jest dość upierdliwa. To znaczy ogólnie te głośniki są upierdliwe w naprawie, bo cewki są, jak widać, z zewnątrz. A kopułka nie jest 24-25 mm, tylko 18, więc to jest takie upierdliwe. Wisatony, no Wisaton to Wisaton. To był głównie producent głośników. To, że wyszły kolumny na tych głośnikach, to być może jest samoklep, może nie jest samoklep, bo jednak Wisatony rzadko się zdarzają, które nie są samoklepami. Natomiast Wisaton to może zagrać, to może zatrząść podłogą. Jak ktoś lubi trząść podłogą, to myślę, że może spróbować pojechać, posłuchać, no niestety, albo zaryzykować i kupić. Hekosaty. Hekosat chyba je mam. To wymaga elektrowni. Te saty. Niestety one są zrobione już w latach 90., czy nawet 80. i one wymagają dużej ilości prądu. Klipsie. Wysokotonowy tam jest? Chyba jest, to nie jest Bass Reflex. Okej, klips się broni, klips jest nowszy i ładny. Dobra. MB kwarty to też są takie kolumny, no te ewidentnie do wyczyszczenia, ale też mogą fajnie zagrać. Taka mniej znana firma w Polsce. Za 250 zł mamy blank punkty, stare blank punkty. I chyba najważniejszą cechą tych kolumn nawet nie jest ich moc, bo 15 W od 50 Hz, bardzo optymistycznie. Natomiast po odpowiednim odnowieniu, tak, odświeżeniu tych kolumn, no to powiem ci, te maskownice, to jest piękny sprzęt vintage. Nawet ma blank punkt hi-fi napisane, no patrzcie. I to, o dziwo, może fajnie zagadać. Głęboka kolumna, wiadomo, do pewnej mocy, do pewnego pomieszczenia, ale poza tym nie widzę tutaj jakiejś tam wstydu, ani tragedii przy niej. Do takiego pomieszczenia dość nowoczesnego w swoim tak, wystroju. 250 zł, jeśli są ok, spoko. Laby zawsze na propsie. Blaupunkty. Zresztą chyba mam 2 komplety blaupunktów. Dobra. JBL Radiance Series. No to tu jest 2800, bardzo ładnie zrobione. No i JBL, więc tutaj nie ma co gadać nawet. Jak ktoś chce dobry dźwięk, troszeczkę bardziej podbarwiony, myślę, bo to jest cecha amerykańska, no to trafi w 10. ALR, kolumny głośnikowe. Jordan Entry 2M. ALR, co to jest za firma, cholerka? Muszę zobaczyć tutaj. Dobrze.
Pewnie jakiś skrót. Rema, boxy, Adiante, no to już mamy kolejne wcielenie tych samych głośników w wykonaniu Remy. Tutaj tak trochę po skosie zamontowane. Tak miało być. Mnie zawsze bawiło przy tych kolumnach to, że myślałem, że to jest wesoła konstrukcja użytkownika, ale jednak w DD-że nic się nie marnowało. Od słoiczka masz gumkę. Proste, działa. Dziękuję. Widzisz to uszczelnienie? Widzę. No, to bardzo dobrze. To już nie widzisz. Okej, teraz co? Brown Ateliery RM6. Melodyjne kolumny stereo. No tak, Ateliery to jest ta seria późniejsza troszeczkę Browna. ADS-y, przepraszam, to jest jeszcze ciekawiej. No to może zagrać. One mają swoją cenę. Są takie lata 90. raczej. Ja mam chyba ADS takie wykonane z metalu, więc mniejsze konstrukcje. Grają wyśmienicie, więc zakładam, że też również te grają wyśmienicie. Dalej mnie bardzo zainteresowały te kolumienki, szczerze mówiąc. Bo to są rzadkie kolumny. Stan piliczny, ukośnik Shopa, ukośnik Garaż do zrobienia. Aczkolwiek to są eksportowe tonsile. One mają bass reflex, na przykład tutaj włożony, rureczkę na kopułeczce i to są HX 70. To są no rzadkie kolumny, jak już powiedziałem, tak? Myślę, że akurat w nie chętnie bym jakąś pracę włożył. Nasze kolumny? Nie znam tych kolumn, nie. To są eksportowe Altusy właśnie, HX z kopułeczką. Trochę zwrotnica, ale bardzo rzadkie na rynku wtórnym, więc tutaj jest ciekawie. Uniwersum. Tutaj uniwersum pewnie się dowiemy tyle tylko, że jest to uniwersum. Niestety tak bywa. Z racji tego, że uniwersum często gęsto miało ten problem, że jakby to powiedzieć, no nie pokazywało co kryje w środku. Podobnie te Grundiki, boxy 4600 model. No to są już takie późne Grundiki, tak? Audioramy 8000, 7000 myślałem, że jest najwyższy, tutaj mamy model 8000. To są co, podwieszane kule chyba, tak? Podwieszane są czy stojące na stojaku? Albo. No właśnie nie widać stojaka, więc pewnie no tak, nie ma stojaka. tak jest zrobione zdjęć, chyba podwieszane. Tak, to one będą chyba podwieszane, mi się wydaje. Mogę się mylić. Tutaj głośników jest. Przepraszam, albo mogą być wykręcone ze stojaka. Dokładnie, więc jedno z dwóch, natomiast bardzo ciekawe audioramy mam, ale takie zwykłe i to robi robotę niesamowitą. Tutaj Electro Voice, no to jest taka firma chyba amerykańska, jak dobrze pamiętam, ale no cenią się. Ciężko kupić tanio Electro Voice. Coś musi być w tych kolumnach, a w tych kolumnach jest na pewno prąd, bo aktywny. Więc tak. Jeszcze ciekawiej. Dobra. Ponary 96 zł. Licytacja i tu będzie cena, bo tutaj Wi-Fi widzę, no to cena będzie w górę szła, chociaż stan jest w dół. Co takiego dalej? Tutaj na szczęście trochę nowsze konstrukcje, które nas interesują. ZG40C9, więc to będą podobne do tych kolumn poprzednich. Tak. Tutaj są jeszcze pod brandem Thomsona kolumienki 1300 zł dla posiadacza Altus Radmorów. No, pozycja obowiązkowa, bo kolumny były dedykowane. Dietonsil nie. Dalej Schneidery 2.4 102.4, przepraszam, tych Schneiderów jest w cholerę. Ja chyba podobne gdzieś tam mam po to, żeby je otworzyć, bo mega jestem ciekaw, jaki głośnik jest w środku, a kolumny są zalepione na amen, więc otworzyć tego... no właśnie, dyskutowaliśmy kiedyś chyba nawet na ten temat, tak. Okej. Vega Box 600, to jest Vega. Aha, Dry Vega, dobra, 3 drożne, po prostu. Jenseny, tutaj od Wojtasa, zapewne. Nie, Kuszal, o Boże, dobra, nieważne. Jensen LS5, Jenseny
amerykańskie kolumny przede wszystkim, bo Jansen i Jensen, to jest Jensen amerykański, to jest jedna z tych takich klasycznych firm Made in USA obok Alter Leasing, jeśli chodzi o kolumny 5000, no trochę boli serduszko. No, ale to by trzeba po prostu pojechać, posłuchać. Nikt tego do domu nie wypożyczy, żebyś posłuchał. Zwłoki mamy Sisów. Ciekawe. Wygląda jak zestaw do Sony jakiś, ale no cały zestaw Sisów. Po prostu bardzo fajne głośniczki. Więc z tego by można było naprawdę kolumny zbudować super. Za 600 zł masz cały zestaw bazowy. Audioramy 4000 już z nóżkami, a nóżki podbijają cenę, jak widać. Tak, ja powiem, że jestem w trakcie remontu tych Audioram 4000. Niestety wszystkie, bo tu w każdej kuli macie po 2 niskotonowe i 2 wysokotonowe. I te wysokotonowe są popalone. Zresztą tam jest dość taka złożona zwrotnica. Zwrotnica jest na transformatorze, jeśli dobrze pamiętam, bo jedną mam właśnie rozłożoną. Także no jest trochę roboty przy tych kolumnach. No dokładnie. Jak akurat mam na tych nóżkach, co tutaj widać. No to nóżki są warte, bo wiem, że ja mam tyle, żeby sobie później kupić 8000 i na tych nóżkach osadzić. Kto wie, może ja nie wzbraniam się, najpierw muszę zrobić 4000. Jak zrobię 4000, to może i nabędę 8000. No tu mamy 25G suby, które mieliśmy wcześniej, tylko to jest chyba wersja głęboka tych głośników. Tak, to są głębokie. Są ciut droższe od tych płaskich, ale jak ktoś nie lubi płaski, tutaj proszę. Stare suby na 2 basach, to nie są jakieś ogromne kolumny. Aczkolwiek jest ciekawie. No tutaj jakieś Philipsy nowsze, tutaj jakieś Philipsy następne, MCD. Chociaż te Philipsy nowsze, niektóre naprawdę fajnie gadają. To jest dziwne. A te nawet kosztują 700 zł. Kto dla nich to robi? Ciekawe. O! Dobra. Zobacz, jak sobie wymyślili skubańcy. Fajniutkie głośniki. Wiem, że to nie jest vintage, ale aż spojrzałem. Fajnie zrobione. Znaczy zaprojektowane. Tak, designersko bardzo ładnie rozegrane, tak. Ale 800 bym za to nie dał. No, nie samym designem człowiek żyje, aczkolwiek widzisz, sam się łapie na tym, że kupuje oczami. Canton Ergo. No niby Canton, niby ładnie, no. Tutaj niestety każdy musi sobie sam odpowiedzieć, ja nie mam zdania na temat kolumn. Spendor. Materiał sam, tak? Materiał, tak. Tak, sam materiał, sama tkanina. Gumowany, tak. Dokładnie. W takim stanie trochę poślinionym. 60 zł. No, z demontażu. Dokładnie. Jamo Power 120, ja mam chyba 230 gdzieś tam do remontu. Nie mam pojęcia, czy działają. Więc tutaj nie wiem, czy to dobrze gra, nie wiem, czy jest warte tej ceny, bo może jest, na pewno fajnie wygląda. No. Lecimy dalej. Moduł kontrolny, okej, to jest to. O. L61, takie klasyki od Telefunkena bym powiedział. Małe, bo małe, dwudrożne, bo dwudrożne, ale no 500 zł. Natomiast te stare Telefunkeny, no potrafią naprawdę zaskoczyć. Ja pamiętam kiedyś taki mały model, który w Japonii jest bardzo poszukiwany, bo jest mały. O dziwo, tam szukają małych rzeczy. No, powiem tak, na odsłuchu zaskoczył mnie jednego, który tych kolumn słuchał razem ze mną, bo nie spodziewał się, że tak mała kolumna dwudrożna może tak fajny dźwięk z siebie wydobyć. Tutaj znowu mam elaki podobne do tych, znaczy ten sam model w sumie, tylko w innej kolorystyce. Carnage. Tu mam dylemat, bo nie wiem, czy to, co ja słyszałem, było spieprzone, czy nie spieprzone, natomiast sam fakt, że jest to 4-drożna kolumna, średniotonowy Nokii 1, przynajmniej ten papierowy Nokia, wysokotonowy, tak, średniotonowy ITT i tutaj na dole ITT sprawia, że ITT albo zresztą może będzie zdjęcie ze środka, no po prostu mega mi ciekawią te kolumny, bo to jest coś takiego, no na pewno rzadko spotykana jest 4-drożna, bo zrobi to 3-drożną, jest ścieżka, tutaj proszę. Mamy 4 drogi, obudowy prawilne, bardzo ładnie zrobione kolumny, maskownice piękne, no nie ma się do czego dopieprzyć, tutaj chyba pan recapping zrobił, a nie, oryginał chyba, to wszystko. Nie, to chyba są oryginały. Tak, zaglutowane, ale zwrotnica potężna. Ja słyszałem chyba model wyższy i to też mnie nie zachwyciło dźwiękiem, aczkolwiek no mówię, może zły wzmacniacz akurat miał gorszy dzień. To zawsze wina wzmacniacza.
Pokale drogo i pewnie dobrze grające. Tutaj mamy wesołą twórczość. 80 zł, myślę, że adekwatnie. Yamaha Piano Craft z kart, czyli takie zubożone tonsile, bym powiedział, bo to są, powiedzmy, takie kolumny robione, czy tam klepane w sumie bardziej na kolanku. To jest zdjęcia bardzo takie ciekawe. Bo nawet nie wiem, na co się patrzę. To są z karty setki, bo chyba jeszcze wyższy model na 2 basach. No zdjęcia są takie, że... Ale 90 zł. Proszę. Do renowacji. No to jest ciekawostka dla miłośników polskich kolumn, o dziwo. To jeszcze jednak zobaczymy sobie. Przepraszam. Widzisz? Wysokotonowy, no... Mógł być oryginalny. Tutaj akurat mógł być oryginalny. O dziwo, ten wysokotonowy nadal jest do kupienia, kosztuje parę złotych, natomiast ja ten wysokotonowy mam taki kolumnach Atlantic. Wiem, że to jest piezoelektryczne, ale o dziwo, jak jest dobra zwrotnica, to zagra. Natomiast tak jak powiedziałem, to jest ciekawostka dla miłośników polskich kolumn, bo tutaj widzisz, takie jak Waltona są nawet te maskownice wokół głośników średniotonowych. Jest to wesoła twórczość, ale no 90 zł. Kurczę, z drugiej strony mieć kolumny, które mimo wszystko rzadko się spotykają w polskiej strefie, no to wykonane przez Polaków, no to jest jednak coś. Onkyo SC360. Co do Onkyo, to chyba są... No, dobra, nie będę mówić, co to jest. Wygląda jak kwadral. Jak dla mnie to jest kwadral, bo pewnie wykonany w Niemczech. Jest tabliczka, więc wypadałoby zajrzeć. Cena jest 155 zł. Nikt się na to nie rzucił. Wyprodukowano nie wiadomo gdzie. No, tak trochę bym powiedział, że zajeżdża mi to mimo wszystko kwadralem jakimś. Szczególnie średnio wysokotonowy. To jest po prostu kwadral. Tutaj też zauważ, że to jest wysyłka z Litwy, więc też... Z Litwy? Tak, z Litwy, tak. Nie, 165 z dostawą. 40 zł z Litwy wysyłka, proszę. No to tanio. No. Mają tam tanią pocztę. Wideotony. To też widzisz, wideotony. węgierskie, tak? Tutaj ktoś kiedyś mówił, że oni robili głośniki dla Maranca, więc tutaj są różne teorie spiskowe. Co do wideotonów. Jakieś tam kiedyś złożę. Natomiast sam jestem mega ciekaw, bo to mimo wszystko jest nasza tutaj demoludowa wersja sprzętu high-end, jeśli chodzi o głośniki, i wideotony mogą zagrać, natomiast tutaj ta guma to podejrzewam jest sztywnica bolesna, bo w moim egzemplarzu po prostu ona zrobiła się na kamień, jeśli chodzi o niskotonowy. Boję się, że wysokotonowy też. Natomiast wśród miłośników dobrego dźwięku, powiedzmy to tak, mają swoją wartość produkty tej marki. Więc tutaj dalej nie będziemy sprawdzać. Myślę, że każdy sobie, jak go nasze słowa do czego zachęcą, znajdzie sam. Alcraft AC 410, no 1500 zł. Alcrafty, tak samo jak Machy, Turbo, czy tam inne wynalazki Quadrala, no to gra lepiej niż wygląda. Tutaj sam bas-ref jest przeogromny z tyłu, to no ma to pierdzielnięcie po prostu. Sony Vega. Te kolumny bardzo lubię, bo mało producentów przewidziało to. Kolumny czy kolumna? Kolumna. Głośnikowa, kolumna, przepraszam. Dobra. Kolumna głośnikowa. No dobra, ale wspomnę tylko, że ten głośnik można po prostu obrócić o 180 stopni i masz lewą, prawą kolumnę. I mieć tak, parkę lewą lub prawą, zgadza Dokładnie. się. Czego nie zrobili w produkcji, naprawdę nie wiem. Bezsensownie następne karnydże albo te same. Te same chyba wpadły ponownie, nam się chyba już przesunęła. Czasami niektórzy przesuwa się tego to samego. wszystko. Bose 501. Widać, że stary, jak ktoś lubi vintage, taki no... Jak nie zapomniałem, jak nazywa się ten styl, ale taki właśnie retro strasznie, no to tu jest mega przyjemnie, jeśli chodzi o wygląd tej kolumny, tak? Jest retro dobólowo wręcz, bym powiedział. I chyba wysoko to nawet są do okul. Nie są, przepraszam. Najpierw gadam, później sprawdzę. No to jest typowy klasyk, to jest stary vintage. Wiesz co, jeszcze tak zerknę. Chyba głośniczki są z różnej parafii, ale nie będę tego przesądzał.
Okej. Ewentualnie może być doświetlony prawy bardziej, dlatego wygląda dokładnie. na jaśniejszy. No. Samo klepki, nie? Obudowy, nie? No częściej tutaj już jest dużo takiego nowszego sprzętu, który Mirage bipolarne, tak? Czyli mają na tyłku głośnik. Na to wychodziło. Ty, słuchaj, one rzeczywiście mają na tyłku głośnik, nawet nie jeden, tylko dwa. Z przodu i z tyłu masz ten sam zestaw głośników. To jest przód, to jest tył. Albo to jest tył. A to ciekawostka. Bo tu masz tył z bazy refleksem. Widzisz? Widzę. Skarpetę masz ściągniętą, więc rzeczywiście są bipolarne. Przód, tył, gra. Może ciekawy efekt, jeśli chodzi o odbijanie dźwięku z tema. Czyli mamy co? Norwegię albo Szwecję bardziej. No, widać po drewnie, że no, nie ma lipy. Szkoda, że nie wiadomo, co w tych stemach siedzi, bo to jest taki, no powiedzmy, ciekawy kąt. Potem albo Perles siedzi, albo inny szlachetny głośnik, bo ma głośniki, bo to wygląda na trzydrożną konstrukcję. Tu maskownica ma lekką bubę, co trochę boli, ale no wykonanie może być naprawdę fajne. Jakby na tym pisał Tandberg, to wszyscy by to szarpali. A tu podejrzewam niedaleko od Tandberga leży. 25 W, super, no super. Następne RFT, proszę. I RFT no powyżej tych 100 zł, 200 zł nie osiągają. O, to jest ciekawostka. Foniki, model A40 był A17, tam były też niższe modele, szerokopasmowe, raczej przeznaczone dla gramofonów, lampowych lub późniejszych. A tu mamy do czynienia chyba z takimi największymi fonikami, czyli modelem A40. Widać, że tu jest tak prosto, tonsilowsko bardziej, no ale ten głośnik niskotonowy tutaj robi chyba największą robotę, bo to jest, no tutaj to do oryginalności nie będę mówił, bo niektórzy mówią, że tam jest kobalt czy coś innego, a wygląda de facto jak troszeczkę głośnik od ZG40C201. Ale widzisz, unitrafonika, kolumna głośnikowa typ 40 Made in Poland. Numer seryjny 45 coś tam 1. Dobra. 750 zł, też raczej takie kolekcjonerskie bym powiedział. Sony 60 W A209. Tak ciężko mi coś powiedzieć na ten temat. Ten głośnik właśnie, o właśnie tak wyglądają, drodzy widzowie, te nasze lewe. Mniej więcej tak wyglądają lewe i lewe byście zabili śmiechem. Tak samo jak my zabijamy w tym momencie te Sony, a lewe po prostu wszystkim gacie opuszczają. Bo grają... Jak zagrają, tak. Jak zagrają. Pytanie, gdzie to jest? Made in Belgium. Więc nie hu. O, pan ma kolekcję nerek. Technicsy, tak. Technicsy albo RFT. O, jeśli lubimy... O, Diory ma te malutkie. Bardzo ładnie. Bardzo ładny zestawik. JVC, Nivico, ale to nie wiem, czy sztuki jedna, czy dwie, więc kulę sobie puszczamy. Tutaj mamy co? Celestion, też znowu nowsza konstrukcja Celestiona. Już koaksjali nie mamy, 700 zł, bo to Celestion. Dalej, czy jakieś klasyki, Tanoje, Merkury. No, Tanoje czy grają? No, Tanoje grają, tak? Merkury pewnie też grają. Sam jedną konstrukcję podobną posiadam i powiem szczerze, no gra, naprawdę gra. Tutaj co mam? 350 zł za Sharpy CP460 z głośnikiem jakimś Audax, jak dobrze pamiętam, sobie zerknijmy. Co w tych Sharpach szarpie? 350 zł. Obudowa takie lata 80 już, no cieniutko. 4 ohmy, 40 W, Sharp Corporation. A środeczek? No środeczek jest ładny. Głośnik niskotonowy, ciekawy. Nie chcę tutaj ryzykować, ale to też jest pewnie Audax. Średniotonowy, no tutaj nie jestem pewien Audaxa, ale wysokotonowy sądząc po tym. No właśnie, widzisz takie ścięcie nad tym magnesem? Widzę. No, to jest Audax. Ścięcie podobne? Podobne. Więc to jest na pewno... To jest nawet jakaś plakietka na tym wysokotonowym. Nie wiem, czy dasz radę powiększyć. Nie, plakietka to jest Audaxa logo. Tak. Tutaj no nawet się nie zatrzymuje. Niskotonowy to też jest Audax. To jest na pewno Audax, średniotonowy, to nie jestem pewien, czy to jest Audax. No ale jeśli to są Audaxy, to tu jest naprawdę grubo.
na Baz Reflexie, więc to są podobne kolumny, no może średniotonowe jest Isofona. Natomiast no może być grubo, po prostu może być grubo przy tej kolumnie. Zobaczymy, czy pan napisał, sprostował mnie troszeczkę. Oparta, no tutaj akurat poczytam, bo to jest akurat w sumie co ciekawe, 350 zł. Góra to najpewniej celulozowy głośnik, no jest Audax napisane. No miażdży, no być może miażdży. Gdzie tu jest? Kopułka z tytanu, bez zasad, bla bla bla. Kopułka, czy jest z tytanu, czy z celulozy, wiesz, Darku, to jest dźwięk, kopułka drga, tak, bo fala dźwiękowa to jest drganie. I co, powiedzmy tytanowa bardziej drga niż niskotonowa, no to wtedy jest, niż celulozowa, no to wtedy jest inny dźwięk, tak? No tak. No. Być może tytanowa jest szybsza, no. No nie, no to wtedy jest inny dźwięk, jeśli jest szybsza, to no ma tak, inną częstotliwość. Tak więc tutaj może być szybciej wchodzi w wibracje i szybciej z nich schodzi. Ale powiem ci te szarpy, ja sobie dodam do obserwowanych, bo bardzo mnie zaciekawiły jednak, jak się przyjrzałem im. One już leżą długo dość, a mogą być ciekawe. ZGP25, coś, z czym chyba należy palić w piecu. Jedna kolumna na dodatek. Aha, no to już jedziemy. Dalej, co mamy tutaj? Brown LV to już na szczęście były. Następne, tutaj mamy za 5000 KLH, drogo, ale to jest KLH, to jest klasyk amerykański, tak jak kupić jakiegoś klasycznego Mustanga, to jest taki Mustang wśród głośników. Tak więc KLH, no na pewno będą się bronić ostro dźwiękiem, bo no mówię, to jest klasyk, 5000 no wygórowana cena. Owszem, każdy by chciał za 500 zł Pana Boga chwycić za paluszka i takie coś kupować po 500 zł, czy tam za 50 zł najlepiej. No ale powiedzmy, czasem te 50 zł czy 500 zł nie jest warte wydania, bo później wydamy dużo więcej na naprawę tego, czy też regenerację. Na szczęście są ludzie, którzy się tym zajmują. Głośniki Neuco to są takie głośniczki, nie głośniczki. Czy to nie były szarpy przypadkiem? No maleństwa raczej się, ale też dość ciekawe. Z tych tanich, one się nam kiedyś trafiły, bo też jak szukaliśmy tanich kolumn do zestawu jakiś. Tak więc idziemy. Kanton GLL60. No podrożały te kantony, powiem ci. Nie jest to najwyższy model, jak dobrze pamiętam, no ale kanton. No to kanton to wiadomo, że kanton ma walnięcie, to jest 90 W w sinusie, czy 60 W, no GLL 60 to 60 W, 26 lub 28 do 30 000 Hz pasmo. I to jest bardzo ważne, przeznaczone do pomieszczenia od 20 do 40 metrów. A podziwiam ludzi, którzy wkładają sobie 2-3 razy większe kolumny, przeznaczone na przykład do 100-metrowego pomieszczenia, do 10-metrowego pokoju i później patrz, jak to zasuwa, no super. No nie o to chodzi właśnie, to jest tak jak dobieranie butów. Możesz kupić większe, ale daleko w tym nie pochodzisz, prawda? Dokładnie. O, Darek już będzie tylko mówił dokładnie. Tak, dokładnie. No czy nie, no bo to jest tak, bo to znowu wchodzimy w takie, co się komu podoba. No wiesz, że często ludzie kupują duże kolumny, no pokazać, wymarzone, 2, stać mnie, albo 3, tak jak mówię, po prostu podobały mi się duże, lubię duże, no i tyle. No tu masz bardzo duże, DC time frame, ten sprzedawca ma jeszcze time frame 550, one chyba samymi głośnikami się nie różnią, raczej pojemnością samej kolumny, natomiast to są amerykańskie kolumny. Bardzo ciekawe moim zdaniem. Oglądaliśmy już, chyba nawet 2 razy nam wyszło w naszych poszukiwaniach na Allegro. To mnie troszeczkę tego... Dalej o nich myślisz, tak? Tak, dalej o nich myślę, bo bardzo są ciekawe. To takie miłe wspomnienie. Tak, tutaj takie nowsze konstrukcje, bo już też pyk. T plus A Helios. 700 zł, no T plus A się ceni. Chyba malutkie kolumny, bym powiedział. Tak, z Baz Reflexem. Laka trochę przypominałem, ale bardzo ładnie zaprojektowane tutaj z tymi nierównymi krawędziami, lewa, prawa, ładne. Brown L450. Czemu te Browny tyle chodzą? Może chodzi o projektanta, może chodzi o okres, w którym powstały. No Brown to Brown. Oni mniej więcej wkładali te same kolumny i proszę, tutaj 1150 za
parę dwudrożnych płaskich kolumn. Pewnie Dieter Reims je projektował, sam gwoździe biją, albo klej nakładał. O, Energy 22. Te kolumny, powiem wam tak, one nie są duże, one są cholernie ciężkie, niesamowicie wręcz ciężkie bym powiedział. No i tutaj jest rewelacja, bo trochę o tych Energy poczytałem. Pierwsze primo. Wysokotonowy jest jakby podwójną kopułką, więc to co widzicie ponad tą kopułką to jest druga jakby kopułka, taki drugi karp, który robi robotę. A niskotonowy widzicie, plastikowy taki przezroczysty ala Infinity, późniejszy i tak dalej. Natomiast te głośniki były specjalnie zaprojektowane w Kanadzie, przez instytut do tego stworzony, Energy. I ogólnie te tutaj to są takiej średniej wielkości monitory, tak jak powiedziałem na początku, bardzo, bardzo ciężkie i napierdzielają, że chcą łeb urwać, przynajmniej jeśli chodzi o niskie tony. Coś pięknego. Tutaj 950. Jaka jest ich cena? 950 zł. Bardzo, bardzo polecam. Mam niższy model. Coś o tym wiem, tak? 200 W wytrzymają, 28 Hz idzie. Zobacz, co pierwsze jeszcze wymienimy tutaj maskownicę. No maskownicę ok. Świetny bas, zgadza się. No po prostu jest... no jest potęga. Ta kolumna to jest potęga, 34 lbs. To mamy 15,5 kg sztuka przy małej kolumnie, Darku. No, a znam sprzedającego. Kupowałem kiedyś od niego Soniaka wzmacniacz parę lat temu. No to widzisz, dobra. No. Lecimy dalej. Tutaj time frame. Aha, tak, to były wyższe, przepraszam. Czyli to są niższe. 250, one się nie różnią od tych 350 za bardzo, poza właśnie gabarytami. Te są troszeczkę bardziej płaskie, mniej te plecki wyciągnięte i już osiągnęliśmy trochę mniejsze zejście na niskich tonach. 9. strona. To chyba powinien być odcinek, ile wytrzymamy. Sharp CP. To są takie szarpy, które bym nie szarpał chyba. To jest już taki model na bidę stłuczony. Szumpan też sobie nie wycenia jakoś tam szaleńczo. No, Sharpy akurat to jest taka marka, która też aż tak dużej wagi. Ale okej, sprawdzę. Widzisz? I bym się gryzł teraz w język. Cóż tu siedzi, cholera? Bo to niby Sharp. Niby wszystko w porządku, tak? Wszystko gównianie. No. No widzę. No. Czyli inaczej mogli w Anglii to wyprodukować? Warfendale? No Celestion? 7,5 kg. I tutaj jest archeologia już pełnym ryjem. 50 cm wysokości, więc znowu są wyższe niż myślałem. Stan techniczny, oprócz dwóch głośników wysokotonowych, i to jest naprawienia, to prawdopodobnie spalono. Brzmienie czyste i dynamiczne. No czyste i dynamiczne, zajebiście. Nie ma dwóch wysokich. No. To mnie najbardziej rozpieprza na takich opisach. Czysty, dynamiczny, piękny, głęboki bas. Klarowne, wysokie, nie ma wysokich. Ale no, 150 zł. No, made in England. Tutaj bym do pana zadzwonił, zapytać się, a na jakiego silnika to jest? Hansa Studio. Otworzyć, nie wiadomo czy nawet otwierał. No tak, nie gra wysoki. Studio. Otworzy ceny, podniesie. Hansa Studio to są takie, no made in Germany pewnie. No ja, Philipsy, proszę. 2 Philipsiki, 2 jakieś takie też ala nasze Akari, tak? Nie wiem, w ten sposób, ale no. Trzeba było to, że tak powiem, spróbować czymś ugryźć. Gramofonowa L10 nie, tutaj tego idziemy dalej. JBL też nie będziemy chyba patrzeć nawet na te za 6,5 tysiąca, bo to za 6,5 tysiąca klienci jak patrzą, to już patrzą troszeczkę inaczej niż my teraz, tak? Czyli na vintage to nie. Chyba, że JBL niebieski. Stamby. Jaki samby smutny za 1000. A ponoć to w miarę gra. To już Stone Seed już jest po modernizacji, czy tam po rozpieprzeniu. Quadrale, ale Sonic SM90. Bardzo gorąco polecam ten model. Właśnie. Zobaczmy te kolumienki. One są chyba... To są maleństwa. To są maleństwa.
Nie ma mniejszych, ale to są cholernie małe trójdrożne. Drewniana, w drewnianej obudowie, ale Tak. soniki. No, wypluło Ja zawieszenie. nie wiem czy... ale właśnie, wypluło mi to nie gra. zawieszenie. No. A nie. No. Ale to jest do zrobienia. To jest standardowy rozmiar, to kosztuje parę złotych, to zawieszenie. Wiem, że do zrobienia. Sam sobie to znaczy też robiłem nieraz, natomiast ja kiedyś widziałem jakieś Alsoniki, były też w metalowych obudowach. Nie. To tutaj nie, ale tutaj jest... No tutaj nie, tak, to prawda, to tutaj nie, właśnie Przez chwilę tak, myślałem, że to jest średniotonowy, ale oni tutaj powinien być chyba kopułkowy średniotonowy, tak mnie to dziwi troszeczkę. Ale nie dam sobie też ręki za to obciąć. Za te pieniążki, no powiedzmy, jest fajna propozycja. Tak, ja sobie dam serduszko do obserwowanych też na tak kwadrale, bo jak ktoś nie potrzebuje wielkich kolumn, to są małe kolumny, które świetnie, naprawdę świetnie grają w każdym zakresie częstotliwości, nie kosztują worka pieniędzy. Dalej co mamy? Mac Audio. Co to jest Mac Audio? Samochodówki znowu wrąbane w obudowę. Więc lecimy dalej. Koty S20. Tu mogą być oryginalne te skociki. A Scott ma to do siebie, że on bardzo dobrze gra. Te okularki są zamknięte. Tutaj siateczka do wyklepania lub wyciągnięcia. Ale wydaje się No tak, jakby wyciągnąć głośnik, to można... niskotonowy na 100% oryginalny. Wyciągnąć siateczkę. No to następne kolumny amerykańskie, podobnie jak Tak. KLH, podobnie jak JBL. Scotty miałem okazję słuchać modelu 176 i 177. Różne konstrukcje, grają bardzo podobnie, grają bardzo czysto, bardzo dobrze. Jeśli tu jest wszystko dobrze, a to jest podobny okres, no to powiem to tak, no zagra. To zagra, bo to jest zamknięty Amerykan. No, zamknięci Amerykanie najlepiej śpiewają. Niekoniecznie pod prysznicem. No okej, jest okej. 700 zł, no ale są Scotty. Teraz to już na wymarciu troszeczkę te kolumny stary Scotta. Trochę Audioram 8000. Znowuż bez nóżki, to już taniej. Tak, bez stojaka, bez nóżki. Dynamic Pearl to jest takie coś, co sprawdzałem troszeczkę. Co to cholera jest. I tak do końca nie jestem pewien, na co patrzę. I tak jak mówiłem, niektóre z tych rzeczy trzeba po prostu zakupić, sprawdzić i zobaczyć, jak to zagra. Obudowy plastikowe widzę. Znaczy, no to jest kolejna plastikowa, są drewniane, tak? A plastikowe tam po środku nie ma wtryskarki śladu chyba po środku tej obudowy. Nie, one Tak są oklejone, nie, one są oklejone, Darku, naprawdę one są oklejone. Albo pomalowane. Następna strona 10, więc tutaj już w pewnym sensie chyba nie dobrniemy. Pomysł był zacny, aczkolwiek wykonanie jak zwykle na 30%, tak więc chyba nie damy rady. Po prostu nie damy rady dojechać do 69 strony, żeby siebie nie wykończyć i was. Natomiast tak, jedziemy dalej po prostu. Jeszcze pół godzinki myślę. I zobaczymy, co nam los przyniesie. Tutaj dwudrożne kolumny nie wyglądają apetycznie. Więc patrzymy dalej. Tak jak powiedziałem, nie patrzymy na to, co jest drogie i tak dalej, tylko na to, co się nam tutaj z racji jakiegoś tam doświadczenia podoba. Tak, bo to jest taki miks. Nie wzięliśmy ani od najmniejszej ceny, od najwyższej ceny, tylko po prostu no co rynek daje po kolei. Rynek daje, dokładnie. Tutaj Kantony CX, takie fajne monitorki, bo to są... One mnie zawsze, bo to Kanton robił coś takiego i Heko coś takiego robiło. Zawsze mnie to tak... ciągnęło. Już parę razy już chciałem dać klik, tylko... Znaczy do tego potrzebujesz i co subwoofer. dalej? Do tego potrzebujesz subwoofer. No, tak. I koniec. I właśnie do tego. I co dalej? O, Tu masz Heko. rzeczone Heko. No dokładnie. Tak, masz Heko. obok siebie takie... No bez subwoofera nawet nie ma co podchodzić do tego, ale te Heko nawet lepiej zrobiono tych kantonów, powiem szczerze. No i te mają podstaweczki, zauważ, te mają podstaweczki, no, więc Heko troszeczkę nie napraw się. rysują. Laki, nie wiem czy tutaj wstęga przypadkiem jest. 1800. Jest stęga na górze, musi tak, być, stąd ta musi. cena. I Amelinium Ale na fajne, dole. głębokie są. I malutkie. No tak, ale głębokie, Grzesiek, zobacz, one Już? są dość długie. No dość długie. No tak, 1800 zł to no. One są przynajmniej tak długie, jak nie dłuższe, jak ruskie tory szersze, no. No okej. Elak EL100. Też kolumny takie. Elaki, no 1000 zł. Tanio to nie jest, ale Elak się potrafi cenić na Mitsubishi. I to wygląda jak T+A. W zasadzie tylko logo Mitsubishi jest dowalone.
I to jest ciekawe. No. Mitsubishi. No tak, to jest totalny unikat. Ale to jest kontakt T+A. No co tu dużo gadać, tak? Może inne głośniki, ale na początku mieliśmy T+A, które były takie same. A zobaczmy z tyłu na tabliczce, gdzie one są zrobione, może będzie napisane. Ani nic nie napisali. Denmark. Made in Denmark. Denmark. Tak. Więc w ogóle już się robi dziwnie. Ale no... No bądź tu mądry, pisz wiersze, nie? No ale Mitsubishi. Ale kolumny ładne. Mnie się Bardzo podobają. ładne. Te sokołki jeszcze takie, no może. A tak oczami jak na nie patrzę, to są fajne. Tak, Saba. Czy tam Saby nie wiadomo jakie. P3561. Bo to są Saby dźwięk za grosze. Aha, 99 zł. Dobra. Powinniśmy taki odcinek zrobić. Tanio, dobrze. 4 ohmy. Mocy nie wiadomo. Tyle wiadomo, że nie wiadomo. Dobra, Mitsubishi jeszcze przeskoczyły nam. Tup dalej. Kolumna nie. RFT. Ambiente nadal 200 zł nie przeskoczyliśmy. Tutaj te Z10 i jeszcze starszy model. Bo widzisz, tutaj nie masz jakby tego, Boże, pianki. No nie, znaczy masz piankę, znaczy nie masz pianki. Znaczy nie masz ma piankę, pianki, ale masz tutaj wyfrezowane jeszcze, więc to jest cecha charakterystyczna. One są bardzo blisko tych na kowalci, powiedzmy, głośników. 250 zł, tyłka nie urywa, maskownice są, no bardzo ładne maskownice, to jeszcze do tego dodam. Oryginalne, któraś tutaj wisiała, dziwnie na szturku, jakimś cholerawie. Jak głośniki działają, no to jest stara Unitra. ZGZ108S2. 10W. Rok produkcji 76, jeśli dobrze widzę, tak. Dokładnie. Tutaj masz jeszcze datę, jakąś chyba KT, coś tam, ale do góry nogami, więc... Okej, 2,5 stówki, naprawdę myślę, że warto je ratować, bo po pierwsze dobrze grają, po drugie są polskie, tak? Owszem, można je spalić, jak ktoś podchodzi do tego jak do 10W głośników, ale jeśli ktoś wie ile to 10W, to będzie mega zadowolony. Masz licytacja dziesiątek. A dziesiątki, czyli co mamy? Jajo mamy, tak? Jajo mamy? Tak, bo mamy A12 i tam jeszcze A14 czy 13. Znaczy to jest ten sam głośnik we wszystkich tych kolumnach. Tyle tylko, że po prostu akurat różnimy się obudową później. Te akurat są bardziej takie stojące, smukłe. Bardziej powiedzmy takie hi-fi, pod pewnie DML-a albo DSTL, czy jakieś takie. No te lampowe powiedzmy amplitudery jeszcze. Kolumny. A Polacy produkowali 1 lub 2 modele. No i stan ich jest całkiem fajny, a ludzie się biją? Panie. Rzucili się jak na świeże ryby. Nikt nie licytuje, nie? No. Dokładnie, tu masz A13 na przykład. Tam było A10, tu masz A13. 3,5 tysiąca złotych. Na pewno ktoś to położy. Chociaż stan jest bardzo ładny. Nawet nóżki. No. Ale nie wiadomo co w środku, a w środku stoi jest to samo co tutaj. Tam chyba jest bas reflex powiedzmy z przodu, a tam jest tył otwarty. Akai SX, nasze Nemesis kochane, czyli kolumny, które no są ładne. Aiwa. Mówiłem Akai? No tak, powiedziałem tak, Akai, bo pan napisał Akai. No to są Aiwy. Ale pan napisał Akai. No nic nie szkodzi, dobra. No roztargnienie. No, Aiwa to i to na wszystko się zgadza z Japonii, 50 zł. No cholera tania, tak? Do garażu gdzieś tam 50 zł. A to pewnie. Laute Streicher Box WB 120. WB i tyle. 3-4 westry. No w sumie dla samych tych westr można by było to łykać. To są westry. Westry na odwróconym zawieszeniu. Nie wiem, poczytać, zobaczyć. Cena jaka była. No tutaj to jest właśnie to z tym zawieszeniem, że to lubi się tak trochę pofałdować. Czy to gra? Ciężko mi powiedzieć. 80 watów, 30 do 20, bardzo optymistycznie. Złotych 400. Tak łapki nie będę podnosił w górę. Dobra.
Znaczy w zasadzie my jedziemy według takich najbardziej popularnych chyba wyświetleń. Trafność największa, tak? Więc powiedzmy, czy tam popularność, czy najczęściej oglądane, więc też no musimy skończyć, bo dociągniemy do 4 godzin, tutaj spokojnie do 5 godzin. LX1000 JBL-a. Trochę znorane, tutaj ta pianeczka, bo tutaj Frontowa szczególnie, nie wiem, kot był, czy ktoś, nie, coś no się wystarczy, wylało. to jest pianka, po prostu to jest pianka. Ona też, tak jak każda pianka biodegradacji, że tak powiem, biodegradacji nie uniknęła w tym wypadku. No kurde, jest 100 złotych. Licytuj. Maskownica tragedia. To mi tak śmierdzi od tyłu jakimś Duńczykiem. Wypluło zawieszenie. To jest bardzo Jakby jakieś rewoksy. Oj, ty wszędzie te rewoksy widzisz, panie. No ale powiem ci, no tak ciekawie, bo średnio to nowy, bardzo potężny bas, pewnie z wielkim skokiem, bo to chyba jest Perles na takim zawieszeniu dość konkretnym, by powiedział, kozackim. Albo SIS. Ciężko. To czy by może pan napisał, z czym tu mamy do czynienia, ale no powiem ci tak. Za tą cenę 100 zł, no brałbym to dla siebie. Przywiózł pan z RFN-u, duńskiej firmy, więc albo SIS, albo Perles. Ja sobie to dodam do obserwowanych, bo bardzo mnie zaciekawiły takie projekty. Dobra, dalej co mam? Grundig Fine Arts One. Jedyneczki, 1000 zł. No Fine Artsy mogą dobrze zadudnić. To co tu leży, przepraszam, że takie zbliżenie, ale tu leżą membrany bierne. A po cholerę to się zastanawia właśnie. A zobacz na pozostałe zdjęcia, może coś się wyjaśni. No, przede wszystkim widzisz szparę pod spodem? Widzę. Miłośnica ATL i innych tego typu rzeczy powinien to też widzieć. Głośniki wyglądają na Wi-Fi prawilną, ale pewnie to Kanton. Logika, nie? Ale to niemieckie konstrukcje 22 do 25 tysięcy, 100 W w sinusie, 6 lub 8 ohmów. No powiem ci, cena nie jest zła. Za te grundiki, no tu ma pan 8, 9, 10, oj, dużo tego ktoś natargał. No to wygląda z tej odległości jak Kanton. Kanton, tylko nie ten szukany, tylko CT chyba. Takie głośniki jak w Kantonie CT 1000 albo CT 800 bym powiedział, czyli no Kantona. Przetworniki Kantona, tylko że masz krótki labirynt 1000 zł. Taka cena powiedzmy rynkowa, tylko ani tanio, ani drogo. HD44, tutaj bym się trochę bał tych o dziwo marańców. Maleństwa, ale coś tak mi nie przemawiają do mnie. Po prostu nie. Nie wiem dlaczego. Już bym wolał piloty podobnej konstrukcji poszukać. Brilliant Softline, taki prosty dość Summit. No to raczej Summit jest. Albo Brilliant, ale marka raczej summitowska bym powiedział. No musimy zajrzeć, Darku, niestety do nalepki. Brilliant, no raczej Summit. No jakaś marka, powiedzmy Summita. Ok. Cena 104 zł. No to no, przepraszam, jeszcze zajrzymy. Taniały ze 139. 4,8, ładnie grają w organizacji, paskownice są zdejmowane, podają cenę za parę. No to za 100 zł parę, proszę, Summitów. Prostych, ale Summiciki. Ok. RFT B100, szerokopasmowe RFT, ale w bardzo ładnych obudowach. No, powiem ci ciekawostka. RFT, 110 zł, podobna kwota. Mamy tutaj do czynienia z takimi bardzo, bardzo drogimi kolumnami, jak i z bardzo, bardzo tanimi kolumnami, prawda? Bo nie wiem, jaki tam jest system tego wyszukiwania, czy od najstarszej, czy od najnowszej, no ale... S45, tutaj mamy Bankolusę na 950 zł.
No tak jak pan napisał w tytule, tu masz po prostu Sisa na średnich tonach, bardzo popularny głośnik, a wysokotonowy bardziej mi Perlesem zajeżdża, ale nie będę się, Philipsem, ale nie będę tutaj, że tak powiem, dawać z siebie szat, żeby to udowodnić, tak więc liczmy za Sis również. Magnum K, czyli bydle na 30... Woodmansy. Tak, bardzo fajnie grające koluminki. Już teraz nie wiem, czy pan pokaże. Tu jest chyba 30, jak dobrze pamiętam, na basie. Widzisz tutaj kosz, nie ma lipy, odlewany. Odlewany, tak, mocarny kosz. Ciężkie kolumny będą już po samym koszu widać. Made in England dumnie. I to będzie typowo angielskie brzmienie, czyli wszystkie kable do wymiany. Też swoją drogą, bo będą do dupy. Kondensatory będą do dupy, wygłuszenie będzie do dupy, ale kolumna jak je zrobi, będzie fajne. Będzie bardzo ładnie, tak, bo te przewody są, to jest stalowa linka, ona pęka po prostu, ona jest połamana. To jest angielska robota. Tak robili. No. Przycięli na kosztach miedzi. Na pewno, oczywiście, no wiesz, trzeba było zareklamować, komuś potrzeba było zapłacić. One też wtedy za darmo nie były robione. Dali. Audion Boxy, Rubiny. To są takie, które też z ciekawości może kiedyś u siebie dla własnej satysfakcji przetestuję, bo no wszystkie zdjęcia tak suka. Dobra. Revan 9226, no dużo jest tych vintage'owych de facto. Niby sprzęt audio do domu, ale większość używanych rzeczy to są rzeczy stare. Jakby na to nie patrzeć, sprzed 30 lat minimum. Jedna kolumna czy dwie to są brzydactwa, ale dobrze grające brzydactwa. ZG C5844. Cena, jak widać, 600 zł. Darek chyba już padł. Nie, po prostu te kolumny nigdy mi się nie podobały. One są brzydkie, wiem. No ale to trzeba było powiedzieć, że ci się nie podobają, no. A nie, że czekam. Altusy, wiadomo. Pewnie ładnie zrobione, bo taka cena. Teraz tak. SBP Mixy, nie. Tutaj JBL po prostu nakichało na Allegro. Albo nikt tego nie chce kupować, albo nie wiem co. Ale kolejne bardzo ładne kolumny głośnikowe, które na pewno to są przepiękne. Tutaj nie ma co wkładać chyba. Jeśli głośniki są sprawne, to nie ma co tutaj grosza wkładać nawet, nie? 690 zł. No myślę, że to łapka w górę, polecam. Space, no to 250 zł. Ładnie zrobią. No, to czy dobra. Zawieszenie zrobione, a reszta do zrobienia. Eco Profiton 360 mask. Monitory 160 zł. I to dość szlachetne kolumny są jak na 160. Ładnie wyglądają, jak widzisz. I tak, to mnie się podoba. No, taki industrialny ten front panel, bo. Tak. Ale no 160 zł. No, jeśli są dwie kolumny, jeśli są sprawne, to najbardziej taka. Spalone cewki. Uszkodzone głośniki, no właśnie, no to tak mnie zastanawiała ta cena 160 zł. No tak, ale cewki są zwykłe, no to tam włożysz głośniczek, powiedzmy, jakiś znajdziesz podobnej jakości. Bo to nie jest tak, że co głośnik, co parafia, to inna cewka. No czasami tak jest, ale no w większości idzie to dopasować. No bo to jednak od nowa koła nie na szczęście wynajdowano za każdym razem. Obudowy, dobra, nie. Obudowy, ktoś tutaj obudowami. Karaty, kantony bez kopułki na średniotonowym. Karat 60 mają cenę. Lecimy dalej. Tonsy Soundfindery, akurat tak średnio. Tanoje 603 za 650 zł. Merkurę, no tą cenę trzymają Merkurę cały czas. 5-6 stówek trzeba położyć. Yamaha, wiadomo. No to czy nie wiadomo, 85 zł. Bo to są tutaj od piano, tak? Czy jakieś tam mini wieży, czy midi wieży. Coś takiego. Pianokrafty były wyższe, a to są jakieś takie. No dziwne, ale takie paluszki. Za 65 zł akurat przeczytałem, że to takie skąpstwo się odzywa, dlaczego nie czytam o kolumnę za 6,5 tysiąca. Szerokopasmowe. No.
żonę zawsze pasmowy przetwornik służy magnesem gwarancyjnym. No to i co może być za 85 zł jakiś głośnik japoński, bo myślę, że jakiej produkcji szerokopasmowej może być naprawdę ciekawie, więc... Ale pan pisze mały, ale wariat. No, 85. Nie, ale to może być ciekawe, powiem ci, na to mam miejsce. Super HiFi Compact Boxy. No też takie, no powiem ci, bezmatkowe jest rzadko spotykane. Dwudrożne, no ale no seria Super HiFi. No i znaczka brakuje, cholera. Te znaczki to mnie bolą zawsze. Taki drobiazg. KL, Kenudy, nie. Przepraszam, dobra, no powinienem to pokazać, tak? Znowu praleczki japońskie z wielkim przetwornikiem, nie wiem czy oryginalnym nawet. Nie zagląda, raczej ten kolor mnie nie zachęca. Tak jak mówię, no każdy kieruje się swoimi wyborami, jak dzisiaj mam akurat dzień, a nie inny. Tutaj Onkyo SC400. Te są już ładniutkie. Z gigantycznym bazrefleksem z tyłu. Nie dużym, tylko gigantycznym. No więc tu może być fajnie. Cena nie jest zaporowa, więc jest ok. Z Onkyo. No bo Onkyo jednak nadal się trzyma, więc coś tam na rynku dobrze robili. 13 strona. Nie, do końca nie dojedziemy, Darku, bo to będzie morderstwo. Nie ma, to już jest ponad 2 godziny, jest 13 strona, wszystkich jest 69, więc to... Tutaj kolumny masz bardzo ciekawe, Dyna Audio. I 5 godzin by zabrakło, Dyna Audio, to są chyba duńskie, prawda, Dyna Audio. Średniotonowy Sisa, wysokotonowy to jest Perles. Masz tutaj typowe dla Dyna Audio taki bass reflex na zasadzie z gąbką. Muszla ślimaka, takie coś. No, to jest takie coś bez takiego czegoś z pianką w środku. Te tutaj głośniczki mnie trochę zastanawiałem, czy tutaj jest oryginał, czy nie oryginał, nie wiem. Coś mi tutaj nie pasuje, po prostu zawieszenie raczej było zrobione. Nie wiem, czy już się nie zmuszczali kiedyśmy nad tymi kolumnami. Nad tymi nie, ale chwila, to masz z przodu i z tyłu? Aha, też w ogóle jest dziwnie. Z przodu masz bass reflex, z tyłu masz bass reflex, no to fajnie, grubo. Okej. Nie, nad tymi nie, to pewnie jest sam solo. Sobie rozmuszałeś się nad kolumnami tymi. Nie ma zdjęć tutaj, więc by trzeba było poszperać. No tutaj. O, tutaj mówię, że radzę poszperać, bo mogą być ciekawe kolumny. Warto sprawdzić, czy te niskie tonowe są oryginalne, bo mi to tonsilem trochę pachnie, ale no, to jest moje zdanie. KS-y Kuke. To jest coś mi mówi ta nazwa. Nie wiem, czy nie miałem okazji ich słuchać. Okej, no są skuteczne te KS-y. Isophonic, Bass Reflex. Skądś to znam. Skądś. I tą firmą właśnie, bo to jest tak, że czasami się tyle tego słuchało, że ciężko sobie przypomnieć. Ale tak, to są jakieś takie na isofonach kolumienki. Kurzke. No. Lienar B50. Można sprawdzić, bo mogą być ciekawe. 50W KS-y, 560 zł, no bronią się ceną. Kolumny trochę za tanie, bo to akurat bym kupił tak na pierwszy rzut oka. Acoustic PS S3, ładny stan. To cholera jest. Znowu jakiś samoklep, bo no ale regulacja jest. 2 kopułki, takie same. No Darku, to mów na co patrzymy. No naklejka to jest. Dobrze, że nie ze złota. No w pierwszej chwili miałem nadzieję, że to jednak taka płytka aluminiowa, czy jakaś stalowa, spolerowana, to jest naklejka, no ale nieważne, a zobacz z tyłu, co będzie napisane. No, pewnie pan nie jeśli będzie coś. O, jest. West Germany. No, następne niemieckie kolumny. 88 ohmów, 80 watów, 8 ohmów. Cena. No dobra, 400 nie. Myślałem, że będzie lepiej. Wiesz, lata 70., 80. jeszcze nie było takiej globalizacji, nie zabiła tej masy takich, wiesz, małych firemek, jakie tu widzimy. Tam jakiś pan Wilhelm, może Kuckę tutaj, teraz już chyba te firmy nie wiem. Kuckę jest akurat znane, to jest akurat dość znane. Ty może o tym nie słyszałeś, ale mi coś tam trzepie gdzieś tam. Nie słyszałem o W. Kuckę. No, ale ja słyszałem. Dobra, tutaj jeszcze przy tych powiem skandynach mam Philipsy, które są podobne. One mają zasklepiony ten otwór tutaj. No, masz. Boże, jakie one są brzydkie. Te? Czy moje? Nie, te twoje.
Niesamowicie brzydkie kolumny, fakt. Tutaj to są tak, jakby ktoś to zawalił. Cholera wie, czy zakleił. Tutaj to jest wersja elegancka, można powiedzieć. Tak, dokładnie. Ale no, kolumny się cenią, bo pewnie dobrze grają. 1250 A25X. Radzę posłuchać najpierw. No bo to per gustam dyskutanta. Komuś się spodoba coś takiego, jak ty mówisz, że średnie tony, fajne, przyjemne, a komuś się spodobają wysokie albo niskie i odwrotnie i tak dalej. No tak, ZG60. Szkoda, że chyba kolumna, bo nie wierzę, że... No tak, no jedna zobacz. Kolumna. Kolumna, tak, kolumna. A gdzie jest druga? No bo jakby była druga, to za 1500, to mniej więcej myślę, że w takim stanie by to czekało na kupce. Bo wyrwał jedną kolumnę gdzieś pan, tak? Odbudował sobie ją, postawił, ale stwierdził, że to jednak nie to na dłuższą metę. Chyba, żeby trzeba było przeczytać opis. No tak, tylko zrobienie tego, no piękne, tu jest pięknie, no. No dobra, jedna kolumna, no to nawet nie jest zestaw, tak? Jednej kolumny, kompletu, niestety tak. Nie posiadam go, został, no. Więc tutaj na tym kończymy. Lecimy ile możemy. Rotel, potężny. No, proszę, powiem ci, naprawdę robi się ciekawie. Ile razy widziałeś kolumny Rotela? Nie przypominam sobie. Ja też nie. Kto to zrobił? Kto zrobił te rotele? Wygląda mi na Sumita. Tak szczerze mówiąc, na pierwszy rzut oka. Ale nie jest Sumitem, niestety. Rotel Speakers. Ale ładne. Powiem ci, ładniutkie. Nie wiem, czy ktoś to obnawiał, jeśli to są rotele, bo zdjęcia są tak niewyraźne, że nawet ciężko przeczytać, co tutaj jest. Ale chyba rotel, no dobra. Co jest napisane tutaj u góry niestety. Rotel, okej, rotele. Zauważ, nie mają w ogóle maskownic, to znaczy nie mają miejsca na mocowanie maskownic. Więc być może jakieś magnesy. 777 zł, na pewno ci ciekawie. Isofon Schwarzwald. To jest ciekawe, 500 zł. Pierwsza twoja myśl. Odgroda, nie? No, a to jest po prostu taki do handmade'u. Tak, o właśnie, tak jest. Dlatego jest ta uliczka, bo resztę, panie drogi, w tamtych czasach ludzie potrafili sobie sami w domku sklepać. To jest tak jak było w przypadku gramofonów, tak i w przypadku kolumn głośnikowych. No, gramofonami to może trochę przesadziłeś, ale tak, to był oryginalny zestaw, tak był sprzedawany po prostu przez firmę Isofon. Dlatego tabliczka jest od środka naklejona. A reszta mogłeś sobie kupić, wiesz, łódeczkę i samą, i resztę z napędem. W ten sposób. Tak, było oddzielne tak, elementy. O tym mówię, to miałem na myśli, no taki skrót myślowy. No tak, tutaj by można było coś zmodować, 25 na basie, 75 na 130 mm średniotonowy i kopułkowy, wysokotonowy, tak. No, 500 zł jest kit, a no tak, pan napisał, że jest kit, więc nie będzie kit, bez kitu. Sansui ale fajna sprawa. Sansui niestety też tak po macoszemu, bo mi to Akai za bardzo zajeżdża. Sorry. Głośnik, no to jest retro takie, no. Co to kurde. Dobra, nevermind. Nawet nie patrzę, zresztą jeden głośnik, co mi da jeden głośnik, tak? RFT, może zrobię mocno. To jest szerokopasmowy. No, maleństwo. Raczej nikt się na to nie rzuci, niestety. Lecimy dalej. Heko PCX-y jakieś. Heko, no 650 zł. Nie takie stare, jakbym chciał. I nie takie ciekawe, jakbym chciał. Altusy Tonsis. Chyba Tonsis Altus 140-75, więc dwa zestawy. Albo dwie kolumny. Zobaczymy. Tak po obrazkach. Ile są? No, kolumny po odbudowie. Tutaj te głośniczki wyjąć z tych kolumn i zbudować coś innego. Z tego proponuję. Fajne 6-watowe głośniki szerokopasmowe. O, proszę. Tesla nam się trafiło, a to jest rarytasik, powiem ci. Szerokopasmowa Tesla, a Tesla całkiem ponoć fajnie grają. Ja nie miałem przyjemności tego słuchać.
Może zrobimy kiedyś katalog Tesli, bo... O, Może tam 5-watowy wygląda. głośnik szerokopasmowy Tesli. No, może być ciekawie. Tesla 150 zł, okazja. No jak zawsze. Okazja. Zresztą najbardziej mi się podoba biały kruk. To już w ogóle. Kolumny Hilton. Sound Sorento 2. Hilton. Hilton Sound. Rzeczywiście. Ale zobaczymy sobie. 600 zł osiągalne. Mam już 800 plus. Made in West Germany. Kolumna ma watów albo duże zbliżenie, bo małe, jakby tego nie można było jakoś 40 watów. Minimum 2,5 W, 2,3 W. Plomba, nie pogadasz. To chyba jakieś hotelowe, powiedzmy. Waga 18 kg prawie. Powiem ci tak, kto ma 800 plus, ten ma. No. Natomiast teraz tak, tutaj no, to wygląda to na isofonika jakiegoś dla Hiltona de facto produkcja. Ale dla Hiltona to co myślisz, że dla sieci hoteli Hilton? Zresztą szczególnie zobacz, jakie tutaj masz Huchen, Mitten, Basen, nie? Masz tutaj zmaskowane i dopiero dinem pod spodem, ale możesz sobie podpiąć bezpośrednio wzmacniacz. No kurde, powiem ci ciekawe, nie wiem na co patrzę. Hilton Sound. No i do sprawdzenia, powiem ci. Bardzo. 600. Tak, ciekawostka, Hilton Sound. Bo jest dość skomplikowanie tam z tyłu, to nie jest jakiś tam prosty samoklep. Onkyo SC, no też takie nowsze troszeczkę, no. Trochę nudne. Bo to wszystko wygląda podobnie, przeważnie dość gra podobnie, przepraszam, że tak mówię, ale... Boxy 850 podrożały. Tak, rzuciłem tylko okiem na nie. Profesjonal. O, Acoustic Energy. Następne. Chociaż te są 400 zł. A nie, to jest coś innego, przepraszam. No to też Ground Corder może być w kategorii zestawy stereo. No jakby tak, no nie patrzeć, są kolumny ze wzmacniaczem, bo ze wzmacniaczem, ale są kolumny. To jest 20 000, 180 dB, głośnik sztuk 1, tak? Para, a nie, tripods remont, czyli para takich głośniczków, które no, na Wielkanoc. Ale za tą kasę zakładam, że to gra. O, to jest komputerowo. O Jezus, dobra. Fon dwójki 250 zł. Znowu Heko, znowu jakieś takie właśnie bardzo tanie są te fony. Nie wiedzieć dlaczego. Owe Technicsy nie. Jakby co to mów stop. Bose 301. Ty tam nie masz tych Bose? Wiesz co, mam te Bose chyba. I jak to gra? Nie wiem, bo już 2 lata mnie leżą, ale jeszcze ich nie podłączyłem. No. Jak podłączę, to ci powiem. Witajcie w krainie dreszczowców po prostu, nie? Karabina za Baltazara Gąbkę. Okej. Solidne kolumny vintage. Okej. No cóż, chyba rzuciliśmy się na temat zbyt gruby, ale i tak to opublikujemy. No bo po raz i spadzi to do pracy trzeba wstać. Natomiast może jeszcze mam pewien pomysł diaboliczny. Ja to za chwilkę. O, są ładne gruntiki. I te mi się podobają. Takie skromne, tak? 250 zł. No, nieźle. I w ładnym stanie. To są nowsze grundyki, 90 lat, ale z lewa, prawa 6 W, 50 W 6 ohmów. A to jest do zestawu. Do jakiegoś radia DAB+ z Bluetoothem. Nie są zbyt duże. No, nawet nowsze są też 2000 lata ponad. Tak, no. Dobra, to zrobimy tą ostatnią stronę i będzie... Będzie cięcie. Będzie cięcie, tak, bo to... Będzie cięcie. Bang of Olufseny tam były, co tu mamy? P30 też Bang ścienne. Ojej, no tu jest, powiem ci, takie płaskie to jednak jest szacun, rarytasik.
Bardzo, bardzo ładne. P30, no na ścianie, do salonu, proszę, Philips, niskotonowy, wysoko-średniotonowy SIS, czego chcieć więcej. Obudowa adekwatnie duża, cena też adekwatnie wysoka. A my lecimy dalej, ale ciekawe. Houston, HT, tak? Houston, nie. S75, no to też jest 1700. Tutaj się płaci za SIS-a, tak? Za SIS-a, Philipsa średniotonowego, 2 Philipsy średniotonowe i wysokooktanowego Perlesa. Tak na pokrócie, w skrócie, tak? I za markę Bang Olufsen parę stówek. Lak jakieś, ale brzydkie. Lak czy laki wręcz? Laki, no to laki. Laki. Coś tu z tym rozpraszaczem do góry nie pykło. Jakby dołożyć tutaj jeszcze po prawej stronie rozpraszacz, bo to nie wiem co się... Aha, był. Aha, widzisz. Dobra. Czyli jak podskładać rozpraszacz, ułożyć je, no nie wiem czy to góry czy na dół. To nawet by było ciekawie, no ale... Jak nie piszą... Laki jeden. No nie piszą gdzie to wytłukli, więc no... Ale to są Nikt się za bardzo do tego nie przyznał. Wiesz co, ja sobie zerknę na nie, pozwolę sobie zerknąć jeszcze. Wiem, że przedłużam materiał. Ale wiesz co, tak spojrzę sobie... Perles, Philips albo Audax. Ale nie ma lipy. Tu wcale nie jest tak źle. Jest to wyzwanie, ale jest wyzwanie, tak? Źle nie jest, za dobrze też nie. 150 zł. Daj spokój. Okej. TLX 320. I na tą chwilę kończymy Hansa Studio. Hansa Studio. Studio 30, Darku. I cóż to takiego jest? W zasadzie kosztuje 500, więc całkiem sporo. Pytanie, czy wiadomo za co płacimy, tak? Tutaj Hansa Studio, od razu jest napis High Fidelity, nie ma lipy. Wysokość 40 cm, szerokość 23, głębokość 22. Czyli normalne, powiedzmy, małe monitorki. Nie wiem, czy 500 bym za to dał. No trudno powiedzieć, nie widzimy też przetworników, więc... No, znaczy myślę, że co tam w środku isofony to są Hanover, powiedzmy, wyprodukowane. Hansa Schiffer Acoustic Hanover. HSA, wątpię, żeby taki był skrót jakikolwiek. No ale powiedzmy 500 oryginalne, czy są ładne? No nie są ładne. Kurczę, wiesz co, 500 to bym mógł polecić coś takiego, Darku. Jeśli one by były ładne, zadbane. Wiesz o co mi chodzi, tak? No wiem, no to jest też stara, chyba matowa jakaś ta okleina. No tak faktycznie wyglądają przeciętnie. No, podzierane są po prostu. No 500 to wiesz, są też są inne kolumny, jak już wcześniej widzieliśmy, które w tej cenie można wyhaczyć tutaj na Allegro, tak? Bo na tym jesteśmy. Ale Grzesiek, może zagrają wybitnie. A może to poczytałbyś opis, może w opisie jest napisane, że grają dobra, wybitnie. tutaj przeczytamy. Nie grywane, nie rozkręcane, pewnie nie słuchane. Prawda, lecz nie testowane duszone. No to wybitnie. Nie, cena jest. Zresztą tutaj... Okej, zobaczymy sobie co dalej jest tam. 500 trochę drogawo moim zdaniem. Pewnie ważyły trochę więcej, to już waga robi swoje, tak? A tak jak już mówiłem też wcześniej, to jest... jest... to kolumienki niewielne, tam było napisane 13 litrów pojemności, to też nie są, to jest trochę większe niż... Małe też mogą być dociążone. No tutaj trochę bardziej klasyczne, już tak przeskoczyłem troszeczkę. 350 zł, Sharpy CP111 i powiem ci tak, 300 tak... Ja bym trochę szarpał tego Sharpa, jak to się mówi, tak? Bo fajne, stare widać, bo do 10W tylko. Jest na pewno 16 na basie, 5 wysokotonowy, 5 cm, więc zapewne papierowy. 40 do 23 tysięcy Hz. Więc takie... A gdzie te Sharpy robione były? Tam na tabliczce nie pisze, nie jest napisane, no gdzie tutaj też... jest Manufactured by Sharp Corporation Japan. Japonia. Tak, więc ręcznie wykonane, czy tam wyprodukowane, ogólnie ujmując, może tak przetłumaczyć przez Sharpa. Tutaj widać, że jest nawet wymienne, na rynek europejski przygotowane.
wejście, czy tam wyjście, w sumie wejście do kolumn, właśnie, nie? też dual coś takiego w swoich kolumnach. Podejrzewam, że z tamtego tu jest okresu. wymienne, tu jest wymienne, nie, to nie jest dualowskie. No dobrze, ale... ale... Okej, ja mówię, że też dual coś takiego stosował. Takie po skosie, tak, zgadza się. Tak. Szarpy, tak raczej by trzeba było poczytać, co to jest, natomiast wyglądają staro. Te też wyglądają staro. Nie wiem, czy kot umierał przy tej lewej kolumnie, bo chyba tak mu nie wyszło. O jeden skok za daleko. Po czym został spacyfikowany. No te są jeszcze chyba starsze, takie, no. Dałbym im szansę. Jest efekt kwiatka, czy cokolwiek na tym sobie odpoczywało. Tutaj tkanina raczej niestety, no, trochę za duże rozliczenie, klasyfikuje do wymiany, tak? Ale nie dosyć, że tańsze, no też pewnie 10-ohmowe, bo tutaj jest input power 20 W max. To mimo wszystko te mnie bardziej ciekawią takie nudy. Jeszcze widzisz, tutaj masz wejście u góry, widać, masz stare... Pokaż to wejście, pokaż to. Scrolluję. Masz na Jacka. Co to jest? Na Jacka? Nie na Jacka, tylko na Cincha. Na Cincha to jest? Tak, to jest na Cincha, więc to jest takie Cinch albo kabelki gołe, tak? Ale... Znaczy tutaj lewa, prawa to mogą być widełki, mogą być gołe przewody. Tak. To wszystko, natomiast tam po środku mówisz Cinch. No być może tak. Myślałem, że Jack, bo też Jacki stosowali w tamtym okresie, nie? Nie, Cincha. No ja mam takie jedne kolumny, w których mam właśnie Jacki. O, to ciekawe. Jedynie były Jacki. No ale takie nudy tańsze, sprawne, nietestowane, no bezpiecznie pan pisze, tak? No w sumie nie dziwię mu się, bo to stary troszeczkę rupieć. Jest. Ale 200 zł to nie jest jakaś... Można zaryzykować. Tak, poczytać, to nie będziemy czytać, jakbyśmy się rozwodzili na samych kolumnach, to by zajęło nam to 40 godzin. Jeśli nie lepiej, a połowa by się zdążyła sprzedać, zanim byśmy ten materiał zrealizowali. A co to za brzydactwa na górze To są wegi. Te brzydactwa akurat mi się bardzo podobają. Jak mi się podobają, to znaczy, że tobie też się podobają. Bo te maskownice są takie metalowe, nie? One stoją ogólnie na tym czymś, to nie jest kolumna, jak widać. Ale to jest taka wega, którą mieliśmy chyba w katalogu bodajże. Trochę by się lakieru przydało na nią. Natomiast tak, dobra, nie wiem o czym gadać, czy o amplituderze, czy o kolumnach. A cóż to jest? Lewa, prawa strona, masz 3 zestawy kolumn. O, jak miło. Więc już jest tak, powiedziałbym, na wypasie. 3 zestawy kolumn, 3 Grześku, 2 zestawy kolumn pod różne impedancje. Regulacje średnich masz jeszcze, czyli to był naprawdę z wysokiej półki amplituderek wtedy. Ta wega. 31 hi-fi. Tu nie ma lipy, więc kolumny jeśli są od tego, wydaje mi się, że są. One tutaj są tak trochę nieładnie ułożone, ale myślę, że ten zestaw by naprawdę zadowolił niejednego słuchacza. Zresztą widać tutaj, tak jak przy okazji tamtych kolumn, które były wcześniej, ktoś je trzymał na boku, dlatego na boku są filtry, bo nie każdy, i de facto nie każde kolumny Darku dobrze brzmią w pionie. Bo akurat miałem takie coś, to co w sumie mam. To są Heko bodajże B230, coś takiego. To są przedziwne kolumny, bo to są monitory takie ala 20, tylko są 3 basy 13, połączone szeregowo i do tego wysokotonowe. I one, o dziwo, z racji tego, że te basy są po jednej stronie, one mimo wszystko lepiej brzmią leżąc niż stojąc. Wiesz co, ale tu mogło być coś takiego, że ktoś po prostu miał regalik o ograniczonej wysokości, tak, i no ja tutaj wykminiam jakąś teorię, kurde, a tu. A to był po prostu niski regał. No i nie sfakturowali do tego regału. Dobra, szukamy dalej. KL 3090, jak nowe. No to jak nowe też brzmi fajnie, prawda? 3090, no powiem ci śliczne. To jest właśnie, to nie są kolumny, znaczy no, są ładne kolumny, tak? Ładne. Nie trójdrożne czy dwudrożne. Jest ciekawie, bo głębokość powiedzmy jest prawilna. Tu może nie być źle, by trzeba było się przejrzeć. To jest pewnie Japan. Japan, Trio Japan. O, jest przybliżenie, przepraszam, 35 W. Crossover jest na 5400, tak więc to nie są trójdrożne, tylko dwudrożne. To co mamy tutaj za tą ładną siateczką, Bass Reflex, ale ładnie ukryty.
1500 zł, drogo, niedrogo, no teoretycznie zawsze by można było przymalować. To one wyglądają jak moje Akai. Wypisz, wymaluj moje Akai o symbolu. Nie pamiętam jakim, bo ja nie mam głowy do symboli. Wiem, że mam takie albo nie takie. Ale po prostu też wyglądają takim tak, z takim samym. To jak tak, grają te Akai? co trochę je próbowałem podratować minimalnie lepiej, natomiast ten horn na górze, on tak piszczy, tak skrzeczy, tak drży ryja normalnie, jakby go ze skóry obdzierali czasami. Ja go trochę ciachnąłem kondensatorem nowym i on minimalnie przestał, tak? Też poprawiłem wygłuszenie w tych kolumnach, ale te wysokie tony, właśnie ten horn strasznie dominuje nad tym głośnikiem, nad tą kolumną. Warto by było, Darku, że tak powiem, porównać te Akai z Altusami, że nie takie polskie straszne, jak je malują. Japończycy byli lepsi. To wiem, że Altusy jakby szły na Japonię na rynek, to by byli zachwyceni. To jest takie ciekawe, by trzeba było się jakiegoś Japończyka. No to wiesz, ewentualnie trzeba by było podłączyć sobie do wzmacniacza parę Altusów, parę tych Akai i wtedy Akaje by ci szły górą jak piła, rozumiesz? No, Altusy by powiedział, kurde, jakie to jest mięciutkie, przyjemne brzmienie, a te by się rozpływały po dywanie Altusy, no i wtedy byłby złoty środek. Taka ciekawostka, no dla chętnego. Co jest w tych Akajach i podejrzewam to samo jest w tych Kenwoodach, tam niestety jest przy głośniku niskotonowym bardzo twarde zawieszenie, ono nie jest stare, ono po prostu takie było twarde, tak twarda gąbka jak diabli, no i ale do końca resztę psuje ten tak zwany horn, ta tubka, ona jest piskliwa jak jakiś jakiś piezoelektryczny głośniczek to gra, tak? Jak jakiś piezo. Okej, tutaj pan dał taką zagadkową aukcję, bo opisał, no nie wysilił się. CS77, stan super stan teda do ustalenia. No okej, no jest wyjście, tak? Pioniery. No stare kolumny na. Tak, ja takie pioniery powiedzmy mam. Masz. Mam, nie wiem jakiej to jest wielkości nawet, bo nie sprawdzam naprawdę, szkoda naszego czasu. Powiem tyle, że one grają fajnie. Też mam takiego horna jak to Akai, żeby było śmieszniej. Bas u mnie jest chyba 30. I tylko jedyną zaletą, to znaczy największą zaletą, nie jedyną, oprócz dźwięku oczywiście, to, że to są 16-omowe kolumny i grają naprawdę fajnie na nawet słabej lampie, bo skuteczność tam jest prawilna również. Okej, no tutaj z racji zagadki nie będziemy tracić na to czasu. Warfendale Devondale 3. Takie magnumy, tylko magnumy. W sumie to są magnumy, tak? Magnumy kosztowały 1700, tu masz Devondale. Chyba na 25 basie. Aczkolwiek, no właśnie, tutaj nie wiem, czy to nie jest 30, więc w zasadzie to jest to samo co ten Magnum, tylko że po prostu inaczej nazwany. No duże, fajne kolumny, no, być może zagrają. Myślę, że raczej na pewno to zagra właśnie i to jest to, bo to jest mniej więcej to samo co przy tych Magnumach od Warfendale'a, tylko że inaczej nazwane. Także 1000 zł, ale bezpieczny zakup. Tak, to jest bezpieczny zakup, pod warunkiem, że miecie kable, kondensatory i wygłuszenie. Dobra. No bo to się często sypie. 50 zł to chyba kolumna, to nie patrzymy, bo to wartości stereo nie ma. Te JBL kontrole też kiedyś kupię z ciekawości, bo nie są drogie, natomiast no to właśnie. są, wiadomo, to są sceniczne raczej takie na... To są takie do nagłośnienia knajpy, baru, plastik. coś takiego, tak, jakiegoś zewnętrznego tarasiku przy knajpie, przy barze, przy smażalni ryb, to jest do tego. No one tutaj całymi tabunami po Allegro chodzą, te JBL kontrole, więc... Tego jest dużo. GL 210, czyli takie najmniejsze chyba kantony. Ze wszystkich 200 zł, taka cena przyzwoita, powiem wam, bo jak je zaprzęgniecie do fajnego suba, wobec tego chyba nie ma za bardzo co podchodzi do tych kolumn, no to mimo wszystko to są kantony, one też bez powodu, powiedzmy, jakiejś renomy nie mają, no zobacz jakie maleństwo śliczne. No ładne, bardzo ładne. Tylko brać, tylko subwoofer, aż zobaczymy pasmo tego. 48, no optymistycznie bym powiedział, podeszli do tematu. Ale niech tam będzie, że 48 Hz to wyciąga minimum. Niektóre naprawdę duże kolumny od 40 szły, tutaj 48, więc... Okej, dobra, nie będziemy tego rozkminiać, 200 zł, dobra cena, jeśli są sprawne. Przepraszam, jeśli nie sprawdzamy, bo nie chcemy, bo i tak już trochę przegięliśmy z czasem. Grundiki w cenie 500 zł, to są boksy, Lautersprecher boksy piątki na szerokopasmowcu. One ogólnie
jakby to powiedzieć, dla mnie są ciekawe z racji historycznej, bo to jednak są dość stare kolumny na ciekawym głośniku. Jak to gra, nie wiem, i jestem mega ciekaw. Bo ta kolumna, zauważ, Darko, ona jest też mega głęboka. A to do tego nie powinien być jeszcze głośnik centralny, Grześku? Czy tam... Co? Raczej nie. To nie są audioramy. Myślę, że można było może przez audioramę to popchnąć, aczkolwiek raczej nie. To były typowe głośniki, na przykład do tam Grundika, RTV jakiegoś niższego, 350 na przykład, czy coś takiego. To był po prostu, żeby zrobić z tego radio, w cudzysłowie. Z tych głośniczków. Lecimy dalej. Boxy 1600, to już mieliśmy chyba takie boxy. Chyba tak. W innym kolorze, to są bardzo ładne, białe. Osobiście mi się podobają. No ładne. Po prostu ładne. Szkoda, że nie ma tablic znamionowych, natomiast chyba mają te 10-20 W więcej mocy. Następne. No tutaj jest efekt optyczny chyba najważniejszy, bo 1000 zł, 506 to nie jest niski model. Tutaj ten prism, ten rozpraszacz de facto na wysokotonowcu robi robotę, tak? Je się kupuje dla wyglądu. Natomiast one dopiero zaczynają robić robotę, jak w zasadzie przestaje się używać tego wysokotonowca i dołącza się z tyłu, bo widzisz, one mają tutaj wyjście dedykowane, tutaj będzie widać na ostatnim zdjęciu najlepiej, na te kopnięte kwadraciki, na audioramy. No. Je podpinasz tutaj i wtedy praktycznie odcinasz wysokie tony w tej kolumnie audiorama to przejmuje całkowicie i robi się zupełnie inna klasa dźwięku. To de facto robi za 2 subwoofery. Ok, ciekawe kolumny. A Iwa, takie nowsze, to też by trzeba było kiedyś przetestować, bo to tak powiedzmy ciekawy styl lat 90., a to już jest 25 lat już mają te kolumny, tak więc już pod klasyka podchodzą. Lecimy dalej. A ile ona kosztowała? 200 zł. Samba 250 za złotych 400. Mówiłem, to że chyba nam się trafiało. Trafiało się, tak, jeden zestaw taki nam się trafił. Sansui SP150. Wykonanie przepiękne. Jak to gra? Jak twoja Akai? Być może, nie neguję. To gra jak twoja Akai po prostu. Nie jest źle, ale jest bardzo podobnie. Więc tutaj, jak ktoś bardzo marzy o kolumnach Sansui, może je kupić. Ja osobiście słyszałem lepsze. Tu jest na przykład ten wysokotonowy, który nomen omen często gęsto Japończycy, Technics nawet go stosował. To jest taka kopia chyba Philipsa, przetwornika, taki chornik powiedzmy. Reszta prawilnie, takie ładnie. Przede wszystkim one się bronią wyglądem Sansui. Cena 1300 zł, raczej za wygląd bym powiedział. A my lecimy dalej. Te JBL mieliśmy, tutaj pan wycenia je na tak. Te mieliśmy albo podobny model, przepraszam. Może niższy. No może niższy, właśnie tutaj już nawet zapomniałem jaki to był. Proszę cofnąć do tyłu. Aczkolwiek duże kolumny, widzę, że pan Revoxa używa w swoim pokoju. Albo Revox stoi po prostu. Ile ja się dzisiaj o Revoxie naczytałem. Ja nie mogę. O, to jest dobra cena, mimo tej kopułki wklęśniętej. Bo to masz de facto łotewskie te... zapomniałem. Radiotechniki, tylko pod diorą. To jest radiotechnika. Na 2 basach 20. To waży, to gra. Dość dobre polskie, ale nie do końca polskie kolumny głośnikowe. Tutaj jest przecenione na 450 zł. Myślę, że te kopułki wgniecione to jest największy ból tyłka w tym wypadku, bo tak. Tu by można było równie dobrze membranę jakąś obrócić i wkleić. Tej wielkości to jest, no ale coś za coś. Cena okej, naprawdę okej. Radiotechnik słyszałem tutaj następne pioniery, ktoś próbuje się pozbyć. No i zobacz, dużo jest tych kolumn. Dlaczego ludzie je sprzedawają? To jest też czasami dobre pytanie. Dlaczego niektóre kolumny idą? To są handlarze i są kolekcjonerzy, którzy się pozbywają pewnych rzeczy. Więc tu można się zapytać, dlaczego te akurat są tu, a nie są odsłuchiwane. No, kolumna jakby może na to się komuś osłuchały. Albo miejsca zabrakło, okej. Albo miejsca zabrakło, tak. A niektórzy wspinają się po szczeblach tego audiofilizmu, więc idą coraz wyżej. Tak. Max input 150 W.
No powiem ci, to bym zaryzykował. Ile pan chce za nie? 4200. No to już trochę mniej. Jak na ryzyko, to jednak no los w Totka jest troszeczkę tańszy. Tutaj klasyki, chyba głośniki niskotonowe raczej nie z tej parafii. Ale ogólnie dobrze, poprawnie grające głośniki, chyba takie najbardziej popularne, jeśli chodzi o PRL, bo były po prostu dostępne, tak? To był zamiennik takich ZG40 do Radmora. Tutaj teoretycznie powinny iść na tył. Jak ktoś miał więcej kasy, to ZG30 C201 ładował na tył. Nowe. Tutaj tą stroną to prawie przeskoczymy całą. Same nowości. No i taki Technics, proszę. To są te, co ty masz, czy większy model? I to jest dużo większy. To są SB... Tak, to jest dużo. No właśnie, SB ile? 1970, fajnie. Serio? SB 1970? SB 1970. Jest tak napisane, nie inaczej. Dokładnie, więc to jest jakaś wcześniejsza albo późniejsza iteracja, powiedzmy SB trójek, czwórek. Nazwy mogli zmieniać w zależności od rocznika, natomiast jeśli one grają tak samo jak te małe, a one to je będą grały, co tutaj ja od siebie mogę powiedzieć, absolutnie warte tych pieniędzy. Tak jak mówię, nie cierpię sprzętu Technicsa, a tutaj spokojnie można wydać te pieniążki. Będzie pan zadowolony, jak to się mówi, tak? Nie no wiesz, też nie deprecjonujmy tak sprzęt Technicsa, no bo tam korektory były Technicsa fajne, zawsze mówię, magnetofony, tak. Gramofony, tak. No i kolumny, jak wiesz, się trafiały, bo sam wiesz, konsumencjacze robili do... No. Tak, no coś musiało nie pójść. Tutaj by trzeba było doczytać właśnie, co tu się stało, czemu pan na przykład daje takie zdjęcie, że tutaj na którejś kolumience było pokazane do góry, że jakieś głośniczki sobie leżą wesoło i odpoczywają. Nie wiem. No to może trzeba opis przeczytać, Grzesiek, zaryzykujmy. Ale mamy czas na to, no kurczę, no nie mamy, właśnie chcę to mijać. No nie mamy, no ale już wysokie, wysoko to nawet wymienione na Wi-Fi. No. Czy ja wiem, czy to warto było tykać? No okej. Ale no jak nie domagały. Jak nie domagały, to trzeba było. No okej, no bo oryginały nie były złe, no ale Wi-Fi to też ustalmy nie jest źle, więc tutaj źle pan nie poszedł z tym. Mógł wymienić na cokolwiek gorszego. Jakiś tajwański głośniczek, może byle jaki. Bo te tajwańskie to jest dla mnie olbrzymia tajemnica. Skąd one się wzięły, dlaczego, jak grają i tak dalej. Co tu mamy? Wintel Stereo SP90. SPM to... bym powiedział... Co mówisz? Że co to jest na pierwszy rzut oka? Ja się nie odzywam. Nie wiem, tonsile. Wiesz co, kurde, tak wiesz, zażartowałeś, ale... Czemu nie? A pokaż, może z tyłu jest coś napisane. Nie, są głośniki pokazane, więc zaraz się okaże. No nie tonsile. No nie tonsile. I to powiem ci, jest też Audax, tak jakby chodziło, tak? Czy tam ITT. Ten niskotonowy. Ale tu jest ślicznie. Ciekawy ten koszyczek. W takiej puszeczce wręcz on wysoki jest to taki właśnie chyba piezoelektryczny. Zobacz, jaki wysokotonowy. Ja je kiedyś widziałem na żywo. Nie wiem, czy to są piezoelektryczne, czy jakieś stare po prostu przetworniki, czy jakieś po prostu tanie przetworniki. No to jest taka kolumna dla mnie. Usiądź, poczytaj człowieku. No, puszeczka ładna. Kurczę, tu może być mimo wszystko dość ciekawie. Mam nadzieję, że pan coś wie więcej. SP90 po prostu. PCM, tak? To może firma PCM. No. Tak jak mówiłem, Audax, tak? Najprawdopodobniej Audaxa to są głośniki. Widzisz? Wszystkie przetworniki oryginalne Audaxa. No. Prawdopodobnie, ja też mówię, że prawdopodobnie, że to jest Audax. Niskotonowy to jest Audax. Wklejony, bo wklejony. A cena? Bo znowu cenę. Kurde. To już poszło. Chyba 170 zł. Już poszło, panie. A no to widzisz. Nagraliśmy coś, czego już nie ma, niestety. Ktoś przeczytał, że Audax i ten, no ale to dobra. 170 zł. Tak. Do ogarnięcia i być może fajnie zagra. No na Audaxie jak najbardziej. Może zrobić coś z tego innego. Stare kolumny 50-70. 50-watowe stare kolumny. Jakby były stare i 50-watowe, to by były mózgotrzepie tak zwane. Tu też jest bardzo ciekawie.
Zobacz, kurczę, czym dalej w las. Myślałem, że to będzie taki odcinek, o, przelecimy, znajdziemy może 5-10 fajnych kolumn, ale nagle, i proszę, kolejne kolumny niemieckie, które wyglądają bardzo ciekawie, bo średnio to nowy to wygląda trochę jak ten, cały czas zapominam, Fostex. Fostex? Tak, ja mam takie cudo japońskie, właśnie, ja nie wiem, co to były za głośniki, w tej samej manierze są robione taki odwrócony zawias, wyciągnięty Sumity do góry raczej. kołnierz. Sumity bym powiedział, ale to... Ja mam takie kurdupelki i u mnie to robi, tylko że jest wielki kapsel jest na tym, tak? Na całej wielkości membrany mam kapsel, tu jest mała ta przeciwpyłowa kopułka, u mnie jest bardzo duża. Diabli wiedzą, mówisz sumity, może sumity. Może sumity, tutaj tak bym się zastanawiał, czy coś tu nie było wymieniane. Ile pan chce za to? 300 polskich złotych. Doczytać. Bas 27 cm. Doczytać, bo może nie być źle, ale ten basik mnie troszeczkę boli, bo to wygląda jak Westra. Zresztą te głośniki tak trochę nie pasują tutaj do kompletu. Być może coś było wymieniane, to no, tutaj ostrożnie bym podchodził. Kantony CT1000. Nie polecam dla kogoś, kto mieszka w bloku, chyba że naprawdę lubię, jak części się podłoga. No potężne kolumny, tak? To zresztą sumujemy 20 do 30 tysięcy Hz pasmo przenoszenia, te 30 to mogli sobie napisać. 110 W w sinusie utrzymują 4-ohmowe. No potężny kanton, no co tutaj dużo gadać, tak? Tak. 2,5 tysiąca raczej nikt się na to nie rzucił, jeśli nie jest jakieś wybitnie zrobione. Heko Vintage, tutaj Heko sobie ominiemy, bo to chociaż to są blokunkty, kurde, a nie Heko. To pan pisze, że Heko. No to są, Grześku, płaskie kolumny, więc... Ja wiem, ale mi chodzi o maskownicy, chyba rzeczywiście tam pisze Heko. Bo raczej... Ale ładne pan ma paznokcie. Zrobił sobie. No. Nie, ogólnie tak Heko być może to zrobiło, ale to jest blaupunkt. I to jedno drugiego nie jakby to powiedzieć, nie wyłącza, tak? To, że Heko gdzieś tutaj jest napisane, a jest napisane, nie wiadomo. Ale obstawiam, że mimo wszystko, że to jest Heko, o, def. Będzie Heko, bo zwrotnice Heko miało taką manierę przy płaskich kolumnach, oni zamieszczają do... To może pańskowice jest blaupunkt, ale środek zwrotnica jest Heko. No mówię, jeden drugiego. Oni tak te zwrotnice mocowali, przepraszam, na śrubę. Okay. Jeszcze do Boze 301 już mieliśmy, 5 stówek. No, Boze gra jak Boze, tak? Kiedyś dawno temu oglądałem film, że właśnie szczególnie te kolumny amerykańskie, one są już podbarwione, mają budowany kontur właśnie Boze. Dlaczego zawsze brzmią troszeczkę lepiej niż inne? Bo kontur już jest na dzień dobry. Te M88, oj, marzyłyby mi się. Nie wiem, czy bym je postawił, ale... Co to, Arkusy? Arkusy, tak, ale to są już takie nie dosyć, że przepiękne kolumny. Wi-Fi, ITT Nokia i wysoki też pewnie Wi-Fi. A ty nie miałeś takich Arkusów czy podobnych? Pamiętam, miałeś, mam, nie tylko miałeś? 4 razy mniejsze. Takie? Tak, masz, aha. Mam, gdzieś tam mam tylko 4 razy mniejsze. To są aż tak duże uważasz? Znaczy nie może aż tak duże, ale są na pewno większe, które posiadam. I to najważniejsze, pod spodem jest odpór stratny, tak? Cienki, bo cienki, ale jest. I te Arkusy naprawdę, no, robią robotę. Tak jak wszyscy się zachwycają Brownami, to dla mnie to są Browny jeszcze takim otworem stratnym, gdzie ten głośnik po prostu ma lżej do pracy troszeczkę. Więcej może się odchylać, co daje większą skuteczność. Owszem, łatwiej spalić kolumny na bazę refleksji niż zamkniętą basem, bo nie ma kompresji tego powietrza w środku. Ale mimo wszystko jest ciekawie, tak? 500 zł za takie kolumny. Nie wiem co to. Ale powiem ci, to może być, kurczę, warte 500 zł. Wymienione. No i nie wiadomo co to jest. No, to jest takie coś do poszukania, powiem ci. Bo widać, że tutaj ktoś troszeczkę pracy w to włożył. To nie są takie samoklepy, wydaje mi się.
Jeszcze regulacje masz. No jest ciekawie. Sam kształt mnie urzeka w tych kolumn. Cóż to jest? Zresztą podejrzewam, że głośniki mogą być warte troszeczkę pieniążków. Może to Philips średniotonowo, bo jest chamsko zaklejony. Tak więc tutaj obstawiamy Philipsa na środku. Może samoklep. Dobra. Tu jest za dużo dywagacji na ten temat. Aczkolwiek to sobie chętnie będę obserwował, bo sam z ciekawości sprawdzę, co to jest. Jak macie jakieś pomysły na takie odcinki, to możemy sprawdzać jak najbardziej. Tylko kwestia tego, że tu już za głęboko w bagno zabraliśmy. Bliżej mamy do brzegu. A kogo ja oszukuję? Mamy dalej do brzegu. No ty właśnie chciałem powiedzieć, że jesteś optymistą, bo już jesteśmy po noc w wodzie. Tak, Fonika A17, ładnie odnowione. Po renowacji 650? No, to jest warte, jeżeli jest wszystko ok, to jak po renowacji. No, tak nie do końca. No właśnie. Z zewnątrz, ale nad tymi wysokimi bym trochę się pochylił, bo jednak uszkodzony. Znaczy nie od tej parafii jest jeden wysokotonowy uszkodzony ogólnie. Widać, że tak są na pierwszy rzut oka, więc owszem, one będą grały, bo tu przede wszystkim chodzi o tą ceweczkę, żeby ona tykała, wytwarzając wysokie tony, a nie membranka. Ale, no. Właśnie, ale. To nas nie ciekawi. T plus A Criterion TB120, no. To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawa konstrukcja. Cena nie będę tutaj się wypowiadał, czy jest wysoka, czy niska. Ale to widać, że tu nie ma lipy i na pewno coś w środku siedzi w nich. Jeszcze jakieś głośniki, być może do góry, być może na dole, cholera wie. Ale jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. No i też ładnie wygląda. To jest taki mebel. Czy od przodu, czy od tyłu. Nawet można od tyłu do niej zaglądać. 120 W w sinusie, 34 Hz do 30 000. 2700, ale powiem ci, okej. Tu cena jest ok. Wiem, że to jest dla niektórych wysoka cena. No ale no nie wszystko może być po 100 zł. Tutaj Onkyo SC400 490 zł. Tutaj nie będziemy wchodzić nawet. No Onkyo. Nie wiem, czy ktoś za tyle rzuci się, bo sam nie mam pojęcia, jak te Onkyo grają, szczerze mówiąc. Sony, nie? Zeusy chyba nie staniały od 10 lat. Ani nie podrożały. Tyle co kosztowały, tyle Zeusy kosztują. 200 W w sinusie chyba, TLC nawet marka. Miałeś Zeusy, czy nie miałeś? Nie, ale słyszałem. No właśnie, no i? No i kanapa się przesuwa. No, to jest po to zrobione, żeby kanapa się przesuwała, lub też na małej dyskotece troszeczkę imprez zrobić. O, RFT Symfonia. To są bardzo ciekawe kolumny też. Symfonie. To ma cała seria sprzętu Symfonia. Bardzo ładnie odowione. Wiem, że szerokopasmowe, ale tu z racji wyglądu, to z maleństwa, no są po prostu ładne, tak? To jest taki klasyk do cichego słuchania, bo nie każdy robi też dyskoteki, tak? Nie każdy potrzebuje Zeusa, żeby nacieszyć się muzyką, a na pewno głośniki szerokopasmowe pewne zalety w stosunku do innych głośników mają. Jest sprzęt czasów wzmacniaczy czy amplitunerów, bardziej w tym przypadku germanowych, także one do tego się nadają. To pominę, bo to i tak za dużo czasu poświęciłem na tą kolumnę. No JBL wywaliło po prostu niesamowicie dużo, ale zdjęcie jest takie, że nie ma co rozkminy robić. W cenie 1200 zł. A Iwa. Ale śliczne. Jest dużo takich kolumn bardzo fajnych i to w granicy około 100 zł na rynku. 25 W. Pięknie. Made in UK. To mi ci nie wiem, czy nie kupię. Czy to do jakiegoś zestawu jest ta Iwy? Nie wiem, ale są śliczne. No dobrze, jeśli ci się podobają, to... Tak, i Made in UK troszeczkę do mnie przemawia. Złotych 99, więc bez przesady. Audio Bronze troszeczkę nowsze chyba są. Dobra, lecimy dalej.
Martin Logan, no to jest 7,5 tysiąca wstęga i tutaj jak widzicie wstęga już wspomagana przez jakiś subwoofer na dole, bo to no nie da rady. Ze wstęgi bata się nie ukręci. Żeby tu gnało niskimi tonami jakoś niesamowicie. Mało interesujące tutaj, no wstęga na wysokich tonach. Audio Vector 31 tysięcy. To pewnie pierdolnięcie ma, ale okej. To już jest za wysoka półka, dla mnie przynajmniej. Radiotechnika S70. O, to jest takie coś, co mnie interesuje. To bardzo ładne radiotechniki, chciałbym zauważyć. Trójdrożne, ale przepiękne. Powiem ci, przepiękne i aktywne. I aktywne, no właśnie, dokładnie. To jest ciekawe. No, bardzo, bardzo fajne. To jest taki, no, creme de la creme, jeśli chodzi o PRL przynajmniej, więc no nie ma lipy. Bywało, że ruskie, nie wiem czy to jeszcze z czasów Związku Radzieckiego, czy już po, ale bywało, że te ruskie kolumny właśnie fajnie grały, mimo całego ich zacofania technologicznego, więc może to jest... No te są śliczne. Te są śliczne. Bardzo mi się podobają te kolumny. 750 zł. Jakbym miał taki preamb jak ty, to może sobie o nich bardziej pomyślał. Tutaj mamy F51, czyli SIS, 20 na basie. Prawilna, dobra kolumna, wydając te 600 zł, jeśli ktoś nie przegnie z wysokimi tonami. Chociaż tutaj masz wysokotonowy już SIS-a 18 mm. To raczej ich nie spali, będzie naprawdę przyjemne słuchanie, przyjemne granie na tych kolumnach, oczywiście w warunkach domowych, nie ekstradowych, więc tutaj ok, 600, one są warte tyle, jeśli są sprawne. Lecimy dalej. Następne, te są pioniery, myślałem, że Jamo. Następne praleczki. Też CS603 pioniery. Praleczki takie mniejsze. No ładne. No to są kolumny, które robiły wrażenie przede wszystkim chyba gabarytami, tak? Ładne pioniery. Pionier jednak Ładne. Dokładnie. Trochę maskownicy wymienić, za dużo nie ma co tykać. 1800 zł. Cena no to już jest jakaś ta cena. W miarę przystępna, znaczy się w miarę, no. No w miarę, tak, w miarę. No wiadomo, jeśli by było strasznie napolone, to nie byłby problem. Ale no nie jestem. Duale CL450, taki chyba podstawowy model. Kolumny w miarę ciekawe też, może kiedyś będę miał okazję posłuchać duale akurat osobiście jakieś tam posiadam gdzieś. Jedne, drugie, trzecie. Gold Star czy LG nie sprawdzamy. Później mamy co? Brown LS 120, czyli takie nowsze kolumny Browna. 1300 zł. No właśnie Brown się bardzo dobrze broni, bo to jest to prawie to ADS, bym powiedział. To może fajnie zagrać ten Brown, tak? Fajnie zagrać, przede wszystkim też bardzo ładnie wygląda. 1300 zł to takie, jak ktoś wie co kupuje, wie co chce mieć, no to spokojnie może te Browny, myślę, że szarpać za tą cenę, bo są ładne, tak? Bo każda wada, każda jakaś skaza, no to cena automatycznie w dół, tutaj skaz nie widzę, więc jest ok. 1300 zł za ładne Browny, jak najbardziej. Następne HX mieliśmy wcześniej w cenie 500 zł, znorane, zjechane, tutaj mamy za 950 zł, ładne, oryginalne nadal HX. Do regeneracji. Aha, do regeneracji, być może zawieszenia. No tak, ale obudowy są przynajmniej ładne, tak? Tutaj nie ma zewnątrz, bo wiadomo, to są tonsile, tak? Pianki pewnie wypierdziałe, ale poza tym wszystko w oryginale. Więc ok, tutaj jest ok. JBL następnym. JBL naprawdę jest w cholerę. Tak. Klipsie to już nowe, tak. ViSonic, one są rzadkie dość, ale ViSonic, no to jest taka mniej znana marka w Polsce. Myślę, że warto by było podjechać, posłuchać, jakby ktoś miał blisko do ViSoniców, żeby coś z tego zrobić. Lub kupić. Cena zresztą 350 zł plus tą paliwo, ale przynajmniej macie pewność, że dotrą do was w całości, bo sami je wiecie. Dobra, dalej nic ciekawego nie było. 18 strona. CT2000, no to już są wielkie krówska. Tam mieliśmy CT1000 za 2450, tutaj mamy za 4600 już CT2000. No ogromne kolumny, to są poganiacze, tak? Widać, że są potężne. No, więc tutaj no cena
No one podróżały, może tak powiem delikatnie. O, Batrafiaksy z tyłu, to takie tunele de facto. Zrobione. No kanto, nie powiem, no. Czy ja No się... ale nic, może kiedyś na targu za 500 zł będą, kto wie. Tak, i wszystkie przetworniki do wymiany, do klejenia i wejdziecie, kurde, no. Teraz właśnie to. O, Yamaha NS10, takie. Widać, że na płasko powinny grać raczej do rozstawienia. No ale ładne. Tutaj w Polsce raczej nikt się na to nie rzuci. To by musiał być naprawdę ktoś, kto... Oj, ta już się rozleciała. Musi nie rzucam. Okej, 1800 zł. Czy tutaj mamy Altony? To już każdy wie, jak Altony wyglądają. To... Ale ładne. No okej, 500 zł. No piękne, po prostu piękne. No nie, dobra, membrana jest pokrzywiona. Cholera jasna. Szkoda. Ale nie stały w piwnicy raczej, więc można się zastanowić, jak tych szuka Altusów oczywiście. Herberty następne, tak, no to jest dami 35 000. Tak jest, no to cena nie mała. Ale tutaj plus standy pan pisze, Rogos Audio. To wtedy też pewnie zdychę. No dokładnie tak. Dobrze, że kabli nie dorzucił. Żartując sobie troszeczkę. Bo mogły też jeszcze oddychy podnieść wartość całego zestawu. Szarpy też takie, to nas tutaj będzie interesowało. SP6300, następne, to są co, Sansui? Sansui. No tylko tak nie wiem, czy warto, jak dwa roczne głośniki niskotonowe są wsadzone. Stąd i ta cena, Grześku, 1300 zł, wiesz? One aż tak drogie są? Znaczy, Podejrzewam, że gdyby... A widzisz, no dwa bo- różne głośniki, no tam powiedziałem to przed chwilą. wciśnięta kopułka. No tak, aż... nie słuchasz mnie. Ale ja nie wiem, czy to była ironia, czy na poważnie. No. Na poważnie mówią, że dwa różne głośniki są niskotonowe, więc To, że dwa 1300 różne głośniki, a propos ceny nie wiem, czy ironizujesz, czy mówisz na poważnie. No, że tanie? To chyba nie. Raczej powiedziałbym z racji upierdliwości szukania tak starych przetworników. No trochę drogo. No. No coś z tym trzeba było zrobić, żeby to po ludzku powiedzmy wyglądało, tak? No, to jest tak, jakbyś kupił samochód 3 kołami 15 i z jedną 13, bo akurat była, tak? Może by opony się dobrało, może wszystko byłoby ok, ale byś nie wkurzał się? Wiesz, wkurzałbyś się. No to trzeba było obniżyć o to cenę i byłoby na nowe koło, nie? No. Dobra, pieprzyć to, no jest jak jest, nie? No, Philipsy, niski model, lata 80., pierwsza połowa, upierdliwa rzecz, ten głośnik wysokotonowy, bo zaklejony na amen, to wszystko trzeba rozrywać, rozklejać i się z tym pałować. No chyba, że nie trzeba. Trzeba. Jak nie masz powodu, Grzesiek. Jak nie masz powodu, nie trzeba. Ale jeśli masz powód, to już masz przechlepane. Elektrovoice'y, Voice'y nawet tanie, 2400. nawet tanie jak na Elektrovoice'a. No ale to widocznie czymś się broni. Myślę, że świetnym brzmieniem i dynamiką, tak? Tutaj kiedyś... Małe nie są. No małe nie są. Tutaj chyba nie jest pokrętło na przodzie, tylko to jest wysokotonowy chyba taki tyci. Tak. Sądzę chyba, że tam jest jakiś głośnik właśnie ukryty jeszcze. No raczej tak. Średni i... No tu już w ogóle już przedziwnie jest, jeśli chodzi o rozpraszacz, czy tam taką funkcję tutaj przynajmniej ta kopułka pełni. No, bawili się chłopaki. Philips, maskownice, para, 50 zł, super. To są co? Browniki, LS130, chyba były jeszcze LS150. Duże kolumny, 1400 zł. Też jak najbardziej, podobnie jak tamte poprzednie Browny. To jest Brown, tak, a szczególnie, że to jest duży Brown, to jeszcze bardziej bym był ciekawy, jeśli to by miał być. O, jeśli bym szukał kolumn takich dobrych w różnych zastosowaniach, to na pewno bym jakiś Browna pomyślał, więc to jak najbardziej lepszy to jest wybór niż jakieś takie nowsze konstrukcje na pewno w tej cenie. Kefy. Kefy z koaksjalnym głośnikiem chyba, wysokotonowym. No okej, 1300 podobna cena. To już teraz bym musiał odsłuchać te kolumny, żeby coś pomyśleć na ten temat. ZG30C. Wydaje się ładny stan. No, oryginalne, ładne, parka. Zawieszenie wymienione. Tutaj widać najpierw lub nie widać. Wokół niskotonowego masz taki pierścień, jakby takie przetłoczenie jeszcze.
No. Widzisz? No. To jest właśnie membrana No. oryginalna, bo te nowe chińskie nie mają tego garba takiego. Aha. Ciekawostka, jeśli chodzi o tą silę. Kanton, jedna sztuka, no to fajnie. XE, no JBL. Kurczę, nie wiem, co się stało, że tych JBL. Goodman MS oglądaliśmy tutaj, coś się stało z tą membraną na basie. Wysokotonowy nie działa przy tych mezo, więc trochę zabawy z regeneracją tego będzie. Albo tu jest kwadral włożony w ogóle. Wysokotonowy, bo wygląda trochę jak na kwadrala. Nie wiem, czy pan w opisie o tym nie wspominał. 360 zł, no ale Goodmans, tak? To jest dla mnie jedna z ciekawszych firm. Podobnie jak ta EMI na początku, która była. ZG15, C11, no to tutaj pan nie zjął maskownicą, my też nie wejdziemy. Duale. Też tak z ciekawości troszeczkę. To jest taki dual chyba już pod marką Thomsona, więc czy warto tę łapy wsadzać? Może być lepiej niż to wygląda. No tutaj co możemy? Niektóre powiedzmy możemy coś powiedzieć o przetwornikach lub je słyszeliśmy, tutaj ich nie słyszałem, natomiast z pewnością w dużej ilości kolumn, które ja słyszałem, to właśnie głośniki wysokotonowe, które były na membranach papierowych, tak jak tutaj. One grały dużo lepiej, dużo ciekawiej i cieplej niż kopułki jakiekolwiek. Myślę, że nie masz wrażenia, że one wyglądają jak głośniki estradowe tak troszkę? Troszkę tak, ale taka już moda była. Moda, bo to chyba nie są za duże kolumny, to są jednak monitory. 450 zł, może kiedyś się trafią. To mówię, do testów to by musiało być, że tak powiem, tańsze de facto do zakupu, żeby później można było to chociaż sprzedać z tą samą cenę. Jeśli się okaże, że coś jest nie tak. Reference 3A 3,5 tysiąca, chyba nowsze troszeczkę raczej 90 lata. Tak, przyłączam już bananki, więc jest ok. Philips. Tu dalej Altusy śliczne 600 zł, ale śliczne. Tu mamy 140 do regeneracji, cena do przyjęcia jak za Altusy. No dobra, mają pewne wady. No trochę tych wad by się znalazło. Ale front ładny, w drewnie oryginalnie wszystko. Oryginalne membrany przede wszystkim, pan nie tykał, nie wymieniał na chińszczyznę. Trochę parę złotych mniej i ktoś na pewno by się na to skusił. Następna strona. To są klasyki. Ktoś szukał kobaltu, to proszę, 1150. Taka fonika A17, tylko z dowalonymi sterydami, bo jeszcze wysokotonowy. Buta też ogromna. Bardzo jestem ciekaw brzmienia tych kolumn, bo... I zobacz, Grzesiek, tamte lekko dojechane Altusy, które nigdy mnie nie podniecały, 750 zł. To tutaj dokładasz ile? 400 z groszami i masz już te... Już coś takiego. Diory. No to ale to jest... Raz to już masz historię, dwa masz rzadsze kolumny, a trzy być może lepiej, na pewno lepiej zagrają od Altusów. No, nie tak głośno. Na pewno, ale może być dużo ciekawiej tutaj najbardziej, jeśli chodzi o historię i w ogóle wrażenia z dźwięku, no to jest plusik na pewno ode mnie spory. IQ też ciekawe kolumny. Na IQ nie są za drogimi kolumnami, przynajmniej takie podstawowe modele. 1500 zł za nomen omen ogromną kolumnę, to też nie jest jakiś tam porywacz. Dalej, to chyba były pierwsze kolumny, które kupiłem po latach po prostu jak zaczynałem swoją przygodę. Na pewno wysokotonowy był. Chociaż tutaj może jest. Nie wnikamy co tam jest. Czy to jest otwór bas refleks dorobiony, czy wysokotonowy. Palicho, ale tutaj jak dobrze pamiętam powinny być 3 głośniki w tych kolumnach. Dan Taxy CX. Znowu taksy, czyli duńskie kolumny. CX80. No i tu może być ciekawy. Taki podstawowy model z tej serii. Jeśli dobrze pamiętam. A pan tu jeszcze ma troszeczkę innych złomków. Slidery. Tutaj nie wiadomo co. I Philipsy na wstępie. Jak ktoś szuka ładnych, bardzo tanich kolumn z głośnikiem scenowym, to z tych Philipsów na pewno będzie zadowolony. A to są głośniki powiedzmy 150-250 w tym przedziale cenowym. Tak jest, tak. One nie są drogie. Jest ich trochę. Jest ich wybór na Allegro, przynajmniej był. I naprawdę fajnie grają. Tutaj maskownica jest taka, że jest taka siateczka na niskotonowym po prostu. Ale bardzo dobrze grające, małe, nie vintage'owe kolumny. Może tak powiem. W rozsądnych pieniądzach. Celestion DL6
Takie coś do mnie przyszło z Kanady, ale niestety w transporcie się tak rozleciało, że została z tego buda. Dosłownie. Może kiedyś. Gumowe zawieszenie. Sam jestem ciekaw. 1000 zł trochę za dużo jak na moją ciekawość. Audio play. To jest chyba coś droższego, tak? No ale fajnie. Trochę jak kolumny podłogowe audio play w takiej róże. No takie fajne, pod warunkiem, że małżonka nie położy na tym kwiatka. Bo wtedy zabawa się kończy. A kwiatek już widzisz tutaj, że rośnie. To nie jest tak, że z tym kwiatkiem ja sobie żartuję. Rozumiesz? Tak, kiedyś to ci opowiem, no to wiem, czasu niewiele, ale to pamiętam lata 80. Znajomy mojego ojca kupił sobie tam wymarzone, nie wiem, Space 86 czy coś takiego, no i tam poszedł do pracy, nie? Wraca z pracy, a jego żona, Maryla, no taka zadowolona, mówi, posprzątałam mieszkanie i powycierałam na mokro twoje kolumny. Jeszcze membramy w środku. On się za głowę złapał, więc no taka dygresja. Tak, a propos kwiatka na kolumnie. Ale kwiatek już jest kwiatek. 800 jest serweteczka, może i podlany, może i wylany, to zawsze taki zostanie. No, ale te kolumny z tyłu mnie bardziej ciekawią niż te z przodu. Widać, że ktoś jednak... No ja widzę. No, ale to już wiele nie zobaczysz. No niestety. Może kiedyś. Teraz co? Harman Kardony, trochę Celestionem albo czymś podobnym zajeżdżają, ale 500 zł. Jak ktoś jest miłośnikiem marki, no to myślę, że to jest naprawdę ładnie. Ładnie, bo jak to zagra, nie wiem. Co my tu mamy dalej? Co to jest? Magna Sfery. Dla tych wysokotonowych. No powiedz tak, 5 słówek. Ładne kolumny. Nie dużo, ale to ciekawe jest. Ciekawe właśnie jak to zagra, te wysokotonowe, widzisz? Tak, bardzo, bardzo fajnie to zrobione. Nie wiem, czy tu nie jest przód tyłu głośnik na przykład. To by było jeszcze ciekawiej. W ogóle przetworniki widzę na tych głośnikach są to jakby z papieru czerpanego z takim... A widzisz, tu brakuje koszyczka, ale to tam. No to się drugiego zajmie i na odbyt będzie brakowało koszyczka. Tak. Zresztą widzisz, one chyba są z przodu i z tyłu te głośniki. Masz dwie cewki, jedną z przodu, drugą z tyłu. No. Z przodu masz głośnik wysokotonowy, dlatego to są magnosfery, bo one grają również dźwiękiem odbitym z tyłu. Dlatego też tak się pofatygowali i w czymś takim to mieścili. Ale tu jest naprawdę ciekawie. No 500 zł jest faktycznie. Nie, no wiesz, to widzę kilka fajnych kolumn, które mnie interesują, ale niestety no z braku miejsca, no... Trzeba odpuścić. Trzeba sobie odpuścić. 2000. To był chyba Alton kiedyś. Gdy tubowe głośniki wejdą ci za mocno, to wyrzucasz średniakę i wkładasz w to miejsce drugą tubę. Okej, nie, bo szkoda czasu. No. Tam nie, Bose 201 takie nowsze. Tutaj nie wiem, Revoxy 320 zł. Proszę, masz Revoxa taniego. No trochę miłości tak chyba by wymagały mimo wszystko. Wszystko na isofonie jest. No, ale to jest oryginalne zabezpieczenie, Grzesiek? Czy cholera wie kto. Czy czegoś nie wiemy, bo to... Znaczy myślę... Nie wiem, szprycha od roweru? Wbita, zagięta i wbita? Czy co tu jest, bo... Jako zabezpieczenie się sprawdziło, bo kopułki są całe. Być może na tym była jakaś pianka. Okej, to mi nie przeszkadza. Bo te kolumny jednak są wyjątkowo brzydkie, jeśli chodzi o okolice głośników, więc raczej maskownicy do tego i tak by się dorobiło, ale okej, głośniki są zabezpieczone i to są na isofonach kolumny. 40W, made in Germany, no Revox. Poczytać o tych AX-ach, zobaczyć maskownicę. 320 zł, przecena z 500. Więc... A nuż może warto mimo wszystko. Willy Studer słuchał na tych Revoxach AX3-3B. Jak... Po co to pisać? Jak ktoś już chce kupić takie kolumny, to wierzcie mi, to nie są ludzie tacy, którzy... Mówię do sprzedających, którzy są tępymi i nie wiedzą co kupują i kupią i łykną wszystko jak idzie, bo napisano, że jest biały kruk, czarny łabędź lub brązowy. Wiesz co? Tu masz następne radiotechniki. Radiotechniki ładne i one są też ładne. No właśnie, ale
Co to cholera jest na dole? Ja te radiotechniki miałem, ale tych wysokotonowych na dole takiej twórczości indywidualnej, no nie pamiętam. Owszem, one mają trochę przytłumione te wysokotonowe, no ale dowalanie wysokotonowe gdzieś tam na dole, no to trochę przesada. S90 były chyba jeszcze S120 czy S150. One miały ogólnie dwa przetworniki niskotonowe zamiast jednego, mega ciężka kolumna. Tutaj widać były jakieś prace inżynierskie przeprowadzone na niej. Tak więc cena, którą pan podał, 800 zł, sorry, dla mnie za wysoka. Ma trochę ubytków też. Tak. Co to jest? Elektronika. 1000 zł, bardzo drogie. Żeby 1000 położyć za coś takiego. Też chyba ruskie. No raczej No ruskie. tak. Ruskie. Widać. 150 DS-ów to co? To A jest chyba watów. na dole jest głośnik. Dwa głośniki są średniotonowe. Bas jest na środku i wysokotonowy na górze. Nie. Co tu jest na dole? Membrana bierna. No i Tak, a w tym drugim też jest membrana bierna, bo to tak... nie wygląda, To jest nie? jeden Chyba głośnik. Tak, chyba tak. Ale no kurczę, powiem ci szacun. Gdyby nie były tak użegane, Ile to kosztuje? za dużo. Chyba że są warte 5 razy tyle, to wtedy można się bawić. Albo są mega unikatowe. 1000 zł pan sobie życzy. 1000 zł. Elektronika. A propos, tak wracając do naszej rozmowy, oglądaliśmy zestawy audio i tam był tego Estonia, taki zestaw, nie? Był, no biały chyba. No, a wiesz, że do tego zestawu albo podobny to był pierwszy magnetofon w Demoludach, to była właśnie Estonia. Do Trzygłowicowy. tego zestawu. Chyba tak, trzygłowicowy magnetofon. Taka ciekawostka, off-topic, jak to się mówi. High-endy, dobra, nie, chrzanić high-endy, nie chcę high-endów. Technicsy, SBX-y, no to gra, jak wszystkie Technicsy. Tutaj warto się kopnąć, myślę, po nie posłuchać, bo można z nimi wyjechać przypadkiem. Po prostu Technics robił, przynajmniej te stare Technicsy to były naprawdę fajnie grające jak na japońskie. Tak jakby chcieli nadrobić nie doróbki we wzmacniaczu, po prostu poprawili to w kolumnie, więc Być może. takie kolumny poprawione pod ich wzmacniacze grają. Scherzo. Co tam tak. jest? Co to jest? To jest 200. Bowersy jakieś tam? Tak, ale to wszystko już jest takie mało klasyczne, by powiedział. Bose, małe monitorki pod Interaudio, Intersound czy coś takiego. Chyba je gdzieś tam mam, leżą. Jakoś mi to dupy nie urwało. Nie wiem, czy zły wzmacniacz wtedy miałem, bo to czasem zły wzmacniacz jest. I wtedy to mogłem nie sparować, dlatego dam im jeszcze szansę, no. Ale no Interaudio. Pykamy, dali sobie, pyk, 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 pyk. Dali 850, dali, nie dali. A co tu mamy? RFT, ale śliczny. Jak na RFT oczywiście. Taki militarny design. No do góry nogami jeszcze do tego. No ale powiem ci, to nie wiem, czy to nie są takie dość fajne kolumnienki. 550 zł. BR-y. Nie wiem, czy to nie jest nawet dobra cena za te głośniczki. Ale ładne. To jest fajne, że czasami właśnie takie zielone coś się trafi, to od razu człowiekowi się lepiej robi, bo ile można na te czarne i brązowe patrzeć. Wiem, że to jest uniwersalnie, bo tutaj jest syndrom małżonki, jeszcze wchodzi w rachu B. Ale mega fajnie jest, jak czasami coś jest takiego odjechanego, fajnego, po prostu innego. Przynajmniej dla mnie. Boxy 303. 303 chyba słyszałem. Chyba je mam, ale nie pamiętam, czy to jest jeden głośnik basowy i dwa wysokotonowe, czy tylko jeden wysokotonowy i jeden niskotonowy. Tak więc tutaj do sprawdzenia. Bardzo fajnie grające kolumny, ogólnie te boxy, te płaskie rewelacja, bo naprawdę szczena opada, jak się puszcza je na jakimś takim klasycznym wzmacniaczu. Myśli sobie, o kurde, to nie zagra, nie będzie basu, nie będzie wysoki, nie będzie nic, jak to mówił Kononowicz. A to jest wszystko i myślisz sobie, a z czego to, jak to, tak? Nie należy się bać starych, płaskich kolumn. Tak, dobrze. DM17 nie. Tutaj mamy referenc kappa. O referencjach to wiem, że słyszałem coś, ale to też nam już do sprawdzenia dla widzów, bo tutaj takie felietonik robimy bez męczenia buły za bardzo. Należy sprawdzić, gdzie są produkowane, bo niektóre referencje, być może nie te,
ale późniejsze były produkowane już na przykład na rynek europejski w Europie, w Danii i to już nie są Infinity. Bo już nawet głośniki nie są Infinity. TLC AMS1. Aktywne kolumny, więc raczej nie tutaj dla nas, dla ciebie już teraz tak. Dla mnie nie. Nie mam preampa. Tutaj Scott S17. Tak trochę biednie ten Scott wyglądał. Wcześniej mieliśmy jakieś skociki inne. Były skociki inne, większe chyba nawet. S20 były chyba, tak, S20. To tak troszeczkę biedą, ale regulacja tonów wysokich jest high frequency. Jest 6 do 8, widać, że są starsze. Głośniki, pionierem zajeżdżam, bym powiedział. No znowuż do sprawdzenia po prostu, czy to jest oryginał, czy to nie. Raczej oryginał. Myślę, że jak to Scotty mogą fajnie zagadać, tak? Cena oczywiście niesprawdzona, 400 zł, powiedzmy jest adekwatna, tak? Jak ktoś je doceni, to nie będzie się czuł pokrzywdzony wydając te pieniążki. Tutaj trochę coś się poobracało, bo to są Cantius ML3, a wyglądają troszeczkę jak obrócone do góry nogami kwadrale, czy tam magnaty któreś. Ktoś obrócił po prostu kolumienkę, ale powiem ci, bardzo, bardzo dobrze mi zrobił, 100 watów i bardzo chętnie bym posłuchał z racji małej rzeczy. Są labirynty, czy tam otwory takie stratne na dole. Powiem ci, mi się podoba. Nikt nie licytuje niestety. No niskotonowy ma całkiem od góry, więc jest inaczej, coś innego. Jest inaczej. Tutaj Acoustic Researcher. To są takie kolumny sprzedawane, zbiagowane, jak to kiedyś przeczytałem. One różnie się nazywały, wszystkie łączy podobny wygląd, też jakieś tam wybujałe po prostu parametry. Aczkolwiek powiem to tak, w tej cenie z basem 30 nie znajdziecie lepiej grających kolumn. To jest przerażające, co mówię, ale to nawet dobrze brzmi na lampie, powiem ci, Darku. Wiem, bo nie miałem. Miałeś. No tak, no tato ma. I one co gdzieś tam sobie pykały. One swoją wartość mają, tak? Jeśli ktoś szuka czegoś, co wygląda, bo tego im nie odmówisz, prawda? Że one wyglądają. No tutaj może ten jeden. Dobra, faktycznie na pierwszy rzut oka wyglądają. Są duże, są okazałe, więc tutaj, no mówię, tu nie jest aż tak źle, jakbym się spodziewał. 20 Hz do 21 kHz, tak? Chociaż to jest, bo napisali tak z tyłka zupełnie, bo frequency response niby od 20 do 21 kHz, niżej nie schodzi. 95 dB z bata, 5 W minimum trzeba podać, a maksimum i to liquid cooling, to jest nasmarkali trochę ferro czegoś tam do jest jeszcze digital ready, Grzesiek. No tak, ale 270 zł za duże kolumny, które naprawdę imprezę kupisz je, zrobisz imprezę, spalisz, porąbiesz, nie ma problemu, tak? Nie cierpisz z tego powodu następnego dnia. Pioniery CS 595, też takie kolumny, cholera wie co to jest. No, Pionierach właśnie Made in Japan, niby. A nie, to jest Printed in Japan, czyli w ogóle nadruki są z Japonii, ale to są portugalskie Pioniery. Made in Portugal. I bądź tu mądry i pisz wiersze. Głośnik basowy fajny. Ogólnie mogą być fajne, tak? 320 zł. Radzę spróbować. Radzę na spróbowanie, trochę drogo, ale mogą zadowolić niektórych. SS 5050 Carbon. No ładnie, no. Ładnie. Czy to gra, nie powiem, bo tutaj akurat znałem opinię taką, że ktoś kupił jeszcze lepiej wyglądające Sony i ogólnie zrobił je i wszystko pięknie, cudownie, ale cholera to nie chciało grać, więc tutaj ostrożnie z Sony. Może być dobrze, może być rewelacyjnie, a może być kaplica. SBEX-y trójki, no. Klasycznie. Maleństwo, ale klasycznie. 580 polskich złotych. Następna deka. Ale z maskownicą. Odgrody. 1300 zł.
Jakieś green coin na pewno tam. O Jezus, głośniku pan nie pokazał. No, dobra, nie będę nic mówił. Bo po co? Dyn audio kontur zwrotnicy. Coś tutaj komuś nie pykło. 21. No cóż, dzisiaj chyba ten odcinek skończymy. To i tak będzie moloch kilkugodzinny. Natomiast już zaznaczam, że chyba do końca Allegro nie dotrzemy. Pomóżcie nam w komentarzach. Jak ktoś wytrwał do tego momentu, nie padł na zawał serca lub się nie odwodnił po drodze, to napiszcie, jakby to tutaj podzielić, żeby to w ogóle łyknąć, bo trochę mi to nie podchodzi. EKP 3302 za złotych 340. Ubytek niestety taki dość upierdliwy w naprawie, bo to już jest taki sam oklep. 65 watów, tak? Nie, 45 watów. Szkoda, że ma... A nie, patrz, proszę. Ładny gumowy głośniczek. Ładnie. Ładne heko, które pewnie zagrają ładnie. Gdyby nie ten ubytek, to spokojnie mógłbym powiedzieć, że są warte absolutnie ładne. 340 zł, bo tam nie ma ani wgięty na siatce. O, następne jamaszki, których jesteśmy ciekaw, ale już trochę mniej. Sony APM 078 to są takie głośniki, widzisz, płaskie, bo są, ale to są raczej do tego mini zestawu wieżowego, no to powinny być. Tak, to jest 265 zł, ale sam fakt, że są płaskie, mi się bardzo to akurat podoba, że to nie jest udawane płaskie i bardzo chętnie bym tego posłuchał sobie. Nawet takie słodkie, małe bazrefleksy mają, ojej, aż miło popatrzeć. Natomiast tak, to może fajnie zagrać po prostu, tak? I wygląda, przede wszystkim no to wygląda super. Chociaż tutaj wydaje mi się, że jest mocowanie pomiędzy tymi kolumnami właśnie do... Okej, dziwne te zdjęcia, bo to są dwa te same zdjęcia. Gdybyśmy omijali tutaj... O, nie omijamy. Dobra. No widzisz, o tutaj wszystko jest. Tak. To przypuszczaliśmy, więc to są do mini wieży przenośne takie kolumny. Elaki nowsze to nam koło tylko lata. SBM 500. Czyli co? Znowu bas jakiś budowany. Tu sobie zajrzymy może do tych SBM 500. No jak tak a propos, już chyba się szykują robótki ręczne. Przy jednej z tych... Może... O, chyba tam odpadł kawałek okleiny. Ale co my tu mamy? Dwa 14 cm basy mamy. Dość duża kolumna, wysoka, i prawie 80 bierne. cm. Dwie membrany, to daj tak. Może gdzieś będzie to widać, bo to jest ciekawe. No, dwa basy, dwie membrany bierne. Tu jest jedna. Jest. Druga być może tu jest na froncie. No ale to powiedzmy to jest ładna kolumna przede wszystkim. Owszem, tutaj odpadło troszeczkę, misiu nie ma oka. Tego nie widać, albo tak słońce pada dziwnie. Być może słońce, bo myślę, że jakiś blik jest. Prawie 20 kg waży kolumna, 1800 zł. Tutaj one powiedzmy są warte 1800 zł, jak membrany bierne są i to jeszcze dwie z tego co wynikało z opisu, to ten bas na pewno będzie bardzo, bardzo przyjemny. On nie będzie tak męczący jak z bas refleksu, tylko będzie po prostu mięciutki. Dlatego też mam, znaczy nie będę mówił, że mam, po prostu słyszałem kolumny z membraną bierną, ten bas był dla mnie przynajmniej osobiście bardzo przyjemny. Piramidotis Tonsila, ale to już jest Tonsil taki jeszcze tutaj GTC włożony głośniczek 3060 Tonsila. To są lata 90. Rankforce? A co ty tu robisz? Okej. Takie raczej kolekcjonerskie bym powiedział, ale kto kolekcjonuje o zdrowych zmysłach kolumny głośnikowe? To jest bardzo krótka. Dobra. Altusy można zbierać, tylko wiadomo jak on wygląda wtedy. Ja wiem, kto kolekcjonuje kolumny głośnikowe. Nieważne. Lecimy dalej. Dlatego ten odcinek tyle trwa. Swoją drogą. Co mam dalej? Nie dali. No ładne. Ładniutkie 1500. Tu się robi tak troszeczkę drogawo. Optimus. Realistic Optimus. Japan. A dlaczego Japan? Realistic Japan? Może i Japan. Japan. No patrzcie. Ale to jest Radio Shock. Realistic to była marka Radio Shocka, a Radio Shock był... Radio Shock był siecią sklepów, tak? RTV byśmy w Stanach Zjednoczonych. Tak. Thunder Corporation było brytyjską siecią.
Tandy Corporation to Brytyjczycy. Ty takie realistyki masz, tylko na 2 głośnikach chyba, nie? Tak, mam twoje realistiki, No natomiast na wiem. ilu głośnikach? Jak nie? No wiem. Aha, wiesz, myślałem, że nie. Dobra, to jednak swoje. Znaczy, no pierwsze spotkanie to mogłyby zagrać lepiej, ale tutaj dajmy szansę tym głośnikom, na zasadzie wymieńmy wszystko tam. Ale no mimo wszystko bardzo ładnie zachowane, przepięknie nawet, więc 500 zł, tylko tutaj jest odrobina ryzyka, tak? Za 1500 zł to jest ten problem. Myślę, że to by można było nawet regionami po prostu zrobić poradnik taki, że dla Wielkopolski sprawdzamy kolumny głośnikowe i Wielkopolanie gromadźcie się przy telewizorze czy tam przy komputerze i śledźcie z nami w danym województwie, co ciekawego można znaleźć. So, SS2070, o kurde, głośniki wysokotonowe działają. Świetny dźwięk, zgadza się. 20 czy tam 25 na basie, Sisa, wszystko jest Sisa. No sprawne, tam lekkie uszkodzenia, ale sprawne. Brać, z maskownicami brać, nie zastanawiać się, 25 na basie, Sisa na olbrzymim zawieszeniu gumowym, średniak Sisa, wysoki Sisa, maskownice są, wszystko jest brać, szarpać, za 500 zł, nie zastanawiać się. To jest mój skromny komentarz. Pan opuścił cenę 800, one były warte 800 za 5 sprób, to jest okazja moim zdaniem, jeśli ktoś lubi Sony. Zeusy miałem być bezstronny, ale naprawdę te kolumny grają zajebiście. To są A 17 za 300. No okej, bardzo fajna cena. Bardzo. Bardzo, zaraz Darek będzie tutaj jeszcze na telefonie, w międzyczasie pykał sobie. A 17 300 zł, no głośniczki wysoko, no jeszcze, no. Tutaj paluszków nikt nie wsadzał, powiem ci. Prawie, no że... bo to byłoby widać po tej wyschniętej piance. Trochę stały, maskownice całe, drewno. Jak to drewno? No tutaj maskownice jednak trochę oddarte, ale to chyba można było przykleić. Podkleić. Nieważne. No ale 300 zł. Głośniki wszystkie sprawne, ładne. Na pewno bym się bardziej tymi zainteresował. Wrąbał to jeszcze 200 zł, zrobił po swojemu. Ale dałbym mi szansę. 25% taniej, proszę. Co mamy dalej? Rogers, no to 2200, każdy wie jaka legenda jest Rogersów, nie wiem czy ty konkretnie, bo to LSI 3/5 chyba są tamte legendarne, to są LSI 7 już większe. Wiem, że się powinienem zatrzymać, pochylić, jakie to piękne, cudowne, ale jakoś tak. Może posłucham, ale tych mniejszych właśnie. Muszę się przejechać do samego. Co mamy tutaj? Tak, Profesjonale 650. No, może być ciekawy. Mogą fajnie zagrać. Chcę się przyznać, mam podobne kolumny, ale nie słyszałem ich jeszcze, mówiąc. Dostałem w prezencie od Romana z Audioazylu na urodziny, za co dziękuję i oczywiście zapraszam do subskrypcji i odwiedzania tamtego kanału również. Tak się wykoncypowałem sobie. Trochę radę za 2000 NS 690. Wiem, że w opiniach przynajmniej jednego mojego znajomego, który powiedzmy coś takiego sobie zakupił, powiedział, że to gra głupia. I bądź tu mądry i pisz wiersze. A wszyscy nad tym się rozpływają. Są gusta i guściki, Grzesiek, no nie ma co generalizować. Tak, każdy powinien sam posłuchać, sam się wypowiedzieć. SM 155, czyli też wielkie pranki amerykańskie. To jest nie po ma się prostu, co napinać. no to jest napierdzielacz ta kolumna. Ten SM 155 jest ogromny. Ale tu z porównaniu z tym to wygląda jak zabawka. No. Tak więc tutaj no praleczka. Nie wiem czy któreś z nich były lepsze, troszeczkę gorsze, bo był SM chyba 154 albo 152. One są bardzo podobne, ale jednak jedne z nich grają lepiej. Taka zagadeczka z mojej strony. Polonez 120. Tego też bym chętnie posłuchał. Trochę taniej jakby były, to po prostu z ciekawości. Bo Tonsik, bo Polonez, bo wszystko takie polskie. Dobra, te małe techniksy, trojaczki nie. Tutaj myślę to pominiemy. Tutaj coś z membraną bierną jest, tak wygląda przynajmniej.
Chociaż Buzz Reflex tutaj psuje robotę, więc chyba to nie jest membrana bierna. 1700 zł. SB, czyli na razie czego mamy? JBL, mam najwięcej. Jak to jest głośnik, nie? Jak to jest głośnik? No, komuś się ręka umknęła. Rosita, ukośnik Audiony. 245 zł. I tutaj powinno być chyba Pionier, licencja. Albo nie. Albo, dobra, sprawdzimy sobie, aż mi się okienka po prostu kończą tutaj. Czy to jest na licencji Pioniera? No nie, to nie te. Tam Audion to był Audion. Audion Rosita. Praktycznie samo. Tu masz największe SBM 100. No, to Technicsy, no piękne, wielkie. 15 koła, ale jakbyś miał 15 koła wydać, to też byś o nich pomyślał sobie. Zapewne. Pewnie tak, wiesz. Pewnie szybciej o takich Technicsach niż o jakichś nowych obecnie ze sklepu. 42 kg i to no będzie. Przynajmniej bym wiedział, że za wagę płacę, bo Tutaj... czasami odwiedzam właśnie sklepy ze współczesnymi kolumnami, zestawami głośnikowymi i to są takie podpierdółki, a ceny zaczynają się od 10 000. Dobra, jedźmy dalej, bo czasu podpierdółki, wiem. Mi tak akurat kiedyś miałem jedyną wizytę w takim sklepie z nowymi kolumnami. No, następna anegdotka. Pan, bo powiem słuchać dla nieważne dla kogo, dla pracodawcy powiedzmy, kolumny wybrać dla niego i pojechałem sobie do salonu. Mieście tak, co macie? Tam chyba krew, nie krefy, takie na klipsie, o przepraszam, klipsie. Pan mi puścił na Yamaszce jakieś nowej, pięknie, ładnie, bum 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 bum, jak to gra, super, nie? No dobra, ja mówię, a posłuchajmy tak jak powinno się słuchać, tak? Podchodzę do wzmacniacza, niestety dla niego wiedziałem co to jest loudness, wiedziałem gdzie jest bass i treble, ściągnąłem wszystko do zera. Patrzę, to Yamaha już napierdziela na połowie mocy, czy tam nawet ponad. No tak sobie myślę, głośno to nie jest, w tej sali nie napędzę. Drugi raz jak tak klip się spotkałem, to był w tandemie z subwooferem, więc to są kolumny do telewizora. Wiem, że mówię o takich tańszych za parę tysięcy, ale no takie mam wrażenie, że to były po prostu kolumny, które jeszcze trzeba było popychać. Tak, bo ten klip właśnie serwuje subwoofer taki no dość fajnie wyglądający. Nie no, wygląda to super. Też nie za wielkie pieniądze ten subwoofer jest, no. 2800 resztki LS-u. Buduj sobie zrób sam. No okej. To jest naprawdę dla zaciętych, że tak powiem, konstruktorów już zabawa. No zwrotnica, tutaj kefy, no to też mało nie jest, powiem ci Grzesiek. To można wszystko taniej ogarnąć, tak? Znaczy, same kefy można mieć chyba za 700, podejrzewam, parkę. Nie wiem jak te wysokotonowe. No, ale kwestia czasu też, no możesz nie trafić przez 3 lata na te głośniki. A jak przestaniesz szukać, to się pojawią 3 komplety nagle. Tak bywa. Trafiałem tam, przez jakiś czas biłem się z myślami, ale mam tyle rzeczy do naprawienia, do odbudowania, że macham na to ręką. 650, 449 zł. Tak może być fajnie. No. Mały głośniczek, ale wszystko pięknie, nieusyfione. Parametrów nie... No nic, przeczytamy parametry, bo już kliknąłem, przepraszam. To się nazywa misclick, tak zwany. 40 W starczy. 40 W przynajmniej dla mnie. Voyagerki nie. Cantony nie. Martin R. Ribbony. Tu też tak trochę podrożały te kolumny. No kiedyś były bardzo tanie. To się chyba pokapało, że to w miarę gra. I ceny poszybowały troszeczkę do góry. Sam chętnie ich bym posłuchał, bo Magnat robił czasami na swoich, czasami nie na swoich przetwornikach. Tutaj może być po prostu ciekawie. Następne troszeczkę wykastrowane ZG40, czyli nie ma pierścienia. Na średnich tonach mamy pierścień. Ciekawe. Tutaj by trzeba było coś zrobić z nimi. 610 kwadrale. No ale no. MB4, przepraszam. Dalej, czy coś ciekawego? No nie. Tutaj akurat, no nie. No, to jest.
Estradówka Dexon BS 2000 zł. Jedna, dwie sztuki. No ale wszystkie trzy głośniki są. 300 watów. Okej, przepraszam. TS45. No, dobra cena. Fajne kolumny, Wi-Fi. Piękne zwrotnice, nic doradzić ująć. Brać. Arkusy naprawdę można brać. Jakby takie bardziej niemieckie, z wykopem brzmienia najbardziej. Tony 200, one też kosztują tyle samo co 10 lat temu. Potężne kolumny 200-watowe w Linusie na dwóch 30. W przeciwieństwie do Zeusa jeszcze wrąbali tam średniotonowy. Jednym słowem, inflacja ich nie dopadła. Inflacja ich nie dopadła, natomiast ja miałem okazję, nie wiem czy się cieszyć z tego, czy nie cieszyć, ale słuchać 4 tych kolumn napędzanych wzmacniaczem takim od kina domowego. 1000-watowym trafo. Lepiej było słuchać te kolumny, jak wyszedłem z tego salonu, niż w środku. No to był miłośnik akurat ostrej jazdy. Ja powinienem chyba poprosić o odszkodowanie za utratę słuchu za tą imprezę. Natomiast no, niestety są tacy słuchacze, którzy no, fajnie gra. Czytasz z ruchu warg po prostu, co do ciebie mówi, siedząc obok. A kiwasz, tak, fajnie gra, no to zrobimy głośniej. Będzie jeszcze fajniej. Ale to chyba nie o to chodzi. IMF. No ładne, one wyglądają troszeczkę jak te Luxory. Jak Luxor wyglądają. Trochę więcej głośniczków jest wrąbane, ale wyglądają jak Luxory, więc być może... Ten niskotonowy to mi wygląda na Bowersa stoła starego. No więc może być fajnie, no 4200. No. Wysokotonowy również. Ten po środku, nie wiem co te dwa po prawej są za głośniczki. No dobra, czyli tu będzie na pewno fajnie, tak? Bo to wiem, bo akurat mam. Czyli... O, magnepany, tak kiedyś mówiłem, że słuchałem z tego, właśnie takich. Ale kurde, podrożały, ja pierdzielę. 25 000? No dajcie spokój. Znaczy no, jak subwoofer macie, to posłuchajcie, tak? Fajne są, bo są płaskie, ale no, to jest moje zdanie. Następne RFT. RFT też jest sporo, widzisz. JBL i RFT. No RFT widocznie przetrwały też, no ale u nas tych RFT też bardzo dużo szło na rynek w czasach, kiedy powiedzmy to było nowe, tak? Więc to też trzeba na to spojrzeć w ten sposób. Te magnepany, no trochę cena przegięta, bo naprawdę posłuchajcie, to trzeba posłuchać, żeby powiedzmy albo się zachwycić, albo powiedzieć, że są do dupy, tak? Bardzo ciekawe, jeśli chodzi o technologię. Telefunken 250, bardzo drogie te głośniczki są. Te telefunkeny. No ale telefunkeny stare, tak jak powiedziałem, w Japonii, tak samo jak Sumo jest popularnym sprzętem w Japonii. Sprzętem, tak? Sportem w Japonii, tak samo głosi. Te małe telefunkeny są bardzo drogie, ale w Japonii. Tylko w Japonii, bo to małe mieszkanie. Potrzebuję czegoś takiego. Dobra. Mamy tu dalej. Beovoxy na sisach. Ale ładne. Ładne. S30 to są już takie bardziej na Philipsie i na sisie. 25 strona. No to może do 30 dociągniemy, więc tak lekko połowa tylko. Telefunkeny TL90, wiesz co? Ja je miałem, kiedyś je sprzedałem. Bardzo żałuję, że to zrobiłem. Bo tu może być ten sam problem, co z innymi kolumnami tego wieku, bo one zagrały u mnie tragicznie po prostu. Jak na coś na basie 30 cm. Z roku 65 to powinno być mózg trzepie, tak? Ogromne, ciężkie, ładne przede wszystkim kolumny, tak? A tutaj się okazało, że tak grały bardzo, bardzo płasko, bardzo niewyraźnie. I doszedłem do wniosku, że mogłem jednak powymieniać kabelki, mogłem powymieniać kondensatory. Aczkolwiek no, przykro mi stwierdzić, jak na tak potężne kolumny, to zagrało kiepsko. Mam powiedzmy... Może też były nieszczelne, Grzesiek, też mogło tak były być. Szczelne, były bardzo ładne, tylko po prostu bardzo płasko grały. W porównaniu z isofonami takimi też na 30 basie, z samoklepami, to isofony te... O, Eko, no widzisz. Wciągały te telefunkeny nosem. Nadal zresztą wciągają. Czy 25 na basie, ale chyba 30.
Jedziemy dalej. To ciekawego tutaj mamy. JBL już chyba puszczamy, bo widzieliśmy wszystkie. Dużo lat 90. nam się to. ESS. No i patrzcie, 1100 wstęga. To są kastle chyba, tak? Czy tam podobne do kastli. Wstęgowe. I zobacz, jakie cuda robi głośnik wstęgowy. A Philipsa z taką samą wstęgą kupisz za 200 zł. A tutaj 1100. Co jesz? Co jesz? Robotę. Co jesz? Przyznaj się. A ty co pijesz? Orężady. To ja jem cukierka. Widzisz, słychać, to wszystko słychać. Mocznego nie udła No, ale się. to jest, dziękuję, ale to jest, że wiesz, bez ściemy, na żywca, tak, tutaj nic nie udajemy, nic nie udajemy. No dobrze, że czopka nie rozpakowywali, bo to by było podejrzane, no ale mogłeś mnie zaskoczyć, to wtedy bym nie wiedział, co powiedzieć. Okej, lecimy dalej. Interaudio, czyli Bose. Ciut większe, 3000 XL, jeszcze był 4000, ale 4000, powiem wam, to jest wielka krowa. No powiem ci, cena jest fajna. 180 polskich 180 zł, no to pewnie nie ma o czym mówić. za 3000 XL i to też są trochę większe kolumny niż to wygląda na zdjęciach. Bo miałem okazję te 4000 widzieć na żywo i stwierdziłem, co to jest. Cholera, 4000, a to takie duże. Na Kamichi Soundspace, no i tutaj już nowinka. 300 zł, jakbyś chciał być posiadaczem kolumny, ukośnik kolumn na Kamichi. To jest chyba, oglądaliśmy w którymś z poprzednich odcinków w zestawach, czy tam w tych tanich sprzętach, był chyba taki kombajn na Kamichi, prawda? Wiesz co, już nie pamiętam, ale to jest... Był taki, Space. ale na Kamichi, proszę. To co, a to nie jest od jakiegoś kina domowego, ten Sound Space? Nie, to było od takiego amplitunera z odtwarzaczem CD z lat 90. marki na Kamichi, taki właśnie plastikowy. Zresztą dolna część, front tego amplitunera był identyczny jak tutaj w tych kolumnach, więc na pewno to są kolumny od tego. No, ale faktem na Kamichi, tak? Mega. Oczywiście są ciekawostki, tak, żeby wypowiedzieć się, no, czy na Kamichi gra. Grają po prostu bajecznie, dlatego sprzedaję. Ciężko wierzyć, że to dźwięk z takiej konstrukcji przeznaczonych był do systemu o wysoko ocenianych walorach dźwiękowych złote audio. Pięknie. Słowotwórstwo. Ja już jestem zmęczony po tym opisie. Normalnie natychmiast się zmęczyłem. Złota era audio, czyli lata 90. Dobrze. Głośnik niskotonowy ma 16 cm. Ale pan ma ten sam problem, czyli nie ma miejsca. No patrzcie. Tak, że nie ma miejsca. Ale Greencoin ma elipsy za 370 zł. No to zobacz, no to widzisz, więcej warte jednak niż te bajeczne na Kamichi. No bo Greencoiny, bo też ktoś zrobił filmik, nagrał jak to, o Jezu, jakie fajne, bo te Greencoiny. A podejrzewam te Greencoiny, zresztą, dobra, odejdźmy trochę od zasady, sprawdźmy sobie, czy jest jakiś ślad, kto to wytukł, tak? No, radio lampowe. No z radia starego lampowego, no pewnie. No tak, tylko kto to robił, te Greencoiny, no powiem ci tak, no cena w sumie jakby ktoś budował kolumny, super. Masz 2 niskotonowe plus 2 wysokotonowe na papierze, Alnico, etc., no to bez wcale to mieć dźwięk, to jest po prostu dev, tylko zrobione na zielonych membranach, bo tak chcieli. Albo po prostu maską z tego radia nie ściągał, tak więc utrzymały swój oryginalny kolor. Aby tu dalej. Giatony 1800 zł od Mitsubishi, to jest swoją drogą ten bas refleks taki sam jak tego na Kamichi wcześniej. W kolumnikach 1800 zł. No niestety, jechać posłuchać. No same zdjęcia tutaj absolutnie mi nic nie mówią, poza tym, że są dwudrożne. Nie miałem do czynienia, tak powiedziałem, jedyne Toshiby, które się skusiłem, odesłałem, bo były aż tak bardzo złe. Użygane dźwiękiem. Grundyki CLBX, szkoda, że brakuje bazy refleksu, ale cena też jest fajna. Bardzo, bardzo staniały niektóre głośniki. A my tu dalej. Te za to podrożały, CX setki. Małe, ale... No też przy okazji jakieś ostatnio żeśmy oglądali te. Tak, małe, ale wariaty, 2 malutkie, naprawdę mikroskopijne głośniki, jak w głośnikach Creativa T20 komputerowych, plus wysokotonowy kopułkowy na środku, obudowę zamkniętej, odlew żeliwny, pasuje. A my lecimy dalej.
Nic ciekawego powoli. UMS to są jakieś satelitki od jakiegoś główienka 5W. Szkoda czasu było na to. SMS 60. Chyba zregenerowane już. 250 zł. Świetne monitory. Naprawdę bardzo gorąco polecam te kwadrale. Tu kolejno by trzeba było popracować. Ale no jest to słuchać. 40W kolumna, 47 do 22 tysięcy Hz i naprawdę braku tutaj... Ona już tutaj występowała nam tylko w kolorze białym kilkanaście stron. Absolutnie. TP31 od Sharpa. Made in West Germany, więc tutaj tak bliżej chyba temu do Rosity niż do Cantona. 150 zł. Warto sprawdzać, gdzie kolumny były robione, to co mówiliśmy nieraz. Hyperiony, szkoda, że taki podstawowy model bym powiedział tych Hyperionów, bo tam na Hyperiony bym popolował, ale na takie bardziej ekstremalne konstrukcje. Aczkolwiek no ITT, Nokia, etc., bo tu pewnie Nokia przetworniki są, naprawdę daje radę. Nokia robiła świetne głośniki. Dalej co mamy? Dawidy i Brown. Jesko LS300. Aha, Jesko jak Brown albo, czyli pewnie odlewy stalowe, tak? Odlewy, tak, za stal czy aluminium, ładne. No cena 200, naprawdę to są kurdupelki te kolumny. Tak rzucisz, kogoś zabijesz. Przyczyna ale zgonu są głośni. tak malutkie, że... Dobra, JBL TLX 30 za 1500 zł. Niesamowita moc. Po co mi ta moc? Skuteczność, dynamika, nie moc. Ty watów słuchasz, czy decybeli? Prawda? No ale pamiętasz lata 90, ja pamiętam bardzo dobrze 80, 90 tym bardziej, jeszcze to te przemiany polityczne, te sprzęty po targowiskach, wszędzie, Grzesiek, były podane waty. 100 W, 200 W, 300 W, 500 W, 1000 W, wiesz, bo na watach w podstawówce uczą, Darku. Ale co z tego, jak tam te napisy waliły po oczach, tak? Sony, Hitachi i te inne firmy robiące boomboxy i tam ale były każdy wszędzie. rozumie waty. Dobra, ty swoje, ja swoje, no po prostu. No wiem, że te waty były przekłamane, tak, ale waty, jeśli są kolumny uczciwe, to jest moment tylko pokazany, w którym momencie kolumna mówi nara, sayonara, arrivederci, tak? Czyli zaczyna się balić. Jeśli kolumna 80 W, jeśli przekroczycie 80 W, mocy ze wzmacniacza, ona po 80 W zacznie się palić. Lepki się przegrzeją i kolumna się spali. Ale te wiesz, te z lat 90. złomiki w mojej ocenie nawet do tych wartości się nie zbliżały. Po prostu to była taka, wiesz, no nie wiem jak to powiedzieć, taka podpierdółka, reklama dla debili, no tak. Wiesz o co chodzi. No. Tak jest. To też tutaj Arkusy polecam, TM65 jak najbardziej duże, znaczy nie duże, ale monitory. Tu są SIS-y też na przetwornikach, Wi-Fi chyba niskotonowa. Jest grubo, zwrotnica jest przecudowna. Naprawdę, poczytajcie sobie o zwrotnicach tych Arkusa, zobaczcie sobie jakie tam są kondensatory, zrozumiecie o czym mówię. Boxy 5500. Czy tu jest oryginalnie? No, nie wiem. Nie będziemy sprawdzać. Natomiast no, coś po prostu tutaj jest. Kantony sobie olejemy, bo to jest w naszej. Spróbujemy chociaż dotrzeć do tej 30 strony dzisiaj. Znaczy to po prostu w tym odcinku, no. Dalej albo zaczniemy jakoś tam tknąć piloty. Kto słyszał Marty pilot? Nie słyszałeś. Piloty i to nawet, jak nie słyszałem? Słyszałem u ciebie, widziałem piloty. Nawet parę razy już miałem zamiar kupić, tylko nie wiem czemu nie kupiłem. To są na Wi-Fi. Takie dość przyjemne. To nie są drogie, to akurat tutaj no, cenę trzymają, ale no, piloty mogą zaskoczyć. Są też wyższe modele, są niższe modele. Tutaj jest model akurat RS1, tak. Bo warto na to zwrócić uwagę. Następne kantony. No bo już ktoś powiedział, że kantony są super najlepsze i tak dalej. To wszyscy na kantony, bo wszyscy lubią łupanie, tak? To sobie olejemy, bo nie interesuje. Bank Olufsen 1500, ale te są mega ciekawe. Z 69 roku. 850 zł i cena mnie akurat nie odstrasza tutaj w tym wypadku konkretnym. Ciekawy głośnik niskotonowy. Wszystko na papierze. Tak więc no jest fajnie, tak? Ładnie odrobione, więc ktoś jakąś pracę dodatkową wykonał. W związku z nimi, tak? Dla chcącego wszystko. Regulacji, nie regulacji.
Powiem ci, naprawdę piękne kolumny. Pogratulować. No, prawie, bo tu ktoś musiał to skleić. No niestety. No i to tak sklejone. No tak jak można było, tak? No dobrze, tak wyszło, Darek. Nie, można było lepiej zrobić. No wiem, modelarz się w to odzywa, ale no. Powiedzmy, że to są głośniki, które tak się raczej używa z maskownicami. To nie jest coś, co, że tak powiem, zachęca, ale no, tak na tym szkoda tej pracy, bo jest naprawdę ładnie tutaj wszystko zrobione. No okej, dobra. 8,5 stówy. Elektrovoice'y, no może kiedyś. Swoją drogą w Elektrovoice'ach ten wysokotonowy to jest taki typowy głośniczek a la no właśnie, z kwadracikiem. Kenwoodach na przykład występował w tych wojskowych ten sam głośnik. Dużo konstrukcji ma ten wysokotonowy. To nie jest jakiś tam super hiper, tam roboty robi ten niskotonowy. Efy nowe nie, to nas nie interesuje, to też nie. No dobra, nie. JBL ponownie. Stereo kolumny głośnikowe, nie. Pionierki. CSE 700. Tu jest bardzo ładnie. Kolorystycznie. Membrany oryginalne, kolory oryginalne. To naprawdę się ładnie zgadza. 2900. Trzeba posłuchać, trzeba być miłośnikiem marki Pionier, a na pewno tacy, jeśli nie padli po drodze w tym odcinku, to znajdą się u nas. Ja mam chyba model wyższy tych Pionierków, one całkiem fajnie grają. I tam jeszcze jeden głośnik jest więcej, także one są. Małe tanoje w cenie Pionierów. Przepraszam. Aksjalne? No, 2700. No tak, no to trochę drogo, ale jak ktoś szuka mały kolumn o dużej mocy, fajnym basie, no to na pewno Tano jest mimo tej ceny troszeczkę wysokiej, no ciekawą propozycją. Czy dalej mamy coś ciekawego? Mirsie? Nie, Mirsie, tak. Trafiliśmy na moje łazienkowe kolumninki, tak? No może nie ten model, ja słyszałem dużo niższy model, te są naprawdę śliczne. To jeszcze plexi masz przecież podnoszone. No dobra, te są zajebiste. Bardzo ładne. No, te za wygląd bym kupił. Tutaj już na pewno jest robota jakaś zrobiona na duży plus. Mega mi się podobają. Te na 3000, ale piękne. Te są naprawdę piękne. No okej. O, M71. To jest jeden z wyższych modeli tejże marki. No, tak pomysł mieli, tak? A gdyby taką myśli wysoki opatentować, to nikt nie będzie nas mógł skopiować. CS za 1910. CS10. Czyli raczej stare Pioniery. Ktoś maskownicę niestety odkleił, bo była pewnie na stałe w tej... Ale to bardzo dobrze, bo mamy szansę zajrzeć sobie do tych Pionierów. Tak, moment, bo wątpię, żeby tutaj nie było kleju, tam jest to odciśnięte. Więc maskownica pewnie była na stałe, tylko zniszczona. Na rzepy widzę, że maskownica powinna być. I powinna być rzepy, bo tak, ktoś te rzepy wymienił chyba. Okay, gdzieś ta maskownica powinna się podziewać. Zobaczmy dalej. Widzisz? Ja nie mam takiego jak ty Sokołek jednak. Sokolego. No, ale jest ciekawy. Nie wiem, czy te głośniki są oryginalne w takim kształcie, czy tym kolorystyce, ale no, stare Pioniery. No dobra, maskownice są, dobra. I cała moja teoria w pizdu. Mówiąc klasyka. Ty masz chyba przy swoich Pionierach też podobną maskownicę. Tak o tą, jeśli o szmatę chodzi, mi się wydaje. Tak, tylko tamte to są chyba troszeczkę większe i ciężko będzie to zdjąć, bo próbowałem i chyba tego nie idzie wykonać. Adam Audio to nie. Nie. Wstęga, bo teraz wstęga jest na topie, to wszyscy na wstęgę się upałują, bo wstęga podnosi o 1500% wartość kolumny, bo jest wstęga. Bo jest więcej wysoki. No okej, no ma swoje zalety, ale to mówię. Ja takie kółeczko zrobiłem z papierowy, kopułka wstęga, wróciłem do papieru i zostaje. Tutaj co mamy? To chyba samoklepy są, tutaj chodzi o... Router B-Core PM6, totalny unikat high-end. Tak. Jeszcze jak high-end, to high-end. No, już nie ma co dyskutować, tylko by trzeba było siedzieć mieć kolumnę wprost z siebie, bo niestety z takimi głośnikami jest ten problem szerokopasmowymi, że słuchacz musi być na wprost tej kolumny.
Znowu się ruszasz tym mikrofonem niesamowicie. Chyba będzie cię przywiązać do tego krzesła. Następnym razem. ZG25 tam wcześniej, między innymi jak mieliśmy którąś z naszych tyrak tutaj, przeleciałem przez nie, natomiast kolumny te są troszeczkę drogawe. Przed kolumnami zawsze brakowało wysokich tonów, nie wiem dlaczego. Dół, środek super, ale tych wysokich mi osobiście troszeczkę gdzieś tam uciekały. Tam są czasami zwrotnice zrobione tak paskudnie, tak topornie, że tam to trzeba po zwrotnicy trochę pogrzebać. Ja mam to zrobione, ja sobie zrobiłem i jest całkiem okej. Wiesz? Nie wiem też po co je podłączyłem. Ale tu masz rację, tu się zgodzę. Tutaj mamy Philips, takie vintage'owe, 850 zł. No ładne maleństwo. Tu masz fajnie w Philipsie pisane, że masz 8-calowy, 3-calowy, średniotonowy. Ten średniotonowy w ogóle to jest de facto prawie że szerokopasmowy w przypadku tego Philipsa, bo to jest AD5060 tutaj. Więc to jest taki głośnik bardzo, bardzo uniwersalny. I na pewno świetnie grający. To znaczy słyszałem, może bardziej powiem, że słyszałem te głośniki w wielu konstrukcjach i nigdy się nie zawiodłem. Tutaj JBL za 13 000. No, jest złoto, to musi... Ojej, no nie, jak już grawerkę robili Century Gold Limited Edition, no to już 13 koła, bo jest limited... Retrospekcja. Aha, dobra, lecimy dalej. To już się wyginasz tam, po prostu przeciągasz, nie wytrzymujesz w pozycji siedzącej. Nie, dlatego ja się zbliżam coraz bardziej, jestem grzechu coraz bliżej. Odsuń się. No to właśnie jestem coraz bliżej monitora i coraz bardziej odchylam od siebie ramię mikrofonu, to dlatego. No ale mikrofonu nie tykaj. G7 no podrożały. To są takie poszukiwane wielkie, ogromne kolumny Sony na 30 minimum basie chyba to jest. Jeśli nie większe, one po prostu nie wyglądają na tak wielkie monstra. Ale z tyłu to widać raczej, że to nie ma lipy. No cena 10 000, no może jakby to przyliczył na euro i wystawił na eBayu, ale pytanie, czy ktoś z eBaya z zagranicy patrzył u nas na oferty i zamówi z takiego kraju jak Polska kolumny tam, nie wiem, do Hiszpanii czy do Wielkiej Brytanii. To jest właśnie to, sprzedając u nas, sprzedajesz u nas na naszych cenach. Tak mi się wydaje, przynajmniej tak. Bo tu kiedyś ktoś mądry powiedział, że tam euro to jest to samo co złotówka. Kwestia, gdzie wydajesz, tak? Gdzie to zarabiasz. Że jak zarabiasz tam powiedzmy 1000 euro, to jest to samo co 1000 zł. Pod warunkiem, że tam to wydajesz. Owszem, niektóre rzeczy luksusowe masz taniej z racji tego, że są z Chin, czy z Japonii, czy z innego państwa. Natomiast ogólnie zasada jest 1:1. Chyba że tam zarabiasz, to wydajesz, no to wtedy jesteś bonzo. Resztę BR26 same budowy niestety. Tam były za 550 zł wcześniej kolumny całe. Elaki ELR54, ELR, przepraszam. Tak mało widać niestety na tych zdjęciach. 200 zł licytacja. Raczej nikt podczas tego filmu się na to nie załapie, bo dzisiaj jest akurat, jak to nagrywamy, piąteczek. Vintage, ale bez to. No rzeczywiście poszukamy kolumn o nazwie Vintage. Bo to słowo jak się trafia. 550 zł. Tutaj ciężko mi powiedzieć. Też papierowe głośniczki, ładnie to wygląda. Ale co to jest? On też prania pewnie na cały dzień albo dłużej. Obudowy prawilne niemieckie. Dokładnie. 70 watów. Made in West Germany, więc przed 89 rokiem na pewno wykonane. Schneidery to nas nie interesuje już. Menuet. Trochę dowalony. Ale te z 90 lat Tonsile no mają kiepskie życie. Niestety. Altusy, Piku, Kenwoody chyba nie. Kolumna nawet jedna. ASWDN 120. 400 zł za coś takiego. ASW czy... Skądś to kojarzę, ale niestety nie powiem gdzie bije dzwon. Kopia Summitów, czy tam Summity. Tak. Summity, tak, pod inną marką, po prostu na inny rynek, do innego sklepu może szły po prostu partia i miało się inaczej nazywać, czyli sprzedawali ci to samo. Zaś JBL to już pominimy, bo to... DCM, te w 1000 tych nie widziałem, zobacz, tam były 150, 250
350, później 250 były 550 zł, a tu 4500 TF1000. Czyli jeszcze większe mędy, ale pięknie zrobione. Ojej, tutaj już się pan postarał. Dwudrożne czy trójdrożne są tysiączki. Kultowe, tak, od ściany, tak, 26 do 20 tysięcy, 91 decybeli z metra, bardzo fajnie. Metr 20, 22 kg. Ile tu ma głośników? Metr od ściany najlepiej jakbyś... No okej, tu jest legenda cała, ale no cena też jest taka 4,5 tysiąca. To już ktoś musi wiedzieć, być sfokusowany na tym sprzęcie. SS2030 tu mamy za 1000 zł mniejszy model niż było 2070 wcześniej, ale w nowym formirze. To są maleństwa de facto, ale wysokotonowy jest Perlesa tutaj, też ładny głośniczek. Czyli mamy, na dole mamy, cholera wie co to jest szczerze mówiąc, czyli ale idącym tropem to albo Sisa albo Perles. Tu mamy Sisa, a wysokotonowy to jest Perles, więc też bardzo fajnie mogą zagrać te kolumienki mimo wszystko. Tup, lecimy dalej. Tutaj to jest mało ciekawe. Uniwersumy Hi-Fi, chyba w którymś katalogu, chyba Uniwersum w sumie oglądaliśmy. No powiem ci 800 zł pewnie zagra. To już nie są małe kolumienki, tak więc trochę cena mnie boli. Do 30 strony, dobrze? Tak jest, tak, no tak jak mówiłeś. Do 30 strony zobaczymy czy co... Ojej, a co tu się stało? Handmade jakieś... Oj, no. Okej, no ale wiesz co, widziałem gorsze. Widziałem gorsze, tak. Szkoda, że głośniki niskotonowe są nie od parady. Te 4T to jak jakiś głowa pająka. Ale to tak nie wygląda, mi to nie przeszkadza akurat. No jest jakiś tam pomysł, ktoś miał, naprawdę trochę pracy w to włożył. Tak więc spoko. Nie, no dobrze, jak tracę apetyt, jak na to patrzę. Dobra, fajnie, w porządku, no okej. Ale to nie coś, czego szukamy, natomiast no fajnie, że ktoś jednak potrafi zrobić coś takiego, że mu się chce, tak, nie zbija 4 desek i nie obija tego folią karbonową, mówi, że to są high-endy. Tak też kiedyś widziałem, nie wiem, czy miałeś przyjemność, też nie przyjemność właśnie takie D oglądać, że ludzie się o to zabijali, a to było folią karbonową pociągnięte, nie? Nie, to nie widziałem. No, ja widziałem, więc to są rzeczy, które chciałbym odwiedzić. ZG40 ładnie, bo ten kobaltowy kolor na tych niskotonowych się troszeczkę trzymał. Space'y, Kantony. Space 86 to moje pierwsze kolumny w życiu miałem nowe. O Boże, rodzice mi je załatwiali, bo to była jakaś połowa lat 80. No fajnie to gra. No to się załatwiało wtedy. Tak, fajnie grały. Z Toską, później z Redmorem, fajnie grały. Do Space'u nie mam nic. PET 3001, no tutaj też bardzo ładnie oklejone. Mam nadzieję, że nie folią. Ale to było chyba kiedyś oklejone tym. No wygląda mi ślicznie, takie drewno właśnie, tymi takimi słojami. No folia raczej. To tu dużo gadać. Ale no 350 zł. Może warto by było się przyjrzeć tym głośnikom, bo są na pewno trójdrożej, są stare. O, Infinity, QLS i na cholerę to komu? No, też stoją już jakiś czas temu. No i będą stały, bo to jest niepotrzebny mebel. Jeśli ktoś nie ma Sanolu, nie wiem, 150-200 metrów, bo zakładam, że do czegoś takiego jest to przeznaczone, to tych kolumn nie usłyszę. Ja miałem okazję tutaj słyszeć takie właśnie hekolaby w zbyt małym pomieszczeniu w stosunku do nich. To grało fajnie, no fajnie, że się podłoga trzęsie, wszystko się trzęsie, ale no nie ma tej przyjemności. Jest frajda, że napierdziela po prostu. To jest jak silnik motocykla, nie wiem, coś takiego jest może w basie, że przypomina budzi te pierwotne instynkty na zasadzie mruczenia silnika, czy tam kotka mruczenia, czy czegokolwiek. Natomiast no trzeba tonować wszystko, tak? No dokładnie. Dobra, skończyłem myśl. Sony S70, tam były 2070, tu mamy S70. To jest model, który był produkowany przed modelem tym SS2070. I teraz tak, któryś z tych był bardzo taki... ale podróżały. Ojej. No jedne były po drugich. Tutaj te Sony właśnie tak jak mówiłem chyba wcześniej,
one się różniły tym, że no może troszeczkę rozłożeniem, jeśli chodzi o wymiary, natomiast głośnik wysokotonowy w tych późniejszych wymieniono na mniejszy de facto i wyżej pociągnięto cięcie, bo przy tych poprzednich chyba 2070 właśnie, albo odwrotnie, bo teraz ciężko mi określić, głośnik wysokotonowy był 25 mm, 24, no jednocalowy, ale był bardzo nisko cięty i bardzo często się palił przez to. Więc bezpiecznie jest te parę kilohercy wyżej sobie podpiąć. Czym niżej z hercami, tym więcej prądu, że tak powiem, idzie w cudzysłowie na zwrotnicy na głośnik, więc dlatego też niektóre kolumny palą się szybciej, niektóre później, bo po prostu nie wytrzymują za dużej ilości prądu, ale to już wcześniej mówiliśmy. No i teraz tak, bo ja już gadam jak na licytacjach to zapowiada. Już czuję koniec. W transie jesteś. Tak, już czuję koniec po prostu. Przynajmniej tego odcinka, bo patrząc na to, ile już godzin przy tym siedzimy, Darek już nie wiadomo jakie cukierki tam je. Też można się zastanowić, co to wpieprza, że się tak rozbudził. Natomiast, no nie, tutaj akurat Czerwin Vega, czyli pan Czerwiński, tak? Nasz eksport do Stanów Zjednoczonych w cudzysłowie, bo to jest polski emigrant, który wyjechał i zrobił sobie filmy i robi świetne kolumny, bo można było w Stanach. Czerwiński, dlatego jest Kerwin Vega. No, to może zagrać, to pewnie gra 1600 zł. To powiem ci, jak ktoś szuka substytutu Altusu, niech dołoży i bierze to. Na pewno no tak, tu masz rację, zgadzam się. Parę tak. złotych dołożę, a ma też polskie kolumny. Znaczy w cudzysłowie polskie, tak? Ale wiesz o co chodzi, tak? Tak. No, jakąś historię tam ma. Philips, najniższy model z serii F. Tutaj nie wymienię wyższych modeli, ale najwyższy był trójdrożny z tą samą membraną bierną. Właśnie propos tych wysokotonowych, czy tam średniotonowych, tutaj akurat średniotonowych nie ma. One są właśnie zaklejone, te głośniki. Tutaj na pewno, dlatego mówią tam, no bo to są te same głośniki Philipsa. Natomiast tak, bardzo małe, ładnie tutaj pan zrobił te głośniczki, nie spojrzałem na cenę. No z tyłu trochę mniej ładnie. Już się nie chciało, nie wiem dlaczego ludzie tyłu, ale 250 zł. Licytacja, jeśli to dużo nie podbije ceny, no to powiem ci szczerze, to są bardzo fajne, małe głośniki. Już oklejone, nie tracicie pieniążków na materiał, nie wkurzacie się, że wam to nie idzie. Przede wszystkim membrana bierna. Ten kawałek tutaj aluminium meble to jest po prostu membrana bierna. Pasywna. Passive radiation. Może tak, radiator pasywny. O. Więc to na pewno bardzo fajny basy ma zaskoczy. A głośnik wysokotonowy jest ok. Po prostu jest ok. Nie jest zbyt przesterowany. JBL 4311, aż się miałoby ochotę to patrzeć na niebiesko rzeczywiście. Taki kolor JBL-a. Ale JBL już 4 było, że żegam nimi. ZGP 25, no to się nadaje do pieca i na złom. No to były piecowe, zestaw głośnikowy piecowy. Sama nazwa, nie? Zgadza się. No, Scherzo. Saby 25G, to już akurat mieliśmy, to są te głębsze właśnie modele Sab, tutaj za złotych 600, tam była chyba podobna cena wcześniej. Tonsile, to nie pamiętam czy głośnik wysokotonowy raczej chyba nie jest oryginalny, ale tu mogę się mylić, więc ZG20 chyba to są jakaś tam iteracja, 70 zł, a to jest kolumna, szkoda było czasu. Laki, też starsze niż wyglądają. Twoje Yamahy, tutaj za złotych 30 000. Jeszcze lepiej. Dobrze, że z samymi monetami się nie operujemy, bo wtedy byś miał przechlapany. Tutaj mamy właśnie tak propos tamtych, te są flagowe IMF Radfordy, Radio BBC Unikat 30 000, to już nawet chyba wiem gdzie. Eurosoundy, no tutaj troszeczkę się bujają te kolumny, a byłem ciekaw jak to zagra. Czy to są duże, czy to są małe kolumny? Cholera wie, o co tu chodzi, tak? Głośniki raczej oryginalne są, bo specjalnie jest paska tutaj wycięta, więc nikt tu nie grzebał. Zresztą pewnie maskownice były na stałe, bo to jednak klej jest na boku. Tak więc nikt tego nie miał zdejmować. Tu już chyba rzepów nie ma. No nie, jest klej. Więc maskownica tu była na stałe, więc to robiono po prostu na ćwierć możliwości. RS 2,5 Infinity 14 000. No, da mi, ale piękne. Ojej.
z tymi wstęgami naprawdę to robi robotę. No dobra, tu się jeszcze przyjrzymy, Darku, bo... Tak, no, teraz tak. Za te pieniążki to powiem ci to aż, ojej. To jest czterodrożne, tak? Masz 3 wstęgi, znaczy 3-drożne, 2 wstęgi średniotonowe. Zrobione cudownie te kolumny są, a tutaj to jest... A zwrotnica jest bardzo ładna. No musi być zwrotnica, bo to wstęgowe, one też ten prąd troszeczkę produkują, potrzebują. No ale no... Ta zwrotnica wygląda jak taki, wiesz, taki winogron, co się plecie po budynku, albo bardzo inny ładnie taki kwiat spinając. Bardzo ładnie wygląda. Ta zwrotnica mnie urzekła. Tutaj z tyłu też szczerze mówiąc, jeśli nie ma oryginalnej jakiejś maskownicy, a widzę, że są takie maskownice, to ja bym z tyłu przy tych kolumnach po prostu zakupił pleksę taką na wymiar i bym to zamknął za pleksą ten tył. Nie tykałbym tego po prostu, żeby nacieszyć. Jeszcze lusterko za kolumną najlepiej, żeby było to widać. JBL 120. 33 koła za... No, szafy. No ale Grzesiek, to są szafy na ubrania. Do sufitu, kurczę, szkoda kończyć, powiem ci, takie głośniki są, że... Pokaż to, bo to jest ciekawe, chcę wiedzieć, co to jest. Chcę wiedzieć, co to jest. 2 metry czy 2,5 metra obstawiasz? Chyba to są... A czek to są odgrody, tak? Odgrody albo cholernica. Akustek L1. Czy pan z was sprzedaje? Nie, to są te wstęgi też. Elektrostaty takie wielkie. No, tak, zasilacz do tego. Pewnie jeszcze. Matko święta. Aha, czyli to jest preamp, a tu są końcówki mocy do tego jeszcze. Na każdą osobną chyba, dobra, tak? Ja teraz zadam pytanie. Jakiego grzyba takie kolumny w takim pomieszczeniu mieszać? No. Powiedz mi, po co? Czy uważasz, że one były wykonane do takiego pomieszczenia? No kurde, ja już ci powiem za ciebie, nie. Co? No nie wiem, może jak pan sprzeda te kolumny, to wyremontuje to pomieszczenie, nie? No, dobra, 33 koła, no fajnie. No właśnie. No może tak, no ale mówię, to jest właśnie to, wstawianie wielkich krów do małych pomieszczeń, po prostu to jest śmiech na sali. Sam odpaliłem kiedyś Heko, takie disco bez 100 w małym pomieszczeniu, nie wiedziałem, z której strony dźwięk się odbija. S20, ale takie bardziej prawilne tutaj nam się trafiły, ale też droższe od tamtych. Być może starsze, bo tutaj już nic nie brakuje. Mamy tą tabliczkę znamionową, mamy osłonę na wysokotonowcu. Tak więc braku nie ma. Brak. I troszeczkę inne te głośniczki są, wydaje mi się, niż poprzednie. One troszkę są podobne do Kalham, takie. Tak, i podobnie brzmią, dlatego to są bardzo dobre głośniki ogólnie Scotty i Kalha nadal mnie zaskakują. Teraz te moje się rozkulały troszeczkę, bo ich słucham wieczorami, to powiem ci, jest poezja. Na czymkolwiek nie zagrałem. Ja ich nie słyszałem, tych swoich. Jest poezja, teraz już jest poezja. Zawieszenie się rozchodziło troszeczkę. Alteki, no to są takie alteki typowe, czyli pralki, bo monitor mini mają tylko 30, tutaj raczej 38 na basie. One też kiedyś były taniej, było i minęło teraz 13 000 już za taki sprzęt vintage. One były po 2000, kiedyś je widziałem. Ktoś sprzedawał. No, ale to chyba wiemy u kogo. Nieważne, tutaj też wiem u kogo. To już chyba pomijamy to, bo to ciekawe rzeczy są, ale ceny są drogie. XP30, bardzo prawidłne, takie kolumny do bloku bym powiedział, do sypialni bloku, jeszcze trochę serca w to włożyć, dobra cena, nieźle. A17, Akai, wysoki model, drogi model, pytanie czy dobrze grający. Pewnie tak, już zakładam, że taki model będzie grał dobrze. No, piękne, ale to jest 9000 zł. No właśnie, tutaj właśnie już się zaciera, powiedzmy, taka przy tych takich najlepszych kolumnach klasycznych zaciera się ta różnica pomiędzy vintage'em a nowymi w sklepie, aczkolwiek zakładam, że niektóre te vintage tak zagrają lepiej. Classic Living Audio CA5A 5000, Living Audio były chyba sprzedawane pół roku temu, być może te, być może inne, za nie wiem, 1000 zł, więc tutaj co to, Celestiony, Ditony 25, 15, takie, to powiem ci, to jest ciekawie, ale 12, no nie, ludzie, Jeszcze jedną dasz radę, Darku? Czy masz czas? No dobra, jak szybko przelecimy, bo wiesz, że dzisiaj jeszcze muszę wyjeżdżać, tak? Tak, to też jest taki powód, dlaczego kończymy, chyba, że jeszcze wysoluję trochę, ale to nie wiem, czy ktoś ze mną utrzyma, najwyżej Darek nam ucieknie, a my sobie dalej jeszcze pojedziemy z tymi stronami.
S1. Tutaj są... No, nie, dobra, bo za dużo jest tej jednej takiej firmy, która sprzedaje i mnie to boli, bo to strasznie zaburza percepcję cena, a jakość. Ficus Electric. No ktoś to chyba samemu sobie wyklepał. Bo to jest na tych green coinach. Lampizator. A, na green coinach. Lampizator to chyba wyklepał. O, i ze wzmacniaczem jeszcze odgrody. No dobra. Dobra. Nie chce mi się, to mnie akurat nie interesuje. No, bardzo mnie to nie interesuje. Tutaj znowu z amerykańską flagą trochę olewamy, bo ceny są po prostu... Znaczy te ceny są przewalone, tak? Więc no przewalone są ceny, tak. No można... No, to jest prawda. Za tą cenę wziąłbym na Jobusa. Pojechałbym pewnie do Niemiec i kupił jeszcze, gdzie połowa tej kwoty by mi została w kieszeni, te same kolumny. I to mnie wkurza. Dokładnie tak. Tutaj jest JBL. Jakieś... Nie, dobra. Strasznie zawalone to... Tutaj może reklama jakaś jest, że tyle tego jest tutaj. Głośniki Fisher SME 23. Tutaj co mamy? Grundiki SC3, ale słodkie. Widziałeś takie kiedyś? Ja nie wiem, czy żeśmy kiedyś już ich nie oglądali, nie, Grzesiek. To sam. Albo z kimś innym. Oglądałeś. Nie ze mną. Albo sam. Ja pierwszy raz je widzę. 20-60 watów. No ale takie... Bo to nie są satelitki? Nie. Nie, no wiesz co, no tak trochę satelitki, 70 Hz, nie wiem, czyli dość wysoko ten bas. Od wysokich częstek chyba się dość idzie. No właśnie. Raczej do subwoofera, ale no czy mi to przeszkadza? Nie, bo są bardzo fajnie zbudowane, bardzo ładnie, przyjemnie wyglądają. Trochę inaczej, bo te, tak powiem ci, oryginalność jest w cenie. Tutaj co mam? BBC Rega 2 Studio, następne BBC. No kurde, jak słodko. Albo BBC, albo Biały Kruk, albo Legenda. No po prostu wszystkie są legendą. Celestion Concerto 2 SL6 tak zwane, tak? A żałuję, że tamte się poczeskały. Bo bym chętnie tych Celestionów posłuchał, przepraszam. Triangle Comet. Momencik. Zmęczenie materiału. Już myszka mi zaczyna odmawiać. Karty 140. To jest świetny dawca głośników. To są właśnie takie te samoklepy, takie warszawskie chyba. No właśnie. Jak potrzebujesz głośników z Tonsila, to sobie to kupisz, tak? Tak. Będziesz mógł powyciągać. Dokładnie. Znaczy, no, ja bym... Samoklepy, to za określenie. No, trochę samoklepy są, te są jeszcze takie wykastrowane dość, więc to trochę boli, bo to mówię, to jest takie coś, co było brane z Tonsila i powiedzmy jakąś firmę. No to by trzeba było de facto zrobić, może, nie wiem, czy dałoby radę zrobić odcinek na temat firmy Skarb polskich, który być może mało kto słyszał. No tutaj mamy piękne Tanbergi. To w sumie patrzę na te ceny z Specs i tak jest opisane, to te Tanbergi wydają się od razu bardziej atrakcyjne, a tutaj widać, że jest na dole 30 Celestiona, średniotonowy to jest Perles, a wysokotonowy albo Sis, albo Perles, więc to jest bardzo ładne zestawienie, kolumny są piękne, no bas na pewno Celestiona, z 2000 za Celestiona, no to cena normalna, tutaj jeszcze Perlesik i wysokotonowy. No wysokotonowy zakładam, że Perec, ale to strzelam. Natomiast pozostałe głośniki. O, to niczki. Jak dobrze. No to niestety. Dobra, Darku, uciekaj, ja jeszcze chwilę tutaj pobędę. No, ja uciekam. Dokładnie. No już pożegnaj się ładnie, przybij piątkę. Na ponad 4,5 godziny idziesz, także ambitnie. Jestem ciekaw, kto dotrwa do końca. Nawet nie jednym rzutem, ale na 2, na 3 rzuty nie przewinie ani chwili. To jest, ale będzie mistrzem. Ktoś kiedyś właśnie powiedział, zróbcie 4-godzinny film. No to poszliśmy po krok i zrobimy 5-godzinny film. No, dobra. Dobra, leć, załatwię swoje sprawy. Żegnam się i jak to było? Żegnam was ciule i serdecznie. Jak z lekkim akcentem to tak powiedział niestety. Dobra, uciekaj, dobra, na razie. Hej, cześć, hej. Okej, to Darek nam spacyfikował. Uciekł.
troszeczkę, ale no niestety musiał swoje sprawy załatwić. No zostaliście na łaskę lub niełaskę moją. Zobaczymy, ile ja pociągnę. Ja trochę przyspieszę tempo, bo że Darka nie muszę pytać o zdanie. Boxy XM-y, kolumna aktywna, Grundika, nie. Martin Logan, no 70 000, no wstęga, tak? Wstęga z zasilaniem, ze wszystkim. Bo to wstęgi oprócz tego, że mają jakąś tam swoją legendę, one też prądu wpieprzają dość sporo. Zacznijmy od tego, więc skuteczność tego nie jest jakaś wybitna. I pewnie często gęsto muszą być wspomagane, tak jak mówiłem, subwooferem. PMC Factor to zdjęcie z katalogu w sumie jest. To nawet myślałem na początku, że to na dole jest membrana bierna, ale to jest otwór stratny po prostu. Jakiś taki, no ciekawa konstrukcja, ale robią mi się drogie tutaj. Powiedzmy, bo 10 000 to nie wiem, czy w swojej karierze... Znaczy nie, no tyle nie dałem nigdy za kolumny, bo brałem pod uwagę to, że muszę naprawić je. Ale to jest moje podejście, tak? Lecimy dalej, 33 strona. Spojrzymy sobie. Pioniery CS 511 i takie na zbliżenie troszeczkę daje. No, mogą być prawidłne, bo mówię, do tych pionierów jeszcze takich starszych troszeczkę naprawdę nic nie mam za bardzo. One grają przyzwoicie, cenę tutaj 300 zł mają, to też jest bardzo dobra cena. Myślę, że tutaj mogę polecić, tutaj mam jakiś polecany wzmacniacz może. Czy tam jak to się podłącza? 20, tutaj no patrzcie, sam się zaskoczyłem. Ten bas ma 25 cm, no patrzcie. Czyli on jest troszeczkę większy niż to wygląda na pierwszy rzut oka i te kolumny są troszeczkę ciekawsze niż wyglądają na pierwszy rzut oka. Sprawdźcie je, bo myślę, że tutaj akurat i warto by było. Mirage, ale to nowsze. Szukamy czegoś takiego ujmującego miłośnika staroci, gratów, pleśni i innych badziewi. Kolumny głośnikowe LP1326, szerokopasmowe, przepraszam. Być może szerokopasmowe, natomiast na czym one są, to ciężko by dumać. Ktoś położył tutaj normalnie bananiki, z tyłu widzę Luxor. Na blacie stoi ładny, biały, piękny, 260 zł. No, widocznie coś z czymś nie zagrało. I koniecznie są złe, tylko coś z czymś po prostu nie pyknęło. Bose 301, tych Bose też sporo jest, jednak cena czyni cuda. Bo większe nie mam, tu mam Pioniera 770, to jest trochę późniejsza seria. 80 lata, bardzo lekka kolumna, to wszystko jest z plastiku, mimo wszystko wykonane. Jak to gra, jeszcze niestety powiedzieć nie mogę. Ale myślę, że może być dobrze, bo tutaj akurat w przypadku tych kolumn waga nie jest aż tak bardzo istotna. Warfendale, Diamond, ale to też nowsze, więc ktoś nowszy będzie szukał, to może spojrzeć na to. Revox Piccolo, czyli mamy co? Subwoofer mały. Z takim pierścieniem a la tonsil, nawet bym powiedział. 514 zł, taka cena dziwna po przeliczeniu po kursie, czy jak? Revox, zgadza się. Przepraszam. Basowy, to tak kantonem troszeczkę wali, ale ten głośnik basowy jest chyba mniejszy niż przy tradycyjnym kantonie, natomiast również jest czterocewkowy, więc tu jest taki zestaw o dziwo fajnie grający. Jeśli macie Revoxa, lubicie Revoxa, to może być jak najbardziej zadowalające, bo ewentualnie no można zrobić w ten sposób, że jeśli macie taki subwoofer, można dokupić drugi, bo to, że to ma 4 cewki, znaczy no 2 cewki w sumie na głośnik basowy, to nie znaczy, że nie możemy podpiąć tylko jednej, więc kupując 2 subwoofery możemy stworzyć taką kolumnę po prostu z 2 subwooferów, lewego i prawego, i do tego właśnie mamy średnio wysokotonowy na kolumnach oddzielnych i to jak najbardziej prawidłnie działa, bym powiedział. Lecimy dalej. Kefy, no tutaj patrzę na ceny poprzednich, które jeszcze mnie bolą, to 4000 to już tak wygląda w miarę sobie, zresztą tu mamy kefa na membranie biernej już odnowionego, więc cena jest taka troszeczkę do polecenia, nawet bym powiedział, ale sprytnie ukryli tą zwrotnicę tutaj za logiem. Otwieramy i wyciągamy, pięknie. Można pomyśleć, po co czasami otwierać
wyłamywać otwarte drzwi, wyważać. Kolumny zestaw HS330, cholera wie co to jest. Aha, Hitachi. I co? Amelium. Drugie już trochę gorzej wyglądają, więc tutaj 400 zł, nie wiem czy jest adekwatne do wartości tego, bo z tą membraną naprawdę będzie ciężko coś zrobić. Ale sobie tak pokryte jakąś warstwą metalu jakiegoś. KF C95 był C35, C55, C95 jak widzicie. No to są mega potężne kolumny. Te głośniki, przynajmniej głośnik basowy górny, dolny być może z membraną bierną, ma 20 cm średnicy, więc kolumna nie jest taka mała, jakby się mogło wydawać. I to może naprawdę fajnie grać. No sądząc po tym, to raczej jednak jest. Górny głośnik i dolny oddzielnie zasilany. Scanspeak. Die na Scanspikach to nie. To nie są klasyki, to mamy ładnie zrobionego isofona. Wysokotonowy to jest isofon, przepraszam bardzo. Niskotonowy, no może jest coś czymś innym, ale no powiedzmy nazwa zastosowana. Też nawet logo jest, więc być może ja się bardzo mylę i to są oryginały jakieś po prostu. No Marlund Short, więc raczej dobra, to ja jestem w błędzie. Piękne kolumny. 1600 zł i basowy KEF, tak? Okej. Interface to Series. Co to jest ten interface? Złotych 800 kosztuje. Czy to jest jakiś amerykański wynalazek? By musiał być amerykański, skoro taka cena jest. Tak mi się wydaje przynajmniej. Aha, Electro Voice. Tak, jakby ktoś szukał Electro Voice, to proszę, to są Electro Voice, które są napisane jako Interface 1. To pan chyba nie wie, że sprzedaje Electro Voice, tak? Bo napisał, że Interface 1, series druga. Dobra. Nie ma tak czasem poudawać, że się zna człowiek, tak? Na czymś, że sprzedaje legendę Interface'a. Okej. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Tutaj może klienta mu właśnie nabiłem dzięki temu. TSM Purist, trochę tak tymi grundlikami na odwyku przypominają serią 2500 A Professional. Ale patrząc na głośniki zastosowane, będą grały bardzo podobnie do tych grundlików. Trochę tańsze, tam były grundliki odnowione chyba nie bodajże 2000 ponad, tutaj mamy za 869 zł podobne konstrukcje. No właśnie, to mnie dziwi teraz, bo to są brązowe, są czarne, ale nie będziemy tego sprawdzać. To zostawiam wam taką łapką w górę ode mnie, że są do polecenia lekkiego. Tutaj mamy co ASM Genius jakieś to może kiedyś, jak będę już bardzo ciekawy czegoś. Zestaw kolumn ze wzmacniaczem, ale to tak wygląda na samoklepa na tonsilach. Skoro wygląda na samoklepa na tonsilach, to pewnie jest to samoklep na tonsilach. A my pykamy dalej. O, nawet rozpraszacze do kolumn Bose się trafiły. Saba Ultra Hi-Fi 1240. Znowu takie zdjęcie wydają się małymi monitorami, a to mi cholerki są małe monitory. Wysokotonowy Perles, Vigo Acoustics, czyli isofon średniotonowy na basie pewnie też. Isofon duże kolumny. I powiem wam, to jest taka cena 250 zł, jak najbardziej przystępna. Tu 20 lub 25 na basie nam siedzi, więc pytanie, czy no tak, bas jest jeden wymieniony, zgadza się. Tu ktoś zamówił jakąś importówkę. Bo oryginalny basowy powinien taką membranę jak tutaj z tymi takimi przetłoczeniami, wzmocnieniami. Zresztą zaraz zobaczmy sobie. O! Kurczę, ten bas, który tam ktoś włożył, to jest jeszcze lepszy niż ten oryginalny. WS25 Visatona, no to są już takie kozackie głośniczki, bym powiedział.
I nie wiem, czy nie wyrzuciłbym tego i w jego miejsce nie włożył Visatona, bo mogło być dużo ciekawiej. Akurat no Visaton, tak jak mówiłem to wcześniej, tam nie ma lipy. Tutaj są te same chyba, już bez regeneracji, ale głośniki nieoryginalne również, więc tutaj są wymienione dla odmiany obydwa, więc zdecydowanie wolałbym ten zestaw z racji tego, że po prostu Visatona tego 250 się kupi. No powiedzmy też pewnie nie tanio, jeśli chodzi o nowy, ale używany jakiś tam się przeżyje i będzie tańsza opcja tych SAP po prostu zmontowana na wiadomo jakich głośnikach, więc polecałbym tamte wyżej troszeczkę. Tutaj LB to już trafiliśmy, bo ktoś zrobił LB na zasadzie LB, a to są lauty szprysie boxy. Maskownica, super. Od Bose. Technicsy, Fischery. Korale dla odmiany 2350. To był taki czas, kiedy właśnie robiono, żeby głośniki wyglądały troszeczkę inaczej, żeby te membrany powiedzmy były w podobnej odległości od słuchającego, czy tam po prostu cewki, bo to tak faza minero i w ogóle wszystko. No ale to są takie kolumny, które no powiedzmy do męskiego jakiegoś pokoju, czy tam piwnicy by jak najbardziej pasowały i by bardzo ładnie te koralki wyglądały, myślę. Nawet bez tych maskownic. A my lecimy sobie dalej. Sony SSG4 z zestawą 2100 zł. No, taka troszeczkę boląca, ale patrząc na ten wyższy model G7 czy tam G6, no to tutaj jest już w miarę przyzwoicie. No, kolumny legendarne, niestety ciężko mi powiedzieć na ten temat, czy legenda jest prawdą, czy tylko legenda. Bo czasami też tak bywa, ktoś pisze, że coś jest legendarne. Tu mamy troszeczkę taniej Czerwin Wegi na 38 cm basie, więc sobie wyobraźcie, jakiej wielkości musi być ta kolumna. Ławeczka nie jest mała w takim razie. Nie wiem, czy wysokie tony są oryginalne, ale to jest, mówię, to jest do sprawdzenia dla Poncego, czy tutaj jest oryginał, czy nie. Ja osobiście bardziej ciekawiam te kolumny szczecone w tym momencie. A17, dobre polskie brzmienie. Są dwie kolumienki tutaj oryginalne, nieuszkodzone. Forlin, wiadomo, maskownica musiała się uszkodzić. Jeśli są kompletne, cena 300 zł jest jak najbardziej do przyjęcia. Jeśli trochę serca w nie włożycie, to naprawdę dobre kolumny wyciągnięcie z tego. Bardzo przyjemnie grające. Zresztą anegdota jest taka, że kiedyś znajomego troszeczkę napuściłem o te kolumny na wzmacniaczu lampowym i się pytam go, a co to gra? Według się spojrzał się, no przecież Bank Olufsen. No to tak, Bank Olufsen stary, ale made in Poland. Bo to tonsilki są polskie, więc tutaj wszystko zależy też od tego, co wiemy, na co patrzymy. Ślepe testy wykończą wszystkich poza ślepymi, bo nie są już przyzwyczajeni. Okej. Taki niepoprawnie politycznie żart mi wyszedł. Jamo CD Power 35. Te powery to jest cała seria tych kolumn. Cena dość sporawa, ale kolumny też chyba tutaj 25 minimum. W ładnym stanie. Wzorniczo też mega ciekawe. Jeśli ktoś jakieś takie odlotowe rzeczy lubi, to myślę, że tutaj nie zawiódłby się na tych zestawach głośnikowych. Brown, takie nowsze 80-70 jeszcze raz tutaj witają. 620 zł, przyzwoita cena. Nie wiem, czy tutaj nie ma jakichś braków, ale chyba nie ma. Troszeczkę upaćkana lewa kolumna. Pan już ze znakiem wodnym stawia zdjęcia elegancko. Do wyciągnięcia. Kolumna, tył był bardziej upaćkany, więc widać, że ktoś na biało sobie przerabiał pokój. Znaczka na jednej maskownicy brakuje, ale to są Brown, już takie późniejsze, ale nadal jednak Brown. A Brown to jest taka firma, z której trzeba było konstruktorów podpieprzać, żeby w ogóle im spróbować dorównać. Szukamy dalej czegoś ciekawego. Motał. To się zastanawiałem kiedyś, co to jest, bo to też dłuższy czas już leży. Coś mi tutaj summa summarum na końcu nie wyszło, czy to jest oryginalne, czy nieoryginalne. Więc sobie temat zarzuciłem. Natomiast widzę, że one cały czas tutaj powiedzmy stoją i myślę, że ciekawią. Raczej nie straszą, ciekawią, bo ten głośnik wysokotonowy, ja go posiadam w głośnikach Atlantic. To są prekursorzy ATL-i i na pewno były zaprojektowane przez pana Hansa Ducha. I to był akustyk, który nagłaśniał orkiestrę von Karajana, tak? Czy tam salę
świetna orkiestra występowała między innymi. I pan był bardzo sceniony właśnie tym sztukiem. Zrobił swoją serię Atlantic najpierw. Natomiast co mnie bardzo zaskoczyło w tych głośnikach, one są świetne, grają naprawdę fajnie, a są zrobione chyba z najtańszych badziewi, jakie wtedy były na rynku, w tym z tego głośnika. Więc z tych piezaków, jeśli jest dobrze tam coś w zwrotce porobione, to wcale nie należy się tak za każdym razem śmiać, bo powiedzmy idzie je trochę przytępić, żeby zaczęły przyzwoity dźwięk z siebie wydawać. Stary Brown, ale Brown z papierowym średniotonowym, czyli to jest ta seria taka, nie taka stara po pierwsze, stare czy drożne, nie takie stare, bo no i wyleciała mi nazwa, natomiast to było takie oznaczenie, powiedzmy jeszcze z nazwą kolumny. 500 zł, mogą fajnie zagrać. Pewnie za stronę lub dwie mi się przypomni ta nazwa i wtedy będzie problem. Już nie wrócimy, to już nie wróci do nas. Co tu mamy? Tanoja Revolution XT6 1700 zł. Bardzo dobra cena jak za 1400. Pytanie jak za oj, maleństwo. Malutki Tanoj. Kompaktowy do mieszkań w bloku już przystosowany. Porównany z Westminsterem, no to podejrzewam, ktoś na pierwszy rzut oka by tej kolumny nawet nie zauważył, jeśli by się położyło obok tej drugiej, którą wymieniłem. Allcrafty AC410 120W kolumny. I powiem wam, tutaj ja też bym tak łapkę w górę bardzo położył, ponieważ jednym z takich rzeczy, których bardzo żałuję, jeśli chodzi o przygodę z głośnikami, to to, że kiedy sprzedałem Quadral Turbo 13 bodajże model, to były kolumny, które nie ważyły, które robiły przy testach za podstawkę zawsze, znaczy przy głównym teście, przepraszam, robiły za podstawkę. W końcu stwierdziliśmy, że trzeba ich też posłuchać, dać im szansę. Się okazało, że one tam w pierwszej trójce spokojnie się klasyfikowały właśnie lekkie na papierowych membranach głośniczki, takie, które naprawdę byście powiedzieli, że są z marketu z lat 80., to one po prostu większość innych takich bardziej szlachetnych kolumn przebiły po prostu. Dlatego Quadrale już od tego czasu ja przynajmniej zwracam większą uwagę, a znacząco zmniejszą uwagę na wagę kolumn, bo to nie zawsze idzie w parze. Tutaj wiem, że te Warfendale, które są wyprodukowane pod inną nazwą, zupełnie mają problem chyba z głośnikiem wysokotonowym. Miałem podobne kolumny okazję słuchać i one grają też dość ciepło, bardzo przyjemnie, natomiast naprawa takich głośników, jak tutaj widzicie, te różowe, ja nie będę tutaj zbliżał nawet, no jest raczej kłopotliwa też tutaj. One są pewnie nazwą. Oczywiście są unikatami, bo to są angielskie kolumny na rynek niemiecki, ale właśnie nadal tu są. Więc bez przewodu tutaj nie wyleciały. Tutaj Deaton 25, kurczę, no cena super. Nie wiem, czy tutaj nie było coś grzebane z tym średniotonowym, ale tutaj zostawiam wam to po prostu do oceny z membraną bierną. Czy membrana jest większa, mniejsza? No chyba 25 albo 30 na basie, więc kolumna jest sporawa. 2000 zł za Celestiony. Jest ok, jest naprawdę ok. Celestion, no po wymianie przetworników naprawdę potrafi fajnie zagrać. BO Voxy tutaj nam się trafiły jeszcze 4702. Tutaj jak widzicie wysokotonowy to jest SIS, średniotonowy to jest Philips i dwie chyba Wi-Fi tutaj stoją, albo isofony nawet, więc ciekawe, 800 zł kolumniki, natomiast dość fajne wymiary mają. No i kliknąłem, więc musimy sobie przybliżyć. Czy tutaj są jakieś braki? No powiedzmy jakieś lata są, ale może być naprawdę przyjemnie tutaj, jeśli chodzi o brzmienie tak wyglądających zestawów kolumnowych, bo jest prawidłnie, te głośniki nie są przerostem formy nad treścią, nie są za duże w stosunku do budowy, są po prostu prawidłnie wyliczone. Ale z racji tego, że kiepsko wyglądają, tak jak RFTR ma niektóre kolumny, no to ludzie troszeczkę mniej przychylnie patrzą na to, bo jednak lepiej jest mieć właśnie coś takiego jak tutaj, że ten głośnik jest dość spory, ładnie wygląda, tak odcina się tej odbudowy, powiedzmy dominuje. Jeśli to by było 2 razy mniejsze, no to by się ludzie śmiali, co to jest po prostu, bo bardzo zwracamy jako gatunek uwagę na proporcje, a tutaj proporcje powiedzmy tego byłyby troszeczkę zachwiane.
Tu dalej. Living Audio. Propos Living Audio, które wcześniej mieliśmy chyba za 2 razy tyle. Tu tutaj macie okazję za 3000 kupić te same kolumny. W bardzo podobnym stanie, może troszeczkę gorzej wyczyszczone. Tutaj chyba nawet nalepki są oryginalne jeszcze na bokach. Więc jakby ktoś chciał 3000 oszczędzić, to proszę. Living Audio to są chyba japońskie kolumny, jak dobrze pamiętam. Horlik taki typowy, więc może być fajnie. Zresztą cena broni te kolumny, prawda? Nie mają wyglądu tych Kenwoodów czy Pionierów bardzo dużych, ale jednak wygląd jako taki jest. Lecimy dalej, szukamy czegoś ciekawego. Teraz tak, no na razie takich duporywaczy nie ma. Tu są MB kwarty jakieś ciekawe. To są MB. No fajnie, pan napisał MB. Bardzo mi się podoba, jak ktoś pisze MB. Aha, więcej z nim nie ma nawet. Teraz tak, żeby wam doradzić. Te MB na pewno nie są niskimi MB. I tutaj można by było zaryzykować, powiedzmy, jakąś kwotę, żeby za nie zapłacić, bo one mogą naprawdę fajnie zagrać. Tutaj 500 zł, powiedzmy, no nie jest źle. Następne mamy Wilsony Classic Black Oak, tak zwane. No pewnie zgrzeszę, ale no nie sprawdzamy tutaj poszczególnych kolumn. Cena 1300 zł. I cholery ze zdjęcia wiadomo, co jest w środku, więc z tym zdjęciem kierując się lecimy po prostu dalej. ZG15 były, no to już chyba nas za bardzo nie interesują. Jamo o dziwo troszeczkę mniej mamy, przynajmniej w tym okresie, w tej porze roku. 150 zł, dwie kolumnienki. Całkiem sporawe, bym powiedział. Raczej nowsze, ale made in Denmark. Sisk średnio to nowym. No trochę uwagi by wymagały, ale jeśli grają, to 150 zł. To mówię, jest kategoria głośników takich imprezowych. To wygląd nie jest ważny, byle żeby upało. Myślę, że to się tutaj łapie. ZG30 C115. To są takie starsze, powiedzmy, głośniki, jeśli chodzi o Tonsila. Prekursorzy, powiedzmy, ale tacy jeszcze przyzwoici, ale tutaj GDN jakiś nowszy jest złożony de facto. 8-ohmowy, natomiast to są prekursorzy, powiedzmy, Altusów tutaj naszych, ale to już pominiemy, kiedyś będzie o Tonsilu samym sobie. Może coś się znajdzie, może nie. Głośniki Schneider, takie zagadkowe zdjęcie, głośniki odpustowe, mówiąc delikatnie, udające nawet drugi głośnik wysokotonowy, żeby nie było tragedii. Mamy dalej, szukamy ciekawe. O, Goodmans. Havant SL po regeneracji. No tutaj Goodmans jest. Ciekawe, co pan regenerował przy tych kolumnach, tak swoją drogą, bo basy, no chyba tylko basy, chociaż ten wysokotonowy. Tutaj mi ten wysokotonowy ewentualnie pasuje, to znaczy średniotonowy w zasadzie. Bo to tak dziwnie, bo wysokotonowy jest ten papierowy chyba, jak dobrze pamiętam, bo były magnaty Bule 501 bodajże, to miały właśnie ten sam wysokotonowy papierowy i kopułeczkę średniotonową. Tutaj jest podobnie, natomiast co tu się wydarzyło? A nieważne, co się wydarzyło, ale pięknie wyglądają naprawdę. Tutaj odnowione są dość 130 przez pana, 1500 zł, te 500 pół ceny. Te za nie z 3000 1,5 chce za nie. Promocja letnia, kiedy wszyscy siedzą na Hawajach, Bahamach, innych krajach egzotycznych. Tutaj dzieją się cudy na rynku. Bo wszyscy wydają kasę na te wakacje. Dalej mamy wstęgowy AMT SS 10B 4000. No, wstęgi, jak mówiłem wcześniej, się cenią. PON 300, no to są ciekawe kolby. Ja pierwszy raz jak je spotkałem, to zastanawiałem się, dlaczego panie tak tanie. 350 zł za kolumny, które naprawdę fajnie wyglądają, bo nie można im zarzucić, że wygląd mają kiepski, tak? Są trochę kostne, są sprawne, kurczę, no to 350 zł. Nadal myślę o ich zakupie prywatnie, tak? Fonika 17 to chyba już było do nie, to nie było, ale były podobne, więc wysypał dla odmiany teraz Fonik. Tutaj chyba Philips, nawet nie spojrzałem, jeszcze nie zdążyłem spojrzeć na opis.
SX64860-1R. No, Philips miał bardzo ciekawe, wyjątkowo fajne nazwy. Wyobrażacie sobie, jak wchodzi się do sklepu, ale głośniki, bardzo dobre głośniki. Oj tak, 400 zł, myślę, że można się pochylić. Poproszę kolumnę SX6486-Z1R, a na pewno panu nie chodzi o SX6487-Z1R. Nie, na pewno chodzi mi o to i tak w kółko. To jest dość bolesne, bym powiedział, to nazewnictwo, ale no, robili kolumny, 8-calowy woofer. No tutaj tak cena, powiedzmy, nawet jeśli te głośniki średniotonowe by były sprawne, wysokotonowe, de facto to scena tych dwóch przetworników, bas gratis, obudowa gratis, to tam jest w różnicy gratis. Tu bardzo tanie KLH, ale nie bez powodu, bo powiedzmy to są dwie, no tak jak polskie tonsile zdarzały się, powiedzmy takie strachliwe, to tak samo KLH. Była jedna seria, druga seria, może ktoś tam nie zwrócił uwagi, albo kupił specjalnie, bo było tanie, jedne z pierwszej partii, drugie z drugiej partii. I wyszło jak wyszło, no bo prawda taka, głośniki te same, jeśli kubatura wewnątrz się zgadza, no to z zewnątrz tylko oczy boli, a uszy i tak się cieszą. Chociaż pewnie tutaj zawieszenie jeszcze będzie do wydania, zrobienia, więc kolejny zakup łącznie z tym się szykuje. To mnie nie interesuje, bo to jakieś dziwactwo. Bas średniotonowy, wysokotonowy i... Ale do THX-a. Dlatego się wstrzymałem przed... Było właśnie to ale, bo myślałem, że to jest bas reflex, po prostu ktoś zakręcił na pierwszy rzut oka wysokotonowy, ale jak ktoś się okazał, że to średniotonowy, to znaczyło, że tu jest coś nie tak, coś inaczej. To nowsze Jano do THX-a, ale no dobra, THX kosztuje, tak? Sonobule to już były dziesiątki, magnaty, no te stare magnaty szczególnie bardzo sobie cenię. Zresztą magnaty można było jeszcze kupić na głośnikach, na przykład Goodmansa, jakby ktoś nie wiedział. Ale to trzeba poszukać, trzeba chcieć. Niestety nikt za was to nie zrobi. Tutaj Onkyo, trochę tą silem zajechało, ale to tak ja wszędzie czuję tą sila. M95 MK2 średniak raczej jednak nie tonsilowski, wysoki philipsowski, więc zakładam, że jednak bliżej Holandii niż Polski to Onkyo powstawało. Tanoje nie, może nie 7000, no ładne, ale to są już nie wszystko chyba mówię, jak ktoś będzie chciał sprawdzić sobie kolumny za 7000, niech sobie sprawdzi, a my jedziemy dalej. LFT nie sprawdzamy, nie jest dupurywacz, Soundtech i Power. To jest takie coś bez takiego czegoś, co jest dość z wyglądu powiedzmy ciekawe, a po drugą jest to Jamo. Bo Jamo też w różne sposoby ozdabiało swoje konstrukcje. Tutaj w zasadzie 320 zł. Jeśli ktoś buduje sobie jakiś pokój retro, takie lata 80, myślę, że spokojnie mógłby takie kolumny nawet w PRL-u postawić sobie. Altusy albo no tutaj lekkie blachy, dobra. Szkoda czasu. TM75 też ciekawe, trochę starsze konstrukcje, ale jest to, co ja bardzo lubię, przynajmniej prywatnie w głośnikach, czyli ten otwór stratny na dole. Tam to nie jest wycięcie w front panelu i wsio. Tam jest druga podłoga nie dochodząca do końca tej kolumny i to jest taki powiedzmy bas reflex, ukośnik otwór stratny, ukośnik krótki labirynt, jak to woli, aczkolwiek bas wtedy jest na pewno dużo głębszy, ciekawszy moim zdaniem. Samo klepy to ja na początku myślałem, że to są Skoty, a to Scotland, więc szkocka ziemia nam się tu kłania. Bowers and Viking, tak? No znowu Darek mnie poprawi i zawsze jest BMW, dobra. 2000 zł, ładne, w ładnym stanie kolumny. Czy są warte? No, kwestia ile kosztowały, po ile ktoś kupuje je, nie po ile ktoś wystawia, po ile ktoś je kupuje. A tutaj już Quadrale Amun. No to są troszeczkę nowsze kwadraliki, ale no jak widzicie Quadral jednak swoją cenę też potrafi mieć. Tu są Bowersy, ale takie dla mnie przynajmniej ciekawsze wizualnie. Bardzo fajne kolumny, 1000 zł, DM 110. Oryginalny, przepiękny stan. No pan ma rację, one są po prostu w przepięknym stanie. Myślałem, że będą same gnioty, a tutaj proszę, same fajne kolumnienki. Się stawia następne Celestiony, bardzo podobne do tych poprzednich z tej serii.
może trochę większe, może troszeczkę mniejsze, te są oznaczone jako 100, 1300 zł. My lecimy dalej. Znaczy my lecimy, no wy lecicie ze mną. Epi, czyli epikury amerykańskie nam się trafiły za 1100 zł. No, powiem wam tak. Akurat słucham, czy też w sumie słuchałem, ale mam epikury, to taka historia z życia troszeczkę, które zakupiłem troszeczkę z litości, ale są bardzo podobne do tych, tylko mają oprócz tego, że mają basowy głośnik chyba 16 cm, mają jeszcze 20 membranę bierną i są troszeczkę większe od tych. Oczywiście przyjechał z Niemiec. W Niemczech pan nie bawił się w regenerację zawieszenia pękowego, tylko włożył perlesa o tych samych wartościach. I powiem wam tak, absolutnie były warte pracy, które w nie włożyłem, bo grają przepięknie. Tylko pytanie, czy to kwestia obudowy, czy to kwestia właśnie tego perlesa na niskich tonach, bo perles robi robotę moim zdaniem. I tutaj nawet dwoje babka wróżyła, więc tutaj mogą być ciekawe, może jest warto jechać i ich posłuchać, tych epikurów, ale no głowy sobie nie dam obciąć za to, tak? Bo to mówię, na dwoje babka wróżyła. Ja myślę, że tutaj wymiana akurat nie zaszkodziła na perlesa. Tutaj Boze mamy w stanie delikatnego rozkładu, czyli jedna do góry, jedna do dole, głośniki wysokotonowe wykręcone, spoko. Raczej taki interaudios, ale 150 zł w sumie, no to majątek to nie jest de facto. Pytanie, czy wszystko działa. No, proponuję sprawdzić samemu. Pan jeszcze jakieś Sony ma takie malutkie i rowery górskie. Tak można by było ten wygląd piwnicy podsumować. Torensy. O, też torensy bardzo ciekawe. Dzisiaj nam się trafiają takie rzeczy, które ja widzę pierwszy raz na oczy. A co my tu widzimy? Widzimy tutaj, bardzo ładnie widzimy, wysokotonowy ITT, średniotonowy, tutaj bym obstawił perlesa, też jakiś dziwny kolor tej membranki, niskotonowy to bym obstawił Sisa, ale też sobie głowy nie dam zatopnieć. Wszystko tu jest prawidłnie zrobione. 850 zł dla miłośników marki Torres na pewno nie byłby zły zakup, a dla miłośników dobrego dźwięku też może być dość ciekawy. Duale 220 zł. No trochę roboty. Ok. 1230 zł. Grundiki legendarne, absolutnie takie legendarne. To są boxy, tak, 1500A Professional, te najbardziej cenione. A powiem wam tak, guzik prawda moim zdaniem, bo miałem i 1500A Professional, i 2500A Professional, i 3000 model M3000 i model M2000 i M1500 grają najlepiej. I mówcie tu prawdę, tutaj dopłacacie za wygląd. Zresztą M1500 ma 25 na basie. Tak więc dziękuję, do widzenia, dobranoc. Gasimy światło. I mówię chyba, tylko słuchałem ich po prostu. Eltax, też takie, kolejny Dantax, czy tam tak w sumie. 800 zł, no Philips, być może 2 Philipsy, być może 2 Sisy. Takse sklepane. Made in Denmark, ale z holenderskimi wysokośredniotopcami. Zobaczymy sobie parametry. A zobaczymy sobie parametry tego, dlaczego by nie. Ostatnio tutaj. Tak, bo się nam nigdzie nie spieszy, prawda? 90 watów, 36 litrów, 4-drożna konstrukcja. Ciekawe, że napisali 4-drożna. Konstrukcja. Dlaczego 4-drożna? Teraz się zaczynam zastanowić. W głośniku mamy teoretycznie 3, chyba że tu jest niskotonowy i membrana bierna. To wtedy powiedzmy jesteśmy bliżej prawdy w tym wypadku, ale no 4-drożne to raczej nie jest, bo membrana bierna nie jest głośnikiem, nie jest przetwornikiem, tylko jest powiedzmy otworem stratnym w pewnym sensie, tak? No dobra, tutaj jest rozkmina za długa. Strona następna. Jeszcze nam tam 20 parę zostało. Te tutaj maleństwa dość długo, że tak powiem, przebywają. 140 zł i się nadal nie sprzedają. To tutaj skrywają? A skrywają nam co? MBK. Chyba, no całkiem ciekawy przetwornik, myślę, tutaj mają. A25/6,
6V, czyli 6W, 6-ohmowy. To może być bardzo ciekawa propozycja dla kogoś, kto buduje może jakieś linie transmisyjne, chce się pobawić, albo po prostu posłuchać szerokopasmowców w całkiem fajnej obudowie, jakby na to nie patrzeć. Mirsie za 800 zł, tutaj takie klasyczne, bez tego głośnika do góry, czyli w zasadzie Philipsy być może na sterydach lekkich, na zwrotnicy. Kefy C35, o kurde, podrożały, tak kilkukrotnie podrożały. Ja moje naprawiam dopiero drugi rok, no bo akurat w cewkach to będzie widać. Natomiast są malutkie, to trzeba przyznać, są malutkie. Są rzeczywiście jak na Neue, bo są koaksjalne, tak? Czyli w środku mamy wysokotonowy głośnik zamontowany, tak jak tutaj. Dużo tutaj nie widać, ale wierzcie mi lub nie, w środku jest wysokotonowy, za siateczką taką. To wszystkim maleństwa są. No to jest ich mocna cecha. Strona i można postawić wszędzie i jak zagrają, może kiedyś powiem, jak mi się uda, 150 W. No, trochę pofantazjowali sobie chłopacy z nimi. Pioniery następne, bardzo podobne do tych wszystkich, powiedzmy z tych lat 80., które widzieliśmy wcześniej. Tutaj znowu te kontrole nam wywaliło. Tutaj co mamy? Ferguson jakiś, tak? Ale to jest tak brzydkie, aż zajrzymy. 500 zł. 500 zł za Fergusona. To jest jedna, dwie kolumny w takim razie to są. Ta jedna ma chyba troszeczkę gorzej. Ale to powiem szczerze, 96 dB z 1 metra przy 4 W, więc 93, no około 90 dB z 1 W skuteczność, podano z 4. Dość spora, 3000 Hz dzielenie, 2 basy 17, ale wygląda dość staro. No, powiem szczerze, bardzo mnie te Fergusony zainteresowały, bo tu no wygląda to dość staro, naprawdę staro i naprawdę ciekawie, chociaż tutaj chyba jest po prostu za tym, ja myślałem, że to jest głośnik, przepraszam, widzicie, to trzeba się czasami przyjrzeć dobrze. Głośnik Philipsa tu się nam ukrywa, tylko przed nim jest taka siateczka. Cholera wie, po co jest ta siateczka, czy to jest rozpraszacz, ale zamontowano na 3 trucikach po prostu siateczkę i to wygląda zupełnie inaczej. Natomiast te niskotonowe to już konstrukcje mniej mi znane. Dalej co mamy? To ręce, rzadkość, tak? No to rzadkość to nie warto tajemnicy pokazywać i trzeba głośniki dobrze ukrywać. Kolumny JBL, nieinteresujące. Znowu oglądamy wszystko jak leci, więc polecimy sobie dalej troszeczkę. Viga Acoustic WB307. Viga Acoustic taka dość ceniona firma. Znowu płaskie, takie dość kolumny, przynajmniej. Oj, przepraszam, kliknąłem, misklik tak zwany. Chociaż nie. Tutaj powiedzmy trójdrożna kolumna. A nie taka płaska. Na tym zdjęciu pierwszym coś tak wyglądało na płaskie, ale taki kąt dziwny pan sobie rzucił tutaj, jak rzut kawalerski, tak się to nazywa. Niektóre krawędzie są wydłużone w stosunku do naturalnego wyglądu. Dalej. Tutaj jakby internet nam się skończył, bo Philipsy bez zdjęcia się pokazują. Ale po prostu nie mam zdjęcia. Ok. Tutaj mamy jakieś hi-fi ZG40 po lekkim tuningu. Co powiedzieć? No, powiem tyle, że pan nie dostanie tego. Ja dobrze szukam. Stereo. Rampar, no. Już widzę, że tutaj się dzieją cuda. System JBL Horn plus 40 cm basy, 4500 zł. Taka estrada w warunkach domowych, bym powiedział. To jest dla ludzi, którzy lubią duże maski, duże głośniki, duże łodzie. Tylko duże. A to taka anegdota, że jak ktoś lubi duże, to znaczy, że no. Ok. Jamo CBR. Też bardzo ładnie wyglądająca kolumna, szczerze mówiąc. No cóż, z wyglądu super. Znowuż chyba płaskie kolumnienki, ale widać, że Jamo
właśnie w stosunku do dużej ilości do producentów, ta firma potrafiła zrobić coś naprawdę takiego ciekawego. No troszeczkę czasami jak Bank Lucent popłynęła. No tutaj popłynęli dość fajnie moim zdaniem. 25 do 24 tysięcy Hz, 200-watowa kolumna, no to też. O, tutaj regulacja ukryta. No, overload jest. Czym dłużej na tym patrzę, tym bardziej mi się podobało. Troszeczkę takie pudło od gitary, przypomina po skosie postawione. Dobra, Jamo jest. 2150 unikatowe. Tak, zgadzam się, dość unikatowe. RL 705, kiedyś na nie trafiliśmy. Bardzo fajnie grające kolumny. Nie wiem, czy 705 jeszcze były 706 bodajże. 705 mam 25, 706 mam 30 na basie. Natomiast świetnie grający. Ja pamiętam, że rozkręcałem swoje, to ten głośnik w basowym podkręceniu z tej śrubki, oczywiście z tym pierścieniem jest zabawa, bo jest przyklejony. On po prostu robił plum. Tam było tyle waty nawalone, że po prostu upchane do bóla, ale to ma swoje wady i zalety, bo głośnik praktycznie się nie rusza po naciskaniu palcem, ale mimo wszystko to gra bardzo, bardzo dobrze. Tutaj HPM-y, jak na HPM nawet tanie, tak? No, bo zawsze HPM w cenie może coś tutaj nie gra, może wszystko gra, ciężko powiedzieć. Texon SP802, mało interesujące. ASW następny. ASW to jest trzeci komplet, tak? Też komplet to tutaj jest dobrym słowem, bo mamy głowicę jakby średnio wysokotonową, zakładając, że to jest ruchome, a nie oddzielne kolumny, po prostu jedna do drugiej postawione. Ale tak, to jest system taki, powiedzmy, 2 subwoofery i 2 satelity, to co mówiłem wcześniej. Jeden subwoofer był, ale można zrobić 2, tutaj właśnie zrobiono to, co powiedziałem, czyli 2 subwooferki, 2 satelity oddzielono jedno od drugiego i to też ma prawo zagrać. Energy, to są ciekawe. Energy to jest taka firma kanadyjska, która jakby to powiedzieć, chyba wcześniej był Energy, bodajże z Wrocławia tutaj pan sprzedawał, bardzo fajne kolumny. Chyba za 989 zł, choć tak. To jest firma, która stała, że tak powiem, dofinansowanie od rządu kanadyjskiego, żeby produkować głośniki, tak? Przetworniki, żeby zaprojektować teraz. No i takie rzeczy, jak tutaj na przykład te kolumnki wyprodukowali. Tych akurat nie słyszałem, tamte z Wrocławia akurat podobne. Mam, o czym już mówiłem, więc nie będę się powtarzał, lecimy dalej. Infinity malutkie za 1000 zł, proszę, jak ktoś nie ma miejsca, znaczy nie takie malutkie, ale nadal nie ma miejsca, są lepsze niż normalne Infinity, które są na pewno zdecydowanie większe gabarytowo. Ok, tutaj takie mało urokliwe. Kenu Trio, oczywiście bez maskownic, więc tutaj ciężko powiedzieć coś. No i z japońskimi kolonami to jest tak, jak traficie, tak? Może być dobrze, może być tragedia. Ja akurat te tragedie raczej przeżywałem. Tak więc dość ostrożnie podchodzę, natomiast dobre pioniery były na pewno stare. SP50 Sensui. Nie wiem, czy właśnie Darek wcześniej nie wspominał, on ma chyba SP50. To jest konstrukcja dwudrożna, to jest chyba 20 na basie. Plus kopułkowy wysokotonowy, tutaj horna nie ma. Chociaż SP30 może miał kopułkowy, SP50 może miał horny, przepraszam. 40 nie za bardzo. 22, aha, 840 zł. Aktywne, pasywne woofer. 8, midrange. 5, 2, ciężko wiedzieć i Twitter, który to klasyczny, powiedzmy, taki Philips, bez żadnych takich, o ja pieprzę. Nie jest to aktywne, ale cena jest taka, że jeszcze troszeczkę poleży, chyba że ktoś naprawdę będzie wiedział, kiedy się słyszał i będzie chciał mieć. Tu są takie TS-y, które są malutkie, ale też diabełki, bo mają ten otwór Bass Reflex pod spodem, TS-y 15. Fajne, jeśli ktoś nie ma miejsca, na pewno tym basem wysokimi i średnimi zaskoczą niejedną osobę. Cena 400 zł, jest ok, jest po prostu ok. Następna strona, szukamy sobie czegoś ciekawego. A cóż to my mamy? Kapsz. To jest tak egzotyczne, tam nie nazwa, że nie chcę. Ditony 25 tutaj z membraną widać, oryginalne. No ładne, 2200, ale one też chyba troszeczkę już tutaj stoją. No to jest właśnie to, że Anglików sam się bałem, sam się cały czas troszeczkę boję, ale
Tak jak odnowione kolumny grają, tak mało które kolumny potrafiły tak zagrać, jeśli chodzi o Celestiony. No ewentualnie Tanoje, ale Tanoje to sami wiecie, że również Angliki są. Tutaj nam trochę już Allegro pozmieniało, bo mamy znowu Mitsubishi, więc trafiamy na jakieś takie ciepłe. Bardzo złe określenie. Sprzęty. Spendo. Nie Splendor? Powinno być przypadkiem. Spendo. SP15-2. Oczywiście BBC, bo to BBC potrzebowało tyle głośników, że no tysiącami je po prostu tłukli. No może według projektu, może według zamówienia, ale R na końcu. Nie Spendo, tylko Spendor. Ale 15.2 dobrze pan napisał. Dobra, niech będzie. Nie czepiam się. Bowers, Wilkins, widzicie, no nie Vikings, tylko Wilkins. Znowu takie zdjęcia, no super. Od razu mnie to interesuje. 40, trochę potuningowane, ale są 40. Cena jest taka w miarę, powiedzmy, jak na potuningu, bo nie jest tak źle z nimi. JBL następne. Tak powiem wam, trochę Tonsili, trochę JBL, BBC znowu minęliśmy następne, ale to są właśnie te LS-y 3×5, no to 8000 już podskoczyły ceny na nich, bo to są małe, ale diabły. Ale wiesz, można znaleźć takie kolumny, które są diabły. Pierwsza seria ZG40 to już 1300, bo bez żadnych udziwnień. Bauer Wilkins 801, no to już jest tak, no 9000 to już musi być właśnie tak. Trójdrożne, ale ładne. Bardzo ładne kolumienki. Następnie strona numer 41. Już więcej nie powtórzymy takiego odcinka, to już mówię wam z góry, bo to jest samobójstwo. Ja jestem upartym człowiekiem, więc dotrę do końca. Centus ML2. Tak dość przyjemnie wyglądające, ale cena troszeczkę mniej przyjemnie. I tu już znowuż by się, że tak powiem, chyliła historia marki, opisać przetworniki, czemu to kosztuje 1000 zł po tylu i tylu latach. Aha, ASW, dobra. Nie doczytałem już powoli, wzrok mi pada. Na to przyznam się szczerze, już trochę patrzę, bo cena jest bardzo atrakcyjna. Zdjęcia do góry nogami, dlatego jest ta kreseczka. Dwudrożne laki, ale stare jeszcze elektroakustyki, więc tu jest dość ciekawie za 300 zł, bo to są klasyczne kolumny, w znaczeniu słowa do klasycznego sprzętu starego, jeśli chodzi o audio z lat 60., 70. początku. ZG486 też bardzo ciekawe kolumienki, przynajmniej dla mnie, tak? Raczej są to oryginalne konstrukcje, z tym, że one były przedziwne, to jest właśnie z tej serii. A dobra, nie będę się tutaj wydurniał, że wiem z jakiej to jest serii, ale coś takiego było. 1000 zł pan chce za to, więc też chyba wie jaka seria lepiej niż ja. Taba małe, tutaj zawieszenie już wymienione, bo tu była pianka, ta pianka wyparowała raczej przeważnie. 340 zł, cena fajna, głośniki fajne. Tutaj macie 1400 zł za Active Boxy 40 Professional, czyli to samo co model 2500, a tylko musicie mieć do tego nawet nie preampa, tylko wzmacniacz z wyjściem na preampa. I hulaj dusza piekła nie ma, bo wzmacniacze w tych kolumnach, jeśli oczywiście są sprawne, są dostosowane przede wszystkim do tych przetworników. Wszystkie sprawnie i takie Active Boxy myślę, że zagrają lepiej niż zwykłe boxy 2500 A Professional. Dalej, czy coś takiego ciekawego? No na razie tak trochę, tu mnie trochę boli, 589 zł Kenwoody. Tylko tu już jest tak bardzo od pary, że już bardziej nie może być. A wygląda to wszystko jakby to było na isofonie zrobione jeszcze do tego, więc o czym myśleć tutaj nie wiem. High-end, no to nie wiem, high-end to też może jest, jeśli miałbym stosować określenie high-end, to raczej nawet nie chodzi o dźwięk, bo od tego mamy hi-fi, tylko high-end bym stosował właśnie do wzornictwa, jeśli chodzi o sprzęt audio. Wtedy można mówić o high-endzie. Ale to by trzeba było świadomie zastosować, myślę, i świadomie o tym mówić, że właśnie wzornicza to jest high-end, to jest kres, powiedzmy, możliwości, najwyższy poziom, jeśli chodzi o daną firmę, taki właśnie, no kres, jeśli chodzi o możliwości we wzornictwie, wykonaniu. Tutaj na przykład te boce są przepiękne, nie? I 3000, nie wiadomo co w środku,
dla chcącego do poczytania, natomiast czy to jest fajne? No, może blisko, tak? Tutaj znowu te same ZG40 z tym celowniczkiem, tylko zdjęcie inne, żeby przykuć. Tutaj są Alteki 891A. No to akurat posiadam, powiem wam. To są tak zwane monitory mini. I co w tej kolumnach jest mini? No kurde nic, bo bas ma 30 cm. Tutaj cena, jedyne co mnie przy tej cenie boli, że widzicie, to nawet pan to pokazuje właśnie. Widzicie ten głośnik? No to jest taki specyficzny, bo on ma średnicę 30, ale ten kołnierz jest bardzo gruby ogólnie i ten głośnik ma tam powiedzmy dużo mniej niż te 30, ale liczy się jako 30. Tak jak ryby pokazujecie, tak? Była taka. Tutaj jest to samo, zresztą opisane, gdzieś tutaj jest ten głośnik 12 cali, więc 30 cm, tak? Natomiast ten nichuchu pasuje do tamtego i tutaj pewnie jest też znowu Visaton wrąbany. Tak więc cena, buda świetna, olejowana, wysokotonowy, genialny. Natomiast brakuje mi oryginalnego głośnika niskotonowego niestety w tym wypadku. Tu lecimy dalej. A niskotonowy przy tych Altekach to de facto jest też na palniku, tak zwanym kowadełku, więc też poszukiwane przez znawców stop, magnezu, etc. Tutaj pięknie zrobione Vigo. No ładnie. Ojej, niebieska maskownica, w sumie fioletowa. Okej, jak szukacie, macie nowy dom, ładny dom, chcecie dobre kolumny, jedźcie, posłuchajcie tych kolumn, myślę, że będziecie zadowoleni z nich. Klasyki. Polerioza 300. Ojej, ponad tych kolumn więcej wyszło podróbek niż oryginałów. Ale 10 tysięcy to też ceny już... Wiecie co, na inflację można sobie zrzucić wszystko. Na końcu będziemy płacić za bułki po 10 zł, ale ci co robią bułki po 10 zł będą płacić za inne usługi po 100 zł. I to wszystko i tak się zamknie w kółku, tylko ogólnie suma summarum wszyscy będziemy biedniejsi. Tak każdy się próbuje dorobić po prostu na krzywy ryj. To taki był off-topic z mojej strony, z racji już którejś godziny przy tym monitorze. PSM 600, czyli profesjonale, tutaj niestety widać jest buba na jednym niskotonowym, tym po prawej stronie, więc to jest też dość kłopotliwe, bo poza tym bardzo ładne, natomiast no membranki tutaj wymienić na taką samą raczej będzie ciężko. To już są takie Sanyo SX 550, to jest taki, zresztą tu jest chyba zdjęcie, tak, to jest najniższy model z tej serii. Bez was refleksu, więc tutaj fajnie by było posłuchać Sanyo, ale z drugiej strony jeszcze mam tyle kolumn do posłuchania, że nie będę się na to napalał. Tonsil Cheopsy to są lata 90, jak pamiętacie, tak? Do uratowania. Nie wiem jaka jest wartość tych kolumn, powiedzmy po regeneracji. Na pewno jest to ciekawy, no ciekawa rzecz, tak? Ciekawa rzecz z lat 90. Myślę, że żeby się pochwalić, jakby się ludzie pytali, a co to jest? To na czym stoi kwiatek? Podstawka? Nie, kolumna głośnikowa. Zresztą średniotonowy to raczej nie jest tonsil, wysokotonowy też nie jest tonsilem. Jeszcze okaże się, że niskotonowy nie jest tonsilem, ale pewnie to już jest na 6 tonsil, ma tą faskę tutaj na boku. Oryginalny to w piwnicy gdzieś stało, cholera wie gdzie, bo pieprzone niesamowicie. Ale, no powiem szczerze, no właśnie, tutaj u nas w Polsce jest coś takiego, że to jest sprzęt dla miłośnika marki Tonsil. I tutaj mam taką łapkę w górę, bo naprawdę pierwszy raz, czy tam drugi raz, przynajmniej ja na nie trafiam, przeszukując te wszystkie aukcje, portale, tego jest tyle, że ohoho. Hitachi następny mamy. To jest raczej Japończyk jest, made in Japan, tak, więc tak jak mówiłem, dość ostrożnie należy podchodzić do kolumn marek japońskich z napisem made in Japan. Te Sony, które wcześniej pokazywałem, te 2070, wszystko pięknie ładnie, tylko z Japonii to jest tylko napis Sony, bo wyprodukowane były w Danii, w Niemczech na duńskich głośnikach, tak więc dlatego tak super grają. Bolero 300, następne Boleriozy, trochę tańsze, bo inna okleina. No już to tak bardziej przyzwoita cena bym powiedział, ale naprawa tych głośników to podejrzewam jest zabawy co niemiara. Jamo, 2 sztuki, 200 zł. Po cholerę to pokrętło, aha, czyli takie odsłuchowe powiedzmy. Na statyw kolubienki, malutkie. Ze zdjęć niestety nie dowiemy się prawie nic.
No to jak nie ma zdjęć, nie ma opisu, znaczy opis pewnie jest, ale mi się po prostu już nie chce. To lecimy sobie dalej. Czy coś ciekawego mamy? Rastek. Co to jest Rastek? Na Philipsie jest Rastek. Dół pewnie też Philipsa albo Sisa. No wiem, ja wszędzie widzę do Philipsa albo Sisa, więc to też nie ma co tutaj dywagować. 1000 zł, no to drogo, to może jednak Sis. Refleksy, no tutaj to są 90 lat kolumny, bardzo ładne, to są kompakty po prostu, tylko dołożony jest bas refleks i drugi głośnik niskatonowy poniżej bas refleksu. Tak to wąskie, wysokie 120-watowe 120-watowe kolumny. Tutaj mamy XM 1500, czyli właśnie M1500, tylko wersja z wzmacniaczem, stan całkiem ładny, podłączek na wyjście preampa i można sobie słuchać. Pionierki takie jak wcześniej były, tutaj te są jeszcze śmieszniejsze, wysokotonowe to troszkę śmieszniejsze, trochę innej konstrukcji. Mam nadzieję, że ktoś obejrzy, ktoś się zna lepiej ode mnie na głośnikach i mnie niektóre tutaj modele ładnie powie, co tam siedzi. Bardzo się bym ucieszył, jakby troszeczkę wiedzy do mnie spłynęło. Wideotony szafiry, no 1500, no coś z tymi wideotonami jest na rzeczy, bo naprawdę potrafią kosztować krocie te kolumny węgierskie, tak, więc kurczę, myślę, że mogą przypadkiem kiedyś zagrać, naprawdę mogą zagrać. Ja moje muszę przede wszystkim rozruszać, bo stały 40 lat w magazynie i zawieszenie zrobiło się twardsze od membrany. Technics SBX50 jest ta seria 50, ale a nie, kolumna, szanić. Telefon jakieś nieoznaczone, to nie. Kanton, następne kantony zawsze chyba będą na rynku wtórnym, nie wiem dlaczego. Dobra, dalej, pykamy. Co my tu mamy? Radioszoki, realistiki, ale te kolumny 1650 zł, one chyba troszeczkę staniały. Spójrzcie, jakie one są ogromne, przede wszystkim z tyłu mamy jakieś Sansui dość spore, Maranca mamy na półeczce, więc tyci nie jest i robi wrażenie ta kolumna. 1659 zł. Znowu do sprawdzenia, nie wiem czy producent się chwalił jak ten głośnikiem wkładał, więc by trzeba było pofatygować się za ten 1600 zł, może na paliwo troszeczkę by się odzyskało i tyle. Tutaj piloty, taka marka właśnie, ona nie znana, nie wiadomo, troszeczkę jak Tonsil polski, robi lepsze głośniki, gorsze głośniki, tańsze, droższe, aczkolwiek te wyglądają naprawdę wyśmienicie. Te kolumny 2000 zł, troszeczkę takim, no w sumie chciałem powiedzieć rewokcem, dojeżdżały z daleka. ZG40 to są te Philips, o których mówię tutaj trochę drożej, bo 289 zł na wstęgach, coś taniego dla chętnych, którzy chcą zacząć słuchać wstęgowych głośników. Już słuchając tych można się spokojnie wypowiedzieć. Kanton GL70, no to tak średniak, tak? Pewnie ileś razy się wygłupię podczas tego odcinka, ale no nie bądźcie, że tak powiem, zimni i dajcie szansę, że tak powiem, pokojowi, tak? Tak, śpiewał Lennon, chyba tak. Give peace a chance. Alnico, Isofon, PSL 245, no Isofon, to tak jak wcześniej widzieliśmy takie gotowe płyty, tak samo widzieliśmy tam jakąś markę wcześniejszą, były te same praktycznie przetworniki Isofona, poza tymi niskotonowymi, które tutaj mają takie bardzo przyjemne odbiory widoku, powiedzmy, te ryflowanie, takie karbowanie, tak, na membranie głośnika niskotonowego, ale 1400 zł już człowiek musi się zastanowić, bo to się nie kupuje impulsywnie za 1400 zł stary kolumn na pierwszy rzut oka. To nie ta liga, tak? Cele 720 od Duala, był jeszcze chyba 730, jak dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. No, regulacja jest, chyba w tej wyższej była jeszcze regulacja niskich tonów. Tu jest jak najbardziej bardzo fajnie, to są ciekawe kolumny, które na pewno przykuwają wzrok. Były wcześniej tańsze, wcześniej było wszystko tańsze, etc. Proszę trochę, te już mieliśmy, więc Soundtechy Power 125, tutaj tego powiedziałem, są tak brzydkie, że ładne, to jest taka powiedzmy cecha wspólna tychże przetworników. CL 190, tutaj w tych celach 190 one dlatego tyle stoją, bo tutaj, moi drodzy, jeszcze powinny być dwa średniotonowe w tym miejscu, gdzie nie ma średniotonowych, jak są pianki. Więc podejrzewam, że powodzenia ze zdobyciem tego.
No i w zasadzie na to polega problem, natomiast jest to najwyższy model dla tej serii Duala. Na pewno duże, bardzo, bardzo ciężkie. Onkyo SS200 Dokorder Super Vintage 70 rok. Takie kolumny dookólne, bo to się nazywa dookólne, nie wiem, tu jest głośników, to już słyszycie sami. Bardzo fajne zrobił Pionier, tylko tam było troszeczkę więcej tych głośników, czy były jeszcze wysokotonowe, nie takie szerokopasmowe. Rzeczywiście to naprawdę fajnie grała taka kolumna dookólna, bardzo przyjemny dźwięk. Więc tutaj, no przede wszystkim wygląda, zresztą to co robiliśmy katalog wcześniej, tymi taboretami, to już w ogóle jest abstrakcja. Kolumna jako taboret, pięknie. To nie byle jak. Tu są jakieś kolumny Nordmende. Nordmende, czyli trochę market. Trochę nie wiadomo co. I znowuż takie sprawdzanie, no pytanie czy macie tyle czasu, bo tak jak powiedziałem, wątpię, żeby ktoś dotrwał nie do tej minuty, tylko do tej godziny tego filmu. Tak więc tak, PSM 600 następne znowu coś z membraną w jednym głośniku poszło. Ładne, po prostu ładne kolumny metal i to robi robotę. Pykamy dalej. Tutaj nie znajdujemy na razie nic. Oprócz pianokrafty, dobra, pianokrafty, ok, tego może kiedyś do testu powiedzmy. Też się ludzie zachwycają to. Co niektórzy tutaj mamy interiory 330, też bardzo duże kolumny. 900 zł. Oczywiście Heko. No cóż, mogą zagrać. Interiory. Dalej, czy coś ciekawego. Tony 200 następne, tu są trochę drożej. Jak widzicie, jakie to jest duże, tak? To są ogromne kolumny, są 30 na basen, a miejsca w cholerę. Tutaj mam wrażenie, że po prostu z sprzedawcami to Allegro siedzieli, że najpierw jest ten sprzedawca, później ten sprzedawca. Może ten więcej zapłacił. Tutaj Ditony 22, Mark 1 chyba to się nazywa. Tak, Mark 1. No, podobne Celestiony, powiem szczerze, kiedyś przez moje łapki przychodziły, tylko ja tam za dużo nie robiłem. One brzmieniowo mi nie do końca odpowiadały, bo tam nie była już ta mała kopułeczka, tylko taka klasyczna, 25 mm wysokotonowy. Aczkolwiek tak jak powiedziałem, tutaj problem mógłby być też kable, bo Anglicy robili jeszcze chyba gorsze kable niż Polacy w kolumnach, czy też no, od Niemców chyba raczej wszyscy kładli drut po prostu, to nawet nie mówię, że gorsze, lepsze. Tu mamy za 400 zł te same filicze, tylko w innej kolorystyce. Tu mamy te same Bolero, więc tutaj robi się nudno. Heko P3000, czyli trochę takie te podobne de facto do Vigo, które widzieliśmy wcześniej, kosztowały chyba nawet troszeczkę mniej te Vigo, być może jedno i drugie z tej samej fabryki. Tutaj mamy wycinek z parametrami, jak to wygląda jeśli chodzi o pasmo przenoszenia w stole. A zobaczmy, właśnie tu wam pokażę. Jak was w konia producenci robią, na co się napalacie. Odchyleniem kolumna z odchyleniem plus minus 2 dB. Czyli niewiele, to nie jest 2 razy ciszej nawet, bo 2 razy ciszej to jest plus 2 dB, minus 3 dB, 2 razy głośniej to jest plus 3 dB. Tu jest tylko minus plus 2 dB różnicy w poziomie. Pasmo przenoszenia z taką tolerancją jest od 50 do 13 000 Hz. Natomiast według normy DIN, gdzie to odchylenie jest podejrzewam troszeczkę większe, już można było napisać, że od 40 do 25 000. I tak się napalacie na te 25 000. Gratulacje, po prostu. One są na urządzeniu pomiarowym, nie ty. No. Akai po gwałcie na wysokotonowym, bo powinien być papierowy, spoko. Następne te ZG 486, chyba że to te same. Zaczynam się aukcje powtarzać, więc myślę, że powoli skończymy ten odcinek. A25, czyli C z pełnym ryjkiem i wysokotonowy Perles. Tutaj nam po norwesku, że tak powiem, zagrają. Basik będzie przyjemna, obudowa zamknięta, a wysokotonowy ten malutki Perles, taki śmieszny, który byście wyśmiali po prostu, bo to nie jest kopułka zalana metalem. On tą kopułkę taką, nawet największą, po prostu wciąga nosem, bo Perles to jest, no, mniejszostwo, te wysokotonowe, te stare takie na papierowych membranach. Tutaj na szczęście są powtórki znowu. Mordum Short na isofonach tym razem, tak?
79. Isofon 79. No to isofony powiedzmy 79. Niech będzie tak. Widzę, że ten bas reflex z góry to taka cecha charakterystyczna tychże kolumn. Tutaj mamy następny, to mamy Revel Koncert M12, więc najnowsza konstrukcja. KLH model 17, klasyczne, stare. Oj, bardzo ładne. Szkoda, że tym. Aha, tutaj gabaryty są pokazane, widzicie. Czyli całkiem spore. To czy nie? To są te po prawej, przepraszam. Te po lewej to jest model, który wcześniej pan wystawiał na dwóch średniotonowych w sumie. To już jest model niższy, ale kolumna, widać, czym starsza, tym lepsza. Później KLH miały niebieskie membrany, tutaj czasami na tych kopułkach nawet był napis KLH dodatkowo. Bardzo pięknie grające kolumny, naprawdę. Nie wiem, czy warte 2000 zł ponad, ale jeśli są odnowione, jeśli nie, bo możecie iść do pierwszego lepszego i wam to odnowi, ale się okaże, że weźmie sobie za godzinę 300 zł. A znam takiego jednego pana, co za odnowienie kolumn na dzień dobry. Może powiem inaczej. Kiedyś znajomy mój były, poprosiłem go o wyszlifowanie kolumn i pokrycie go lakierem. Wyszlifował, pokrył lakierem. W jego tempie zajęło mu to około 2 godzin. To były małe kolumnki, małe monitory. Pan mnie za to skasował 500 zł. No i zapłaciłem, ale pozbyłem się znajomego, bo jednak znajomi czasem to bardziej patrzą na tobie przyrąbać niż nie ma skrupułów. Po prostu niektórzy ludzie mają skrupułów. Patrzą tylko na pieniądze, to jest przykre. A to jest jedyna rzecz, której no w sumie niczego do grobu nie weźmiemy, więc pieniędzy tym bardziej. No wiadomo, życie tak jest się układa, no, pieniądze są przydatne, ale czasem lepiej mieć przyjaciół. To jest moje skromne zdanie. Radford monitor. No powiem szczerze, tutaj takie serduszko moje, takie vintage'owego zbieracza złomu, bardzo mocno bije, bo bardzo mi się podobają te kolumny, one się już rozpływają lekko, tak, te kleje puszczają, ale sam wygląd, sam design tych kolumn po prostu osobiście bardzo mi odpowiada, tak. Radford Bass Drive Unit 20 Hz do 1 kHz, 8 ohmów, dobrze. To co mamy? Tam mamy Goodmans, tak, zaklejonego Goodmansa mamy nalepką. No w zasadzie nalepką po prostu, a tutaj pewnie też Goodmansik. Napisany Radford, ale tak bym był bliżej Goodmansa przy tym średniotonowym, takim właśnie poklejonym, jakaś przeróbka może, bo E50 mają dość podobne głośniczki, podobne kleje. Mówię o Warfendale'ach dla odmiany. LS70 Grundig Lamp Boxy i to jest chyba największy klasyk, jeśli chodzi o głośniki, jaki znajdziecie na Allegro. To jest początek lat 60. konstrukcji. Tutaj widać na lewej kolumnie brakuje okucia troszeczkę na nóżce, ale no, one są tak piękne, to jest tak vintage'owe, jeszcze na połys wysoki, że absolutnie po prostu jak jest w tym memie Take My Money, bym po prostu dawał za nie 3000 zł, nie ma problemu. Jeszcze tutaj zawieszenie jest jeszcze gumowe na tym niskotonowym, to tym bardziej. Zobaczcie, nawet ten kosz to nie jest z takich tam pitu, tylko macie polerkę zrobioną na tym, tak? Ta blacha się świeci, bo to jest schromowany kosz, w ogóle abstrakcja, coś czego śmiertelnik by nie widział, tu jest schromowane, tak? Tak więc tu jest poezja moim zdaniem Grundika. Absolutnie dziwię się, że one w tych pieniążkach w takim stanie jeszcze tutaj są. Widać, wszyscy wolą napier. Dzisiaj coś rymowanie mi wychodzi swoją drogą. Alnico isofony 2200, one też już troszeczkę tutaj wiszą, bo są Alnico i są isofony. Wie, że wszyscy wiedzą, co to jest Alnico isofony, tak? Więc my to olejemy, bo ja osobiście ich nie kupię. Tutaj jest. Koronki sobie z blisko obejrzymy. Wyjątkowo paskudne kolumny, prawda? Ale uwierzcie mi, że te kolumny po pierwsze dużo większe to wciągają nosem, a nawet jeśli będą startować w wyścigu na moc, to są szanse, że te duże padną. Te też padną, ale te powstaną. Bo te kolumny mają
tak fajny system zabezpieczeń w środku. Po to jest ta dioda tutaj na dole. Ona sygnalizuje, że przegina się palec. Tylko ta kolumna nie sygnalizuje, po czym wybucha. Ona po prostu po kolei odcina nam wysokotonowy, średniotonowy, wyłącza całą kolumnę. Odczekamy chwilę, możemy z nich korzystać dalej. Za wygląd pała, za możliwości 10. I tutaj wychodzi 5, dobra. Średnie. Cena, ok, ona się nie zmienia. Jeśli kupić za 400, myślę, że spokojnie za 400 sprzedacie. Tutaj są, kurde, właśnie to jest to. To są Atlantiki, tutaj Poseidony, w sumie troszeczkę wcześniejsze wersje Atlantików. Ja tak myślę, kurde, chciałbym je mieć, bo mam Atlantiki, tak. Świetne kolumny, one tutaj są zrobione w ogóle na isofonach, więc całkiem sensowniejsze głośniki, 2000 zł. Tylko wiecie co? Po jednym czy po 2 dniach sobie uświadomiłem jedną ważną rzecz. Dlaczego ktoś tego nie kupił jeszcze? Bo są piękne, prawda? Są bardzo standard, zrobione przez Państwa Ducza. Zajebiście, tylko to są 2 lewe kolumny. Więc kupując to musicie zrobić odbicie lustrzane jednej z tych kolumn. Głośniki już macie, tak? Ale roboty gratis macie w cholerę więcej. No niestety 2 lewe kolumny. W tym wypadku, kiedy one są tak pokręcone, no bardzo, bardzo wątpię, żeby no to tak miało być, tak? Że tutaj w lewo, tutaj też w lewo, w sumie średniotonowy ma być fajnie, tak? O, tutaj nie widać tego. Okej, no szkoda, że nie widać właśnie, że jeden jest pod maskownicą, ale jak poszukacie, to powinny być lewy i prawy głośnik. Tak, taki do racji, jakbyście chcieli je kupić. Nie odradzam, bo jeśli kupicie, zamówicie drugą taką samą kolumnę, ona jest do skopiowania, tylko w odbiciu, to będziecie mieli naprawdę całkiem unikatowe kolumienki zrobione jeszcze przed erą ATL-i. Isofony, płyta gotowiec, ale może nie, nawet wyczaskane takie troszeczkę, ale 1600 zł się należy. No, okej, fajnie. Do zobaczenia za rok. Myślę, że taki maraton to następnym razem to powtórzę za rok czasu. Chyba, że ten będzie mi się nadal śnił tutaj. Uniwersumy olewamy. Nie mówię, że są złe, ale czasami po prostu głośniczki mówią do nas coś, tak? Przyciągają nas swój wzrok. O! To jest mega ciekawostka dla mnie. Celestion Liton 150, wpiszcie sobie Epicure model 15, to jest dokładnie to samo co Epicure. Nie wiem kto dla kogo robił, ale Viota te same głośniki. Po prostu Epicure założył swoje wysokotonowe, średniotonowe, wcale by mnie nie zdziwił, jakby był nawet Celestiona. Membrana bierna to samo, to z Viota po prostu Epicure. Tylko pod brandem Celestiona z ich przetwornikami. Saba, bardzo ciekawa Saba, duża Saba. Widać na czym Tonsi się wzorował, robiąc swoje ZG40 troszeczkę. Ale te Saby obawiam się, że mogą być warte tych pieniążków. To by trzeba porównać, jakie są wartości rynkowe, jak wysoko to w hierarchii powiedzmy się klasyfikuje, jeśli chodzi o Saby z danego roku, czy tam z danego okresu czasowego, tak? Aczkolwiek mi się bardzo, bardzo podobają te kolumienki. Drogo, bo drogo, ale są ładne. W miarę oryginalne. Znaczy w miarę są po prostu oryginalne. Tutaj jeszcze z Sabą. To już chyba jest Saba tranzystorowa, już nie lampowa. No ale widać z jakim kompletem do nas przyjechały. Tak myślę przynajmniej. M1500. Drogo. Oj, drogo się zrobiły. Ale ja wiem dlaczego. I powiem wam, że tu jeśli wszystko jest sprawne, a owszem trochę wyblakło, to naprawdę możecie być miło zaskoczeni, bo to nie jest plastik, tylko to jest wysoko skompresowane pod wysoką temperaturą drewienko. Czy jak to woli płyta. Troszeczkę inaczej zrobiona, po prostu jest zwykłe o 20 W mocniejsza kolumna dzięki temu od 1500A Professional A schodzi swoim basem niewiele gorzej niż model 2500, czy tam 2000 M2000, przepraszam. Tutaj mamy odmalowane na czerwono,
te same isofony, gotowce. No nie wiem. No właśnie tutaj powiem, że nie wiem, tak? Miałem podobne, jakoś myślałem, że będzie lepiej tutaj. Czy to wina braku z jakiegoś tego serwisu być może, ale no po prostu naczytałem się, nacieszyłem się, a tutaj się zdziwiłem. KLH model 17 nadal, 17, nadal klasyk, nadal pół 1000. Widać, że te maskownice do zdejmowania nie służyły, ale bardzo miło mi, że pan się podpowiadał i pokazał nam, co kotek kryje w środku. Dalej już mamy nowości, tak, więc na szczęście w sumie już teraz dla mnie przeskoczymy tą stronę. Jamo 702. No, trochę nowsze, ale ładne. Myślę, że Jamo robiło takie fajne rzeczy, po prostu to inaczej nie idzie określić, jak po prostu fajna, ciekawa kolumna, tak? 1300 zł. ZGZ dziesiątki za złotych niewiele, 9 godzin do końca, czyli przed wypuszczeniem materiału pewnie już ktoś to kupi. Tutaj 2000 zł, 3 Adiaccio. I co to jest? Ja nie wiem, zastanawiam się na tym już pół roku, nadal nie wiem. Tak więc by trzeba było robić tup i sobie to po prostu posłuchać. Jeszcze najlepiej tup ze swoim wzmacniaczem, żeby nie wracać do domu po niego, bo ktoś puści na innym, a później się okaże, że jednak no nie, to nie to brzmienie. Tu mamy piloty jakieś takie nowsze, niekoniecznie mniejsze, ale już 1340 zł, bo mamy całe dużą kopułkę średnio tonową. Więc pilot kosztuje od 250-350 zł do 2-3 tysięcy. Więc dosłownie taki niemiecki tonsil bym powiedział. TL od tonsila to mnie nie interesuje. Monitor C, później chyba był monitor D i monitor CD jeszcze był. 1300 zł. Wszystkie przetworniki Wi-Fi, tytanowa kopułka, wysokotonowa. Takie troszeczkę altusowe brzmienie, no wiadomo, nie aż tak upierdliwe, ale dość ostro idą i górę i dołem. Kenwood LS 2000, LS 1000. No, za design 10. Cena. Koronki troszeczkę droższe znowuż, o 30 zł od poprzednich. Te kolumny, one troszeczkę zaczynają być doceniane. Tutaj aż powiększyłem, bo mogę powiedzieć tak, wszyscy swego czasu tak latali za takimi małymi grudnikami, nie pamiętam czy to był model 150 czy 200, takie tyci dwudrożne kolumnienki. Tu macie, owszem, to były przeznaczone do telewizorów. To czy może nie do telewizorów, żeby one stały obok telewizora jako nagłośnienie. Natomiast zajebiście dobrze grające głośniki, bardzo głębokie, 2 głośniki basowe, te których wszyscy szukacie, a tu je macie, stylowe, ładne, po prostu grundiki, 50 W mocy od 40 Hz. Super, po prostu super kolumny. Teraz widzę, trochę się zaczęły doceniać cenowo, ale one były jeszcze 3 lata temu to były, żeby was tak serduszko zabolało, po 200 zł, ale to już nie wróci więcej. L205, nie wiem czemu tak drogo, naprawdę nie wiem czemu te kolumny są aż tak drogie, oprócz tego, że wiem, że one mogą zawisnąć na ścianie obok 205 amplitunera i 205 szpulowca. Zobaczymy, jak rozpakuję moje. Bolero 300, jedziemy dalej, znowu Bolerioza 50, 19 stron nam zostało. Dużo powtórek, powtórka. Znowu te Sony tutaj już. O, dziwna konfiguracja. 2050, tak, coś tutaj mi nie pasuje, bo mi koło półki na wysokim tonie brakuje. Papierowy. No nie wiem. No niskotonowy tym bardziej nie wiem, więc tutaj bym bardzo ostrożnie podszedł do tych kolumn za 500 zł. Czy są oryginały, czy nie oryginały, a jeśli są nieoryginalne, to czy to zostało uzasadnione, bo wymiana, jak już powiedziałem, nie jest zła, pod warunkiem, że jest najlepsze.
Tutaj mamy znowu wtedy na kol. No, się powtarzają na szczęście już pewnie. Allegro coś już u siebie w algorytmach, coś dokłada, coś przekłada, coś wyleciało i się robi ogólnie. Ojej. RIS Audio. Co to jest RIS Audio? A RIS Audio to jest Philips i Perles na wysokim, więc bardzo fajna zestaw kolumn. Jeśli szukacie czegoś do fajnego słuchania bluesa na przykład, brać. Do Philipsa może trochę mniej, no chociaż ten Perles i tak zrobi roboty. Po prostu będzie grał pięknie. Kiedyś miałem taką rozmowę na temat Perlesu wysokotonowych. I no właśnie pan mówi, że to gra inaczej. Ja mówię, tak, to gra tak jakby się słuchało kołysanki po prostu, mimo że słucha się rocka. Bardzo przyjemne, takie jakby się kładło głowę na poduszce, te głośniki są. I on mówi, tak, dokładnie. Tak grają kolumny na Perlesach pełnych tych starych, takich vintage'owych, że one są takie miękkie, przyjemne. To jest troszeczkę inny odbiór po prostu samej muzyki. Ona nie jest nachalna pod żadnym względem. Tutaj nam się trafiły Sony. Czy one grają? Ultra Linear Magnetic, to już mówię, że kurde się boję. Jak Sony robi Ultra Linear. Tutaj moja taka delikatna uwaga, sprawdzić zanim się kupi. Posłuchać. Tu może być lipa. Ja wiem, może sprzedawca to ogląda, sorry, ale podobno słyszałem, więc to jest moje zdanie. Kenwoody, następne LS990. Oj, to muszą być już byczki. Tam był chyba 770 model niższy. To była 25 na membranie biernej z koaksjalnym wysokotonowym hornem, a tutaj jest po prostu duży głośnik wysokotonowy skuteczny. Duży głośnik niskotonowy skuteczny, wysokotonowy i jedziemy z koksem, tak? To są te same lata, ta sama seria. Kolor, membrana, wszystko się zależy 4200 zł, ale to musi być kurde duże. To było zdjęcie kłamie i się okaże, że na basie 38. Na 6 nie napisał pan. Co na basie siedzi? Może tutaj napisano. 65 watów. A tutaj nawet pokazano. Już w tym momencie zastanawiam się, na co patrzę. Okej. Zwrotnica, no, artystyczne zdjęcie bebechów. Do 15 dB maksymalnie osiągają. I tutaj jakbyście troszeczkę kalkulatora użyli, to sobie, jeśli podali minimum 94, tak, decybele z dwóch, no musicie policzyć, mnożycie razy 2 poprzednią, znaczy podnosicie poprzednią wartość, ok. Co każde 3 dB robicie 2 razy więcej mocy. Mnożycie razy 2. Poprzednią wartość, czyli jeśli 94 dB były z 1 W przykładowo tutaj, to już 97 dB będzie z 2 W, 100 dB już będzie z 4 W, 103 dB będą z 8 W, 106 dB już będzie z 16, później z 32, później z 64 i się okazuje, że różnica pomiędzy 3 dB w pewnym momencie jest różnicą pomiędzy 150 W a 300 W mocy. A nadal mówimy o 3 dB, czyli takiej samej różnicy pomiędzy 1 a 2 W. Taka ciekawostka przyrodnicza. Idziemy dalej, bo już nie chcę kończyć. Wytrzymałem tyle, że mam ochotę to kończyć, mimo tego, że mi się naprawdę już oczy kleją, słowa giną, ale na szczęście tutaj już chyba tak powoli będę robił podsumowanie, bo widzę, że grundiczki 1150 również przeznaczone do zestawu Audiorama. Tutaj z tego co widać mamy 2 wysoko średniotonowe, 2 głośniki basowe, raczej wysoki model, ładnie zachowany, żebra wszystkie są. Może warto, tutaj powiem, może warto, jeśli ktoś chce. Audioram niestety tutaj nie widziałem żadnych do podpięcia do tego, być może to w jakichś innych zestawach będzie. Jabo nowe. Ok, 52. Jak komuś za szybko, to niech wyłączy ekran i tylko słucha. Tutaj jakiś Heko też 1200 zł. Wyjątkowo
no raczej duże, 4-drożne, wtedy jeszcze mieli odwagę robić 4-drożne kolumny, to zrobili tak owe tutaj. No jest ciekawie. Znaczy pytanie, jak stare są te Heko, bo Heko chyba dopiero swój pierwszy zestaw, firma już trochę istniała, wyprodukowało w 1965 roku. W momencie, kiedy zakosili od Brauna gościa od głośników, czyli wykupili, mówiąc ładnie, i przypadkiem zaczęli produkować bardzo podobną mieszankę takiej gumy, kauczuku, nie wiadomo czego w sumie, do Brauna i te kolumny nagle zaczęły grać lepiej po prostu. Taka ciekawostka historyczna. Tak poszukacie sobie na stronach, ją pewnie znajdziecie, tak jak ja to zrobiłem. Tam były w podobnej cenie wcześniej Jamo Power 120, tu mamy Jamo Power 265, chyba jeszcze większe. Cena się nie zmieniła. One są tak dziwne, że aż ładne po prostu. To tutaj jest efekt dziwności robi, to jest efekt wow. Chodzi ktoś do domu i mówi wow, co to jest. Tylko z tym efektem wow jest ten problem, że jak drugi raz wchodzi, nie powie wow, co to jest. Więc kolumny by trzeba było zmienić na jakieś inne. Tutaj no, zostali tak przejechane nad tymi kulami, ale znowu się powtarzają po prostu audioramy te 7000, które były wcześniej, tak więc chyba rzeczywiście powoli sam zaczynam rezygnować z tego oglądania, bo nie chcę was zanudzić. Wcześniej naprawdę było ciekawie, bo dawno nie zrobiłem takiego maratonu. Jak widzicie, Darek już uciekł dawno temu. No z racji tego, że już jak się powiedział A, to trzeba powiedzieć B, tak więc tutaj jeszcze JBL jakiś. Oj nie patrzymy na samochodowe. Tutaj jakiś znowu Revoxy, symbol BMK2, 42 kg, 4000 zł. Wielkie bydle. Inaczej tego nie określę. Do dużego salonu. Bo pitu to nawet pitu jak będziecie słuchać, to pitu nie starczy, żeby głośniki dobrze wysterować. Duale 137, CL 137, maskowicę można zdjąć. Pan nie chciał zdejmować, nie chciał pokazać. Lub pani. Więc nie zobaczymy, co tam kryją w środku. Bose 501 trzymają cenę skubane. Czyli zakładam, że wyższy model od 301. Referencja od Infinity. Tutaj jak widać, kurczę, tak trochę właśnie to, co mówiłem wcześniej, one niekoniecznie mają coś wspólnego z Infinity, bo są made in Denmark. Dokładnie. Więc to już nie są Infinity, tylko nazwa została z tych referencji. Patrzcie, gdzie są wykonane kolumny. Po prostu sobie 55. Te troszeczkę mnie zasmuciły, bo to bardzo fajnie grające kolumny są. Nie wiem, co z tym basem, bo to jest chyba Westra po prostu na znaczy Sumity, wiem, Sumit miał swoje, ale tak wygląda trochę jak Westra, więc myślę, że Westra by można było podmienić te niskotonowe. Ale mają fajną tą głowicę i to jest chyba najwyższy model z tej serii właśnie z obrotową głowicą. Jest dołożony 4. wysokotonowy, jest dołożony średniotonowy, przede wszystkim kompaktowe. Tylnia ścianka jak przy starych Sumitach prawilnie, czy tam Braunach też wzmocniona właśnie takim kawałkiem, w zasadzie cholera wie czego, czy to dykta, czy to plastik jest po prostu tak, żeby fala uderzenia od głośnika wewnątrz nie wprawała w rezonans tylnej ścianki. Jakby ktoś chciał, niech ratuje, to myślę, że nie pożałuje, a głośniki basowe prędzej czy później oryginalnie sobie zamontuje. Altusy są. Tutaj mamy, co mamy? Kolumny Elektra, dobrze. Biquadral 600 zł, proszę. Jednak nie warto rezygnować. Kolory głośników średniotonowych jednak się zmieniły. Wysokotonowe takie trochę Philipsem zajeżdżające, bym powiedział. Niskotonowe to już w zasadzie nie będę ryzykował stwierdzeniem, co to jest. Membrana pokryta jakimś lakierem, jest blisko Wi-Fi. Czy to Bajheko to kurczę? Biquadral, przepraszam. No, powiem wam 70W kolumna zrobiona przez Quadrala, wyglądająca mniej więcej jak 1 000 000 złotych. 600 zł. No, jakby miał gdzie położyć, to spoko.
nie ma sprawy. Ja też patrzałem sobie, Kenwood S5, one już trochę wiszą, cena bardzo ciekawa bym powiedział, bo kolumny również bardzo ciekawe, bo to jednak jest egzotyka, takie Kenwoody. Wyglądają bardzo fajnie, mamy jak widzicie odbicie lewa, prawa strona kolumn. Zrobione ze smakiem, to nie były jakieś super tanie kolumny wtedy, kiedy były nowe, więc można się nimi troszeczkę zainteresować. Sansui SP200, no to już bez refleks, po prostu brali taki, żeby ta buda się nie leciała jak tylko mogli. Nadal się trochę boję, jak to gra, więc nie będę się wypowiadał. Cena 1600 zł wydaje się bardzo atrakcyjna, ale to może być uda. ZG-Z20, czyli ZG-25, tak, tylko we wcześniejszym wydaniu, a tutaj po lekkim tuningu, więc olewamy. Koronki za 280 zł, nadal polecam korony. Tutaj mamy Kenwood KL555X, takie bardzo ładniutkie kolumny. Oj tak, 1400, czyli ustalmy, że za Japończyki takie litrowe to około 1500, to jest taka rozsądna cena. Tutaj mamy Fischery znowuż na 30 basie. Bas prawy jest lekko uszkodzony, rozdarty, 1200 zł, ale no Fischer akurat też taka marka, którą ja przynajmniej troszeczkę doceniam. Tutaj mamy ZG25 czekoladki, 1400 zł. Znaczy tutaj de facto... Oj, kliknąłem i zepsułem. Same te czekoladki są bardzo ciekawe. Bo te maskownice, ich nie powinno być. Ta pianka już powinna się dawno rozlecieć, bo to jest pianka ta sama co w zawieszeniu, a ma grubo 50 lat. Więc ktoś naprawdę chuchał te kolumny. A ogólnie są to ZG30 C200 w pierwszej iteracji w czekoladce z membraną bierną, jak dobrze pamiętam. To na dole to nie jest głośnik, tylko membrana bierna. 25 ZG25, jakby były dwa głośniki, to trochę mocno podniosło, prawda? Sonobule, no tutaj 370 polskich złotych, można było zaryzykować. Sonobule, Zeusy 250 W, to kolumna, przepraszam, więc spoglądamy sobie na kolumnę. Grundiki na kwadralku wykonane, boksy 5500, 300 zł, nie majątek. Tu Browny w stanie mamo, wpadłem do błota. L620, taki na 20 chyba basie, kolumna, no multum pracy, jeśli głośniki działają, to za 200 zł powiem szczerze, samym się pobawił z tymi kolumnami, bo szłoby je uratować. Hekofon dwójki, to już trójki były, to mam dwójki, podobne ceny de facto sięgają 730 ZG60 C115, to no pomalowane z puszki, ale okej. Dobra, ktoś tutaj się bawił. By trzeba było to rozebrać, po prostu odnowić, zrobić jakieś tam sensownie i to jest całe ból tylko z tymi kolumnami. Lewy opta, koncert, boksy, lewy i prawy, bo ten pan napisał Richt, Links, wysyłka, połysk, 900 zł. No stare lewe opty. One na początku chyba były bardzo drogo wyceniane tutaj, a z racji tego, że już te zdjęcia mają rok, to staniały. Znowu Sansui nam się trafi, mea culpa, że po prostu no nieważne. Kryteriony, no to no ale prawie 10 000 złotych, więc tu już musi się bronić. Jeśli ktoś chce 10 000, to nie za stare jakieś tonsile, chyba że jakaś gwiazda na nich słuchała i jeszcze się podpisała. Ale tak, to muszą się bronić jednak takie głośniki, kolumny głośnikowe dźwiękiem. Tutaj mamy Philipsa po prostu. Rankanera, ale Philips. Tu mamy zrobione już w połysku. ZG30 właśnie wymienione C201. Teraz na grę wróciło, tutaj połysk chyba pękł. Ale poza tym no okej. Dobrze, no fajne kolumny są po prostu. To są jakiś perlesik i mamy Sony Carbacon. No to już było. Carbacon, ten był? Na ile? 1340 zł. No okej. To sobie sprawdźcie, są wyprodukowane, bo Sony właśnie już lipy nie odwalało i swoje kolumny w Europie
produkowało. Dobrze, 57 strona. Przelecimy następne pozycje. Boxy 203. Polecam. Dwudrożne maleństwa. Bardzo przyjemne, grające dla wzmacniaczy do 15 W mocy wyjściowej. Prizmy oczywiście przepłacone, bo to są zwykłe kolumny, tylko mają rozpraszacz. Niczym więcej się nie wyróżniają, co widać na tym zdjęciu. Tylko chodzi o ten rozpraszacz. Ale widać rozpraszacz ma wzięcie. Tutaj Dimensiony, to ono też już nie wiem, któryś rok nie widuje. Nie wiem, czy te, czy inne głośniczki. Bardzo mnie ciekawią te Goodmansy, bo są na pewno wielkie, głośników nakichane w każdą stronę. No tutaj coś jest na rzeczy, aczkolwiek długo tutaj się bujają. Jakieś samoklepy, ale na fajnych głośnikach. Quadra Alsonic SM60, to już były te kwadralki 200 zł. Coś czuję, że ten niskotonowy raczej nie pochodzi od tych kolumn. Raczej RFT bym powiedział, tutaj wleciało, bo na wymiar pasowało. Dalej, co tutaj ciekawego? Living Audio, następny 1950 zł. Trójdrożne, ale Living Audio jest ogólnie japońskie. Te kolaby dwójki, te bydlaczki, jakby to powiedzieć, widzicie, z formy nadkreślą. Jeden super Twitter, średnio niskotonowy macie tutaj, to jest ten głośniczek, 4 wysokotonowe, 3 średniotonowe i do tego od góry jeszcze, jakby było mało, 30 czy 25 na basie. I do tych kolumn potrzebujecie naprawdę duży salon, mocny wzmacniacz, tam rzeczywiście tu już się moc liczy, bo taką ilość przetworników to byle co nie uciągnie. 180 W w sinusie, ładnie z maskownicami, lewa, prawa kolumna, no ale to są bydlaki, tak? Wielkie, ciężkie kolumny, nieprzeznaczone po prostu do każdej powierzchni, do której je wstawicie, bo ten dźwięk zacznie się odbijać z każdej strony, zacznie się kotłować. Im będzie ciężko, im będzie ciasno ale cena 5,5. Powiedzmy, niech tak będzie. LK2000 był 3000, to macie LK2000 i opisane jako wybitne monitory vintage. Być może takie są, bo są płaskie. Pytanie, czy do lampy to podepięcie, do Germana, czy do czegoś innego. To już w ogóle jest jakieś dziwactwo. RFT. Ok. Mediak. Gdzieś przeczytałem, że te kolumny były z litego drewna, ale ręki sobie nie dam obciąć. Mediak akurat to jest model chyba niższy troszeczkę, bo był jeszcze wyższy, taki na 30 basie. Bodajże Visatona, jakby na to nie patrzeć. Średniotonowy był ten sam w tamtej kolumnie i wysokotonowy też był Philips. Tutaj nie wiadomo co jest, bo za rozpraszaczem. 1800 zł. Myślę, że to jest nawet ciekawsza propozycja niż te Grundiki Prizmy w tym momencie. A macie ten sam rozpraszacz może. Mission 752. W sumie ciekawe. Jakby na to nie patrzeć. Kopułeczka wróciona, więc trochę roboty by było. A my tup. Jeszcze troszeczkę szukamy. No myślę, że z 10 minut to już nic nie zrobi. Ci co uciekli to już uciekli. 168 zł. Oj, tu będzie bitwa o te kolumny. Tu nie będzie miękkiej gry, bo to zawieszenie się rozleciało naturalnie, ale o Jezus, to jest tak brzydko, aż ładnie, tak? Nie wiadomo nawet, czy tu jest głośnik. Wydaje mi się, że tutaj pod tą pianką jest jakiś głośnik, czy tam pod tym wygłuszeniem. No to były kolumny, których nikt nie miał oglądać z tej strony, dlatego tutaj lipę odwalono, ale kopułeczka wysokotonowa piękna. Piękna, bo mała, tak? I to już jest konkret, ta kolumna jest konkret. Tutaj nas wygląd, nawet nie patrzcie, wygląd może być tragiczny, tak jak tutaj. Ale AR-ki, Acoustic Research amerykańskie pięknie nam się trafiły, powiedzmy. W tym odcinku jeszcze troszeczkę do końca licytacji zostało. Martin Audio nie, to troszeczkę mniej mnie zaciekawiło w tym momencie.
szerokopasmowe. 180 zł. Pytanie, do czego były zaprojektowane, raczej jako dodatki do czegoś. Jako Soundmastery 20 SM-y, czy takie lata 70. początek. Nie lata 60., bo to była seria B. ZG20 znowuż takie budy, lekko mówiąc. Ale ma to swoją wartość, z tego by szło coś ulepić. Zwrotnice są jeszcze w środku. Te głośniczki jeszcze by szło do tego zdobyć. Jeśli ktoś by miał samozaparcia troszeczkę, to by coś z tego zrobił, z tej kolumny. O dziwo powiem. Bauer & Wilkins. Przyjmę jak nazwa maszynki do golenia. Dobra, dalej mało ciekawych rzeczy. Znaczy, dla mnie, podkreślam, dla mnie nie czepiajcie się tego. Ten nikt do tego momentu nie wytrzyma. Tup, same nowsze. I my przeskoczymy sobie do 59 strony. Tu są te CX-y właśnie, które były wcześniej, setki za 1000 zł, bo już z Maskownicy zdjęte. Zobaczcie, jakie to jest małe. Półeczka jest 25 średnia. Wysokotonowa, przepraszam. Malutkie kolumny, 1000 zł, no trochę drogawo. Kanton GLE 60, 900 zł. No, te, które mają wzięcie, one drożeją, tak więc Browny trochę straciły, nie wiedzieć czemu. Kantony mniej więcej się trzymają trochę na plusie. JBL wywaliło tyle, że aż się dziwię. Tak mam wrażenie, że połowa Allegro to są JBL w tym momencie. Boersów też jest troszeczkę. A takich vintage'ów Boxy 40A też 1400 zł, bardzo gorąco polecam. 30A wymiatają, a 40A to są 30A, tylko jeszcze pokażę wam to. 30A są płaskie, 40A są głębsze, ale nie mają tych samych głośników, bo 40A mają 25 tutaj na niskotonowym. Reszta głośników jest ta sama, ale głośnik niskotonowy jest większy w modelu 40A z racji tego, że na głębokość te kolumny są 2 razy większe od 30A. Więc 30A to nie są za małe kolumny, po prostu były dostosowane do odpowiedniego kalibru czy też wielkości głośnika niskotonowego. Tutaj Kanton za 500 zł, subwoofer satelityczny. Jak ktoś naprawdę nie ma miejsca, to powinien się poważnie zastanowić nad takim właśnie kantonikiem jako poganiaczem, bo to się tutaj wszędzie, zmieści się wszędzie i zagra bardzo dobrze. Kolumny te satelity, jak widzicie, są dwudrożne, mają wysokotonowy i średniotonowy, więc teoretycznie macie tutaj substytut normalnej kolumny. Ditony dziesiątki. Powiem szczerze, remontuję coś podobnego, bo to są stare Ditony, tylko że to nie, te moje to nie są Ditony. I co to będzie, zobaczymy z tego. Znaczy remontuję, daleko powiedziane. Proszę tutaj znajomych, żeby mi to robili, powiedzmy, pomagali przy robieniu tych kolumn, tak więc ok. Tutaj zestaw za 150 zł, zestaw kolumn, wyglądają jak Heko troszeczkę. Być może to są Heko. 60 strona. Mamy ten sam zestaw. Kefy 303. Kefy, skarpeta naciągnięta, więc coś dziwnego tu będzie się działo. Skarpeta, czyli mają maskownicę dookólną taką. Ale wydaje mi się, że jak dobrze sięgam pamięcią, to jest tradycyjna dwudrożna kolumna głośnikowa. Po prostu skarpeta jest naciągnięta. One nie mają głośników z każdej strony. Tylko z jednej. Superiory 700, 1300 zł. No wielkie superiory są. Och, to musi zagrać. Bo już 600 są popularne, ale superiory 700 to jest mind blow. To jest opisane jako 2 razy 180 W i być może tyle mają, bo tu już 30 siedzi na basie. No to są już do głośnionego grania. Tutaj sobie nie posłuchamy do poduszki. Chyba że odłożymy aparat słuchowy. To wtedy może się uda. RFT małe, szerokopasmowe, małe, ale diabły, powiem wam szczerze. 260 zł. Właśnie to jest ten problem, że wszystkie kolumny się zaczynają od pewnej kwoty, pewnej wartości. Te Sigmy mnie też interesowały. 3 drożne, 2 głośniki pasowe. Tutaj być może jest zdjęcie w środku, tak, jest zdjęcie w środku. Raczej starsze coś. Raczej na Alnico. Średnio wysokotonowe to są Alnico. Niskotonowe nie wiem co to jest, ale cena jest moim zdaniem tak śmieszna, ukośnik ciekawa.
za 3-drożny, 4-głośnikowy zestaw kolumnowy i to dość vintage'owo wyglądający, więc tutaj na pewno duża łapka w górę, polecam gorąco, żeby ktoś się zakupił, jeśli oczywiście to jest sprawne, a z tego co pamiętam jest sprawne. Tutaj mamy Vigo akustyki, cena podobna, ale to są maleństwa jakieś dwudrożne. Tak mi się wydaje. No by trzeba było poczytać, zobaczyć. No, Vigo też się swego czasu dość ceniło jako marka. Zresztą podejrzewam, że takie rzeczy, które oni robili w swoim high-endzie, to tutaj na Allegro mało będzie. A my sobie lecimy dalej. Kev Fausto Alto Unica. Super. Granit od góry, granit od dołu. Made in England. Ok. Żeby nie było lipy. Made in England. No nie ma lipy. No i cóż. Dwudrożny kefik. 800 zł. Mam nadzieję, że kupcy czekają do ostatniej chwili, żeby zabijać się, mordować od zestaw kolumn głośnikowych. Dali Blue R1700 zł. No właśnie to jest właśnie to, że teoretycznie niektóre kolumny są za tanie, niektóre są za drogie. Tu macie Dual CL 710 za 700 zł, czyli model niższy od tych 720, które wcześniej widzieliśmy. A cena de facto podobna. Teraz tak. Właśnie chodzi o to, że niektóre są za tanie, niektóre są za drogie, bo pewna wartość po prostu różni sprzęt, który możecie jeszcze kupić, od sprzętu, który ktoś po prostu stwierdzi, pierdzielę, wyrzucam do kosza albo porąbi i spalę. Bo dużo ludzi po prostu za 50 zł nie będą się fatygować, żeby coś pakować, wysyłać, bo po prostu im się nie chce. I ja to w pewnym sensie rozumiem, nie popieram, rozumiem, ale powiedzmy jaki zarobek z tego musi być, bo te kolumny skąd się tam znalazły. Może były droższe, może były tańsze, może święty Mikołaj porzucił, ale no za 50 zł kupić kolumny to jest raczej fart, że komuś się będzie chciało to wysłać po prostu, a nie wyrzucić. Część z tych kolumn na pewno pochodzi z Niemiec, gdzie ludziom się tego nie chce wystawiać, wysyłać, tylko po prostu wolą wyrzucić. Ale często gęsto to po prostu rzeczy są ratowane ze śmietników jakichś po prostu przez ludzi, którzy zajmują się przywożeniem jakichś takich pamiątek, starych rzeczy. I dzięki temu możemy niektóre z tych konstrukcji po prostu słuchać. Tutaj flashboxy, czyli płaskie głośniki, 4 sztuki, stąd ta cena. Jakbyście mieli jakiegoś Grundika 1030, 930, no to tam możecie sobie 4 sztuki kwadrofonicznie podpiąć. Takich kolumn. Jeszcze sygnał by trzeba było puścić. Schneiderki też wydają się dość ciekawe. Ciekawe jest to, co kryją w środku, że tak powiem, jakie przetworniki. Wyglądają ładnie, schludnie i zadbanie. 180 zł. Myślę, że tutaj łapka w górę z tym. Moja przynajmniej łapka w górę. Hansa Studio. To 2 godziny temu mieliśmy przyjemność z czymś takim. 1350, ale tutaj no wiadomo za co. Tutaj jest na bogato, powiem wam. Bardzo ładny zestaw głośników Sigma tutaj jest włożony, więc nie ma lipy. Ta Hansa Studio, jeśli jest tą samą Hansą Studio co wcześniej, ale chyba nie, no to jest ciekawa. Kolumny Fidelity Research Lab 200. Tak się powinno to przeczytać. Papierowy, wysokotonowy, tak trochę marancem to zajeżdża. Ciężko się domyśleć, w której fabryce to było tłuczone, ale podejrzewam, maranc był tłuczony tuż za rogiem. 1140 zł. Może być dźwiękowo bardzo przyjemnie. Sonostat. Jak nowy. Sonostaty. No, nowe, nie nowe. Isofon jest. Coś tam jest jeszcze. Wysoko średniotonowe, tak bym nie był pewien co jest. Nisko jest raczej isofonem. To uszka. Sonostaty to były też inny model troszeczkę, jak dobrze pamiętam, troszeczkę ciekawszymi kolumnami. Jak wpiszecie sobie sonostat później na Google, to mogą wyskoczyć fajne kolumny. Philips MCD 111, nie? Tu znowuż tych kolumn Sony, Philipsa o różnych oznaczeniach, Pioniera, przepraszam. Jest bardzo dużo, więc tutaj do wyboru, do koloru, aczkolwiek to nie są złe konstrukcje. Tutaj Dual 141, to tego było dużo, to jest taki dość podstawowy, więc nie zwracam na to uwagi po prostu. Tutaj mamy coś na czym to będzie, no Philips wysokotonowy, średniotonowy.
Chciałem powiedzieć Tesla, ale chyba nie. Ale 250 zł. Poczytać, zobaczyć, czym to się je. Remy słuchałem, to już mówiłem wcześniej. Bardzo dobrze grające zestawy kolumnowe. A że tłukli to, co mieli, no. W Sojuszu Wielkim żyli, to dużo nie mieli, bo wszystko szło na wschód. Taki dobrobyt tam przyniosła. A, dobra. Nie cisnę. Nie dzisiaj. Co mamy tutaj? Stare drewniane kolumny. Chciałem powiedzieć, że jakiś telefon Kedy, ale ta maskownica tak trochę wycinana, trochę na siłę, więc to może być raczej druga połowa lat 70. Taki vintage dla nich wtedy. Zresztą piszę po gramofonu, więc to nie musi być nawet duże. Dobra, tutaj te bym sobie tak odpuścił. Prywatnie oczywiście. Tutaj mamy dziwny zestaw, bo mamy 3 kolumny. Gdzie jedna z nich jest subwooferem. To nie jest audiorama żadna. To jest po prostu kolumna teoretycznie niskotonowa. Cholera wie co to jest, szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia. Tutaj mam jakieś Lauter Special Boxy. Na czym to jest? O, Summit. Zdecydowanie Summit. Tak, Summicik. Tutaj mamy jakieś antykolumny. No pięknie. Być może isofony. Jak pan nie odkręcił, nie zdjął maskownicy, to zostanie tajemnicą. Aczkolwiek trochę Carnage'em mi tutaj nawet zajeżdżają. Carnage. Tu znowuż mamy isofona. Hitachi kolumna, żeby było śmieszniej. 340 zł. No powiem wam tak, poczytajcie, bo to mogą być bardzo fajne, małe kolumienki marki Hitachi. Raczej nie made in Japan, tak, made in West Germany, więc sądząc po nalepce, zresztą to jest po prostu kolumna isofona, który tam pisał isofon, legenda, vintage, etc., to być może ta cena byłaby znacznie wyższa. To jest taka łapka w górę ode mnie, bo isofon. Tu są jakieś Electronics po prostu, przepraszam. Wydukałem to z bólem. Wyglądają jak Heko. Trochę jak Heko wyglądają, być może by Heko lub Heko to coś tłukło. Trzeba było sprawdzić Electronics. Onkyo SC470. Następne nie wiadomo gdzie wyprodukowane kolumny SC470. Coś tu się chyba porąbało z opisami, nie wnikamy, dobra. 2 kolumny o tym samym oznaczeniu, SC470 i SC470. Może tak było, kto wie. Nawet kościelne kolumny, proszę, się trafiły. Tego nam było trzeba. PA kolumny 200. I powiem wam tak, to jest mega ciekawy. Aż sobie zobaczymy te maleństwa. Mega ciekawy pomysł na odnowienie. Owszem, wysokotonowy raczej będzie bolał. Nie wiem, który jeszcze będzie bolał, czy lewy, czy prawy, bo to są 2 różne głośniki. Średniotonowe na półeczkę od biedy nakleimy. Tutaj zawieszenie zrobimy. Ale no, całkiem spore, fajne, stare kolumny. Na razie za 200 zł, 130 watów mocy w sinusie. No, jestem tutaj dość konkretnie zainteresowany tymże modelem. Tutaj pan wystawia Grundliki Boxy 306, to już były mniej więcej takie kolumienki. Tutaj był Box, jakieś maleństwa za 350 zł, ale to musi być naprawdę małe, skoro basowy jest wielkości Wi-Fi wysokotonowej. Ale można zagrać. Po coś ten Reflex tam włożyli. Ta Wi-Fi może tak szybko się nie poddaje i ilość powietrza odpowiednią przez bas Reflex nam podaje. Te tutaj mają wyjście na audioramy, te 306, więc choćby dlatego można pomyśleć o tym, bo podpinając te audioramy, kanciaste kostki lub też okrągłe, tworzymy z tego po prostu subwoofer. De facto 2 subwoofery. Hansa Studio tutaj na Philipsie i bliżej nieokreślonym niskotonowym. Ciężko mi powiedzieć. Duale CL40, takie klasyczne, starsze duale.
bym powiedział, telesoundy. To jest telesoundy, to telesound, no właśnie, czym jest telesound? Pamiętam, już zapomniałem, aczkolwiek myślę, że może Westra tutaj uczestniczyła w produkcji. Westra albo ta węgierska firma, albo Tesla. Trzeba poczytać. To nie jest do końca niemieckie, myślę. Były inne konstrukcje telesounda. Też by trzeba było zobaczyć. No i Vigo Acoustic następne, mamy takie mniejsze. SIS 72K monitory. No SISy. I tutaj mam ciekawe doświadczenia, bo mam podobną kolumnę na podobnych przetwornikach i gra kiepsko. Być może kondensatory padły, być może coś innego, może miałem gorszy dzień, nie wiem. Muszę je jeszcze wykopać i posłuchać w takim razie, bo cena aż mnie zaskoczyła. Normandy LB 1050 z takich najlepszych lat, powiedzmy Nordmende. Ciekawe kolumny, bardzo przypominają te Revoxy, de facto jak się przyjrzycie. Tu byłaby zabawa, myślę, raczej są sprawne, więc można pomyśleć o nich. Jeśli są sprawne, tak, bo tego parametru, być może tych kolumn byłoby mniej, ale chciałem po prostu zrobić obraz wszystkich obecnie dostępnych kolumn na Allegro. Czasu poświęciłem tyle, że jakby ktoś mi płacił, to już by zbankrutował. Żarcik. Tutaj Scan Acoustic Scanline ESB 150, ale na dole niestety boję się, że już SIS-ów nie mamy. Chociaż zawias dość sporawy. No cóż, to by trzeba było sprawdzić, czy coś było wymieniane. Ja chcę już dotrzeć do końca tego odcinka. Chociaż nie tą silę, bo są tu takie, powiedzmy, ślady po nakładaniu tego lakieru. Pianka owszem jest wlepiona nowa, tą silowska, ale poza tym raczej tu będzie oryginalnie, więc bardzo ładna kolumna. Cena też już troszeczkę wyższa, no ale no de facto idąc do sklepu to za 860 zł to szału nie kupicie, a tutaj szał może być do pewnej wartości. Bo te kolumny mogą wam paść jutro, jak przeglądniecie, albo za 100 lat. P50. Bardzo jestem ciekaw, jak grają te kolumny. Mi jeszcze została elektronika do odnowienia. Czyli no to Żarek mówił wcześniej, chyba o niej pomiliśmy, że tutaj można pod Bass Reflex włożyć rękę do łokcia. Są przeogromne kolumny o niesamowitej skuteczności 95 W. Z 1 W 95 dB SPL mają, więc tutaj nie ma lipy. Kosz od niskotonowego. O, może powiem to tak. Ten pierścień to nie pierścień. To jest kosz. Tutaj zresztą to samo. To jest po prostu kawał aluminiowego kosza, który jest mocowany od zewnątrz. To nie jest pierścień ozdobny. To jest tego typu masakra po prostu zrobiona. Więc tam te Warfendale 3500, myślę, że one mogą być warte tyle, bo robią przede wszystkim dać piorunujące wrażenie. Choćby swoim wyglądem. Dobra, my tu lecimy dalej sobie, już prawie kończymy. Tutaj coś pominąłem, pewnie tak, pominąłem Energy Pon 1E. Tutaj mówiliśmy już przy okazji tych Energy, 2 razy je spotkaliśmy, 2 różne modele. Tutaj macie trzeci taki podstawowy, na Wi-Fi wysokotonowym. Niskotonowy to raczej musi być ich konstrukcja, taka właśnie ala przezroczysta, troszeczkę ala Infinity z plastiku. Aczkolwiek one mogą też dość zdrowo napieprzać jak na swoje dość kompaktowe gabaryty, bo naprawdę kolumny są ciekawe. Tutaj 1650, więc tanio to już było, jeśli chodzi o kolumny. Mamy kolumny Rectilinear Research 12. Białe kruki dla odmiany. Co tutaj zrobili? Wrąbali Philipsa. Wrąbali Pedlesa 16-ohmowego. Wrąbali siatkę, super. A na basie, cholera wie, chyba wrąbali to mieli. Bo coś na odwróconym zawieszeniu tam pracuje. Made in USA. Okej, cofam, już mnie zaciekawiły. Czyli kolumny Made in USA mają duński wysokotonowy, holenderski średniotonowy i jak przy dobrych wiatrach
Może mają coś amerykańskiego na basie, ale tutaj duże morze. Takie, które nas dzieli od Amerykanów. No, tu jest moja łapka z ciekawości w górę. Przy tych kolumnach. Tutaj te mamy Infinity 200, a raczej stare Infinity. Ale cena już taka trochę dająca po łapkach, tak? Nie wiem, czy to nie są wstęgi tutaj po tej prawej stronie, gdzie mamy te niebieskie coś, to... Aha, elektrostaty, dobra. Czyli już wiem, gdzie są wysokotonowce. Następny grube misie, czyli Electro Voices Sentry 3 MK1. Mam nadzieję, że ten kod jest mały. Może tak powiem. No cóż, no jak widzicie, muszą być specyficzne warunki odsłuchowe do tego typu kolumn, bo tutaj jednak musicie parę mebli usunąć, żeby ich podsłuchać. Tu gdzieś mieć naprawdę duży salon. JBL trochę przypominają Kenwoody, takie wojskowe właśnie, o których Darek przecież wspominał. 40 000, 2 basy, pewnie 30, taki standardowy tutaj wysokotonowy, wykonany przez Fostexa, chyba nawet nie jestem pewien, ale chyba Fostex tutaj maczał palce, więc takie czasy, takie konstrukcje, być może przeznaczenie właśnie tych JBL to też były jakieś nagłośnienia imprez militarnych, albo i też nie militarnych, ale raczej wyglądają na imprezowe głośniki, szczególnie na jakichś stendach nóżka były, więc nie ma co biadolić. SBAFC od pana Synika, czyli tutaj Technics nam się kłania, troszeczkę Technicsa jest tutaj. Małe popierdółka, gdzieś tutaj mam chyba Panasoniki, wcale tak źle nie grają, BYR jakieś, powiedzmy takie nowsze są, bo kiedyś do komputera mi służyły do słuchania no czego się słucha na komputerze, no wszystko takiego co jest. AR4XA, AR to są stare AR, bo pierwsze AR to były AR amerykańskie, dopiero później firma AR została przejęta przez Brytyjczyków i niekoniecznie to są te same AR, to te właśnie, na które teraz tutaj na środku ekranu spoglądamy. Te myślę, że można śmiało brać. Tutaj jak widać one nie były przeznaczone do używania bez maskownic, maskownicy zdejmowały tylko dla serwisu. Tutaj mamy takie terminatory, tylko to są Acura 410. Mnie zastanawia strasznie przy tych kolumnach, albo to jest mała kolumna, albo ten wysokotonowy jest dziwny. Bo to nie dosyć, że jest dość spory, to jeszcze nawet nie przypomina wysokotonowego. Nie wiem na co patrzę, trochę się boję tych kolumn. Ciężko mi tutaj już nic nie powiem o tych Acurach. Czerwin Wegi, no to Czerwin Wegi to zawsze się bronią, zawsze wyglądają. ATL HD 3800 zł, HD 312. I żeby było śmieszniej, tak propos ATL, nie? Cena 3800. Tu macie również Westrę i prawdopodobnie jakieś Westra albo coś innego. No, może Sisa tutaj, dobra. Sisa włożyli na średnie tony, ale tak to niskotonowe raczej jest Westra. Wysokotonowy jest Westra. Po prostu ATL tak samo jak Atlantiki. Pan Zdusz zrobił bardzo dobre obudowy, które zagrają prawie z każdymi głośnikami, więc brali te najtańsze. Tutaj JBL, no JBL po prostu już dzisiaj żegamy z JBL-ami. Boxy 600, klasyczne, brakuje plakietki, się znajdzie. 750 zł. No muszą być bardzo klasyczne, że tak powiem. Być może ktoś ma sentyment. Kapy za 12 000 to już nawet nie. Po prostu mi nie stać na takiej kolumny i gdybym mógł szastać sobie dziesiątkami tysięcy miesięcznie, to no, spoko, brałem takie kapy. Nie stać mnie po prostu. To jest taki porobnik trochę dla biednych, trochę do mniej biednych. Powiedzmy 2000 jeszcze na upartego można by byłoby skrobać. Taką zabaweczkę raz na jakiś czas, tak więc tutaj Technics SB6000 też mi się strasznie podobają te głośniki. Są bardzo minimalistyczne. Maskownice mają. Tutaj mają. To co starczy po prostu. Tutaj jest cała informacja co do tej kolumny jest taka, że głośnik wysokotonowy jest specjalnie cofnięty do tyłu, żeby cewka była na tej samej wysokości, na tej samej głębokości, co cewka w głośniku niskotonowym. Taki pomysł, uzasadnienie. Pioniery HPM setki. Coś podobnego było, jeśli nie to samo, bo Allegro mogło coś pozmieniać. 6000 zł, to już chyba było, bo gadaliśmy, że ten super Twitter można wyrzucić i będzie dobrze grał. Też
Kiel, to bardzo ciężko mi wymówić. Dziwne, ale lubię takie dziwactwa. No na pewno mam głośnik, jeśli to jest oczywiście głośnik średniotonowy, a niekoniecznie nim jest. Znaczy niskotonowy. Być może niskotonowy jest w środku lub gdzieś na boku, czego nie widać tutaj na zdjęciach. To na pewno miejsca jest sporo, żeby ten bas wykrzesać. JBL numer nie wiem ile. Tu mamy Active Boxy 50, chyba najwyższy model. Czyli już kozaki takie, no widać, że to jest duże, tak? To jest duże i cholernie. Ciężkie 2450, tutaj okej. Tutaj te kolumny jak na moc, jak na stan przede wszystkim, bo stan jest przepiękny, tylko maskownice kompletnie, wszystko jest. To jest cena po prostu super. To jest dobra cena. Kupujecie Kenwooda, kupujecie Japończyka, ale często GSO mają po prostu takie zworki z tyłu, gdzie jest pre-out, pre-in czy coś takiego. Wykładacie, podpinacie pod pre-out i podpinacie te kolumny i sobie normalnie regulujecie, używając wzmacniacza wewnątrz waszego urządzenia. Nie martwicie się o końcówki i raczej się nie martwicie o to, że z kolumnami przegniecie, bo ich raczej nie spalicie. 301 od Bose, kolumny Kenwoody LS 56-70 W. Jedno zdjęcie, to żeśmy sobie popatrzyli. Kantony GLX setki. No kantonów jest dużo. Ale to jest pytanie, czyli po prostu było dużo przetrwało, że po prostu taki jest ruch na rynku, że dużo kantonów przychodzi, dużo odchodzi i tak się co chwilę zmieniają. To jest dobre pytanie, bo to trzeba przeanalizować, które z tych głośników się powtarzały. Tutaj samoklepy na tonsilach jeszcze nam się trafiły ładnie pod koniec. Dalej mamy Compact Boxy 150 i właśnie o tych kolumnach lub podobnych mówiłem tutaj bez maskowych. Zdjęcie nam niestety nie powie, czy głośniki są oryginalne, bo mogą być sprawdzone, ale niekoniecznie oryginalne i tu się kończy przyjaźń. CS53 pionierki, to już chyba też, albo coś podobnego było wcześniej. CS-y chyba były 7 albo 10, czy tam, no dobra. BDY 1450 zł, warto się zapytać, bo akurat ta seria pionierów może bardzo zadowalająco nagrać. Dobra, to mnie interesuje, nowsze. Tutaj znowu mamy te, ale tutaj jest problem z tymi membranami. Jest taki, że są właśnie tymi membranami i później proszę sobie to naprawić. Jak to jest ze styropianu, czy tam z jakiejś pianki, czy czegoś innego. No, robią się problemy techniczne. A szkoda, bo kolumny fajnie grają, natomiast nie wiem, czy 1600 zł ten głośnik jest warty, bo jest uszkodzony, tak? Jeśli tu by było wszystko perfekt, powiedziałbym, a jasne, to jest warte 1600 zł, bardzo fajna kolumna. Ale w tym wypadku mam pewien dysonans poznawczy, bo być może ktoś tyle dał i po prostu chce uzyskać pieniądze. Też nie będę tutaj szkalował nikogo, bo jak się zastanowi, to różnie to bywa, tak? Różni są sprzedawcy, jeśli chodzi o uczciwość, też mam mam w sumie znajomych, którzy by sprzedali po prostu swoją matkę, byle żeby się pozbyć towaru. Szybko coś się zamówi, przyjadą, rzucą, mi się spieszy, a później się okazuje, że zapłaciło się za coś, gdzie nie wspomniał, że to jest wyrwane, to jest urwane, to nie działa, więc ja na razie sobie podarowałem tego typu zakupy, bo ile można być kopanym w tyłek. Także no niewiele, ale chodzi mi o to, że widać człowiekowi wilkiem, kozie kozą, no i tyle. Lecimy dalej. To wiem, to powinno być podzielone co najmniej na 6 odcinków, ale 6 odcinków nie będzie tak widowiskowo jak przegląd wszystkiego z całej galaktyki, z Allegro, wszystkiego. Jamo 165, też bardzo ładne kolumny głośnikowe. Cena jest ciekawa, kopułka do wyciągnięcia. Myślę, że nawet odkurzaczem jakiś pomysłowy Dobromir by się z tym poradził. Cięcie dość laserowe, takie bym powiedział. Żadnych otył, jest prosto, jest równo. O, zresztą to zobaczył. Doczytać tylko, czy są sprawne, używane niby. Tutaj następne mamy ITT, trochę jak punkty, bez 100, szerokopasmowe kolumnki 220 zł. I jeszcze będziemy troszeczkę widywać.
bo na te kolumny myślę musiał być specyficzny. Kupić zainteresowany właśnie konkretnie tym modelem, bo mu do czegoś pasuje, na przykład nie wiem, do filmu jakiegoś choćby nawet. Kolumny aktywne, nawet komputerowe się tu znalazły. Boxy nie. Te X50, czyli półeczka tych setek. Znaczy półeczka. Jeden wysokotonowy na dole, jeden nisko średniotonowy na górze. Wszystko w metalowej, ciężkiej puszce zamknięte, 300 zł. Nie wiadomo, czy zawieszenie jest dobre, więc tutaj bym sprawdził to najpierw, bo to jakby specjalista musiał to wymienić, bo to jest zbyt mały głośnik. ZG15, czyli te ZG10, już późniejsze iteracje, już na takim guziczkowym, wysokotonowym, jak to nazywam, czyli mamy aktywny taki guziczek na śrubkę. Aczkolwiek też bardzo dobrze krające polskie kolumny przy pewnych wartościach, tak? No nie rozkręci się tego do 150 W na jakimś takim potężnym, podobnie jak się nie rozkręci malucha do 300 na godzinę. Chyba, że wyrzuci z samolotu, ale to naprawdę wysoko lecącego. Tutaj akurat kiedyś właśnie kolumny zakupiłem. Pisze na nich jakby 10 W mocy angielskie, przepraszam, selekcjony, ale no gościu mówi, że grał, bardzo ładnie grały, tylko zrobił troszeczkę głośniej, bo mu się tak podobało i zrobił i przestało grać. A ja się pytam, a na czym? No na technicznie dałem na półmocy, czyli dowalił pan 25-30 W, bo panu się podobało na kolumnie, która ma z tyłu napisane 10 W, tak? Super. Gratulacje. Czytanie jednak poszło w las. Więc to nie jest moc, tylko właśnie moment, w którym sobie pierdzielcie odsłuch. Po prostu, a nie, że ładnie gra. Jak ładnie gra. Jak babunia po prostu na ławę. Co, jak ładnie dzisiaj. Okej. Dali 15A. No, ciekawie ta kopułeczka troszeczkę tymi pilotami zajeżdża, prawda? Tu jest dali, nie dali, ale te dali, no, mogą zagrać. Może być fajna, no, kopułeczka niestety też wygnięciona, to po lewej pewnie by szło to wymienić, ale pytanie jak? TNK sobie podarujemy, 67 strona, już naprawdę przyspieszymy. Troszeczkę taniej, Wojtas, to było dobrze. A propos kolegów, którzy zostawiają sprzęt i uciekają, nie wspominając o tym, że nie znają się na magnetofonach szpulowych. SPR2 mam je bardzo gorąco polecam, te kolumny są naprawdę dobre. Przy tych gabarytach myślę, że ciężko znaleźć o tak małe kolumny, które tak pełnym dźwiękiem, tak dobrze po prostu nawet nie grają, tylko napieprzają. Rewelacja. Dla mnie 10 na 10 kolumna, zważywszy na to, że to jest mała, kompaktowa kolumienka, nawet bez bass reflex. Po prostu miód. Tutaj jeszcze grundiki 525 nam się trafiły, 950 zł. Ale to chyba już było z nami, czy nie było? Z tyłu wyjście mają na audioramy również? Nie, te akurat nie były, 950 zł. Wydaje mi się, że to jest najwyższy model tych grundików. Audioramy macie przecudowny zestaw, który z każdego kąta mieszkania brzmi po prostu super. Pod warunkiem, że macie te kostki. Do tego podmiotu. Bez te kostki, bez tego nie grają. Absolutnie nic. Brilliant Noble Sound. Błyskotliwy, szlachetny dźwięk. Świetna nazwa dla kolumn. 2x75 W. Model EG 2.2. Może kiedyś posłucham. Zobaczymy. Wszystkiego naraz się nie da. Próbowałem. Nie radzę. Remki, no to wiadomo. Miało być, szukamy czegoś fajnego, a tu wszystko prawie jest fajne. Drodzy widzowie, i wyszło jak wyszło. Ręka boska was chroniła, jak powiecie, że mógłby być dłuższy odcinek po prostu. Karstadt 35 W. Softline. Jakaś iteracja, wydaje mi się, znowu Sumita. 229 zł. Poczytać. Umiecie pisać. Zakładam, więc czytać też potraficie. Tak więc niektóre z tych kolumn, które poleciłem, sami sobie odnajdziecie. 68 strona. Saba Hi-Fi Flashboxy, czyli płaskie, naścienne. Można zawiesić, kompaktowe wyglądają.
I to, jak Darek powiedział, na ścianie dużo lepiej grają. 500 zł. No, trochę kosztuje, nie mówi się trudno. Tutaj jakieś szerokie pasma, cholera wie co. Nieznanej marki. W zasadzie nie wiadomo co to jest, tam nie chodzi o markę. Bo marka nieznana to znaczy, że wiem jakaś marka jest napisana, tak? A że jej nie znamy, no to coś innego. Już się czepiam. Lauter Special Box 03675. Teraz by trzeba było znaleźć katalog rocznikowy, w którym to występowało i spokojnie określimy jaki to jest produkt. Pan pikuś po prostu, ale mogą być fajne kompakciki. 30W, więc kolumna raczej duża nie jest. Może być fajnie, tu może być ciekawie, tu może być naprawdę ciekawie. 270 zł przy tej cenie myślę, że warto by było zaryzykować. Budowa jest jak najbardziej prawilna, jeśli chodzi o wymiary, choćby nawet tego. Kolumny głośnikowe DB. No dobra, nieważne. Znowu jakieś takie już 90 lata i to takie budżetowe. Hansetik LB112, czyli Schneidery nam się witają, tak? Tylko pod nazwą Hansetik. NB112,5 40W kolumny szerokopasmowe. Od ciekawostka 250 zł, jakby był Schneider byłoby taniej. Tonsilki ZG24, tak jak powiedziałem, trochę ta góra mnie boli. A to jest chyba wina głośnika. Diton 33 Classic 2000 sztuk 2. Może zagrać, aczkolwiek to już jest zwykła 24 mm kopułeczka, ta wysoka tonowa tutaj. Tup. Tutaj mamy jakieś takie Fieta. Znowuż nasz kolega umiłowany, z uczciwości zdany. Fieta, no z papierami, coś nowszego, tak? Coś nowszego. 2 razy 100 W, 8 ohmów, 92 dB, 1987 rok. Mamy dalej. Okej, nic nie mamy. Więc szybciutko przeskakujemy. Radioton SM1002 to jakieś maleństwo, tylko ja tutaj jak pamiętam coś jest uwalone, więc przeczytanie cię najpierw. Natomiast to są bardzo ciekawe kolumny, bo jak widać są raczej nie drewniane. I znowu zrobiłem błąd, bo 2 razy kliknąłem. Tutaj liki 4500. Patrząc na niektóre ceny kolumn wcześniejszych, ta cena nie jest już taka straszna, szczerze mówiąc, a bardzo fajne, czterodrożne, niesamowicie wyglądające moim zdaniem kolumny. No, wszystko tu jest piękne. A 4500 to jest mniej więcej cena tutaj za komplet jak za jednego nowego Altusa. A to jeśli działa, jeśli jakiś wariat tym nie robił, no powiedzmy dla pewności dajcie komuś te parę stówek, chociaż niech pan przejrzy, to wymieni kondensatory, wszystko. One będą tak samo grały długo jak te Altusy. Moim zdaniem, tak? Jakimś cudem dotarliśmy do końca i trafiliśmy za 900 zł na KLH 327. To jest nowsza seria. Podobne KLH mam, tylko dwudrożne. Jest już właśnie taka membrana niebieska. Na kopułce macie KLH, napis taki czy inny, ale macie, głośniki są osłonięte właśnie takimi wysoko-średniotonowymi osłonkami. Z tyłu powinna być tabliczka jeszcze właśnie papierowa z napisem KLH, której tutaj nie ma, ale macie Made in USA. I jak to zaczęło grać, to jeśli to zacznie podobnie grać, jeśli nie lepiej, no to powiem wam tak, powiedzmy sypialnia, łóżeczko, czy tam cokolwiek, whatever, do takiego słuchania w miarę nawet głośniejszego, piękne kolumny KLH. Bardzo gorąco polecam. Głośniki, koluminki, nie wiadomo jakie, mam nadzieję, że ostatnie będą ciekawe. Na kogoś tu trafimy, tutaj no kefy były, C40, to akurat taki nie interesujący dla mnie model, bo jednak tradycyjnie kopułka jest zwykła, niekoaksjalnie. Setny Bose 301. Wszyscy to chyba nakupowali, teraz połowa się sprzedaje. RFT 9251, kompakt Bose, bardzo ładny, bardzo ładny. Podobne do wszystkich poprzednich, oni mieli jeden zestaw głośników i z uporem maniaka po prostu wszędzie to wkładali. Zaskoczeni? Nie sądzę. Magnat Vintage ZGP. Podstawowe to P, nie? I tak będzie. Albo piecowe, co mówiłem wcześniej.
Dalej już tylko zostały nam tylko RFTB, RFT, TSM Verona, no to już jest troszeczkę ciekawiej, TSM. Tutaj właśnie by trzeba było zajrzeć, co jest pod spodem, bo to bez powodu tych nóżek chyba nie ma. Ja obstawiam, że coś tam na dół ładnie nam wydmuchuje powietrze i to zostawiam każdemu, żeby sobie sprawdził. Tutaj znowu nam się powtórzyły Bank Olufseny. Indian Line. To jest jakieś maleństwa karłowate. Monitorki. No, to już nowy badziew. Tutaj jeszcze mam Mission 764, ale ładne. To jest klasyk. To jest klasyk i może się podobać. Mi się bardzo podoba przynajmniej. I ostatnie vintage'owe. Vendor 15/2. Ale to nie jest vintage. No i co? No i lipa. Dobrze, moi drodzy. Przebrnęliśmy przez te godziny, przez wszystko. Dosłownie przez wszystko, bo dużo więcej się ciekawego nie pojawiło. Co jest na Allegro w lipcu, pod koniec lipca 2023 roku. Jeszcze patrzę, czy coś nowego nie wyskoczyło. No taki jestem. Skończyłem, jadę dalej. Tak więc dziękuję tym, którzy przeżyli spotkanie z nami tym razem. Dotrwali do końca, nie skończyli w wariatkowie, nie poszli w cholerę, nie poszli na pielgrzymkę, nie poszli, nie wiem, na wojnę gdziekolwiek. Fajnie, że wytrzymaliście. Czekamy na wasze komentarze. Jak ktoś napisze, że chciałby dłuższy odcinek, tutaj zostawię 3 kropki, nie? Bo to już jest prawie ponad moje siły. Aczkolwiek no... Dobra, zapraszamy serdecznie do subskrypcji. Zostańcie z nami. Następny, obiecuję, będzie krótszy. Tutaj chcieliśmy po prostu sprawdzić nasze siły. W sumie może ja bardziej chciałem sprawdzić, ile ja wytrzymam. No ile wy wytrzymacie. Następne coś naprawdę takiego krótkiego, w tym wypadku to będzie no, góra godzinka. Dobra, trzymajcie się. Na razie. Hej.